topowy.com. Najlepsze audiobooki. Wędrowny handlarz. Cisza. Słońce zachodzi, ucicha wiatr, samotne ognisko płonie. Pod ręką strzelba. Trapera brat, po niebie obłoki gonią. Chciałbym z obłokiem popłynąć w dal, do miejsc, gdzie nikt mnie nie czeka, gdzie preria śpi, a pluskiem fal podzwania nieznana rzeka. I dotrzeć tam, gdzie rośnie bór w zadumie swej mrocznej ciszy i w grzmocie pian, gdzie spada z gór potok ze skalnej niszy. A kiedy wreszcie zróżowi świat zorza, gdy wstanie na wschodzie, chcę patrzeć, jak bóbr, nasz młodszy brat, opuszcza swój dom na wodzie. Pochwycić chmurę, okiełznać ją niczym dzikiego konia, wskoczyć na grzbiet i przez mil 100 prerii przemierzać błonia. Ładne. Sam pan ułożył? Gdzie tam? Nauczył mnie znajomek podczas piekielnie długiej i mroźnej nocy. Na Alasce. Byłem wówczas Chichako. Przybyszem? Tak, w języku czerwonoskórych, ale wśród białych słowo to oznaczało coś nie bardzo dla mnie przyjemnego. Frajer albo naiwniak. Wędrowaliśmy daleko. Kiedy dotarłem do Fort Yukon, byłem już prawie kwaśnym chłopcem, a w Nome skwaśniałem do reszty. Nic a nic nie wiem o kwaśnych chłopcach. Zauważyłem, popychając obcasem w głąb ogniska długie polano, którego koniec zdążył się zwęglić. Drzewa mieliśmy pod dostatkiem, a w miarę jak zachodziło słońce, wieczorny chłód coraz silniej dawał znać o sobie. Ba, pan nie był na Alasce. Nie byłem. Cóż to są kwaśni chłopcy? Ci, którzy nie znają tych wymyślnych proszków, jakie dodane do mąki czynią pieczywo pulchnym. Można jeść podpłomyki. Ja sam. Tu ugryzłem się w język i urwałem w połowie zdania. Chciałem przecież powiedzieć, że setki razy wśród prerii i lasów spożywałem właśnie podpłomyki, twarde placki z mąki i wody, zastępujące mi chleb przez długie miesiące wędrówek. Jednak tego nie powiedziałem, nie chcąc pozbawiać się przyjemności zabawy. Jakiej zabawy? Później to wyjaśnię. Och, odparł mój towarzysz. Kwaśni chłopcy są wybredni. Jeśli tylko mają okazję, robią zaczyn z mąki, która kwaśnieje i służy jako drożdże. Kiedy przybyliśmy do sitki, byłem miękki jak bułka z takiego ciasta, ale nim doszliśmy do Yukonu, stwardniałem na suchar. Wiedziałem już bardzo wiele o Alasce, to na przykład, że gdy plunąć, a ślina zamarza w powietrzu, wiadomo, 60 stopni murowane i jeszcze sporo o innych sprawach. Dlatego wróciłem cały i zdrowy, a mój brat stracił tylko jeden palec i tylko u lewej ręki, co nie jest, myślę, wielkim nieszczęściem. Odmrożenie, zgadłem bez trudu. Oczywiście, ale operacja odbyła się w warunkach, które pan uznałby za karygodne. To znaczy, na przydrożnym kamieniu, jeśli można mówić o jakiejkolwiek drodze, i przy pomocy siekiery. Operowany wcale nie czuł bólu, a operujący musiał się spieszyć, żeby sobie nie odmrozić dłoni. Nie było innego sposobu? Ba, każda zwłoka kosztowałaby mego brata kilka dalszych palców. Dlatego nie szukaliśmy ani stołu operacyjnego, ani szpitala. Gdzież ich tam zresztą szukać? Hal, zawołałem. Dorzuć drewna. Przed wyruszeniem w drogę Norton przedstawił mi swego pomocnika. To jest Hal Benz. Chłopak poczciwy z kośćmi. Ryzykowna decyzja. Wróciłem do przerwanej rozmowy. Brudna siekiera i brudny kamień. W sumie, otwarta furtka dla gangreny. Nie taka bardzo ryzykowna, doktorze. W klimacie tamtejszej zimy wszystkie zarazki marzną na kość, na kamień, na śmierć. Pan nie ma pojęcia, co to jest alaskańska zima. A wiosna wcale nie lepsza. Wszystko topnieje w oczach, wodospady grzmią pod byle skałką, śnieg ginie i powstaje jedno gigantyczne błoto, z którym dają sobie radę tylko łosie. Brer, nigdy więcej do Alaski, doktorze, takie moje hasło. Chociaż na tej Alasce można zrobić niezły interes. Odkrył pan złoto? Nie. Komu wspomnę o Alasce, zaraz napomyka o złocie. Wprawdzie przywieźliśmy nieco złota, ale interes to skórki. Traperstwo? Coś w tym rodzaju. Nikt tu nie uwierzy, że sypiałem na posłaniu ze srebrnych lisów. Ale z jakim trudem zdobytych. Obecna wyprawa to po prostu letnia woda. Wycieczka, świąteczny piknik, chociaż wydawać się może uciążliwa. Zwykle tak się dzieje za pierwszym razem, ale jak pan powróci do Milwaukee, kto wie? Może nawet zatęskni za następną przejażdżką? Zupełnie co innego opowiadał mi pan właśnie w Milwaukee. Święta prawda, chciałem pana odwieść od zamiaru. Lękałem się kłopotów. Nie nadaje się do roli mamki, a przewidywałem mnóstwo nieprzyjemnych historii. Nie sprawdziły się. Z pana, doktorze, urodzony Westman. Co prawda to dopiero początek drogi, ale początki zwykle są najtrudniejsze. Hal, daj nam kawy. Benz bez słowa przyniósł 2 pełne dzióbki. Kawa nieraz ratowała mi życie podczas tamtych wściekłych mrozów. Nie nudzę pana, doktorze? Słucham z ciekawością. Otóż, Alaska to nie tylko mrozy. Jeszcze Indianie, chyba spokojni. Diabła tam, to tu są spokojni na tym niby dzikim zachodzie.
Chociaż największy krzyk podnoszono właśnie tutaj, a nie tam, gdzie wszyscy czerwonoskórzy posiadają strzelby, chociaż broni nie wolno im sprzedawać. A poza tym, jedzą psy. Fu, Rose, śmiałem się. Słyszałem, że biali w tamtych stronach, gdy im głód dokuczy, również nie gardzą psami. Prawda, odparł niechętnie. Mnie się to nie zdarzyło. Na szczęście, jeśli czerwoni polują na psy, nie jest to jeszcze najgorsze. Żeby tylko na psy, na ludzi również. Nie przesadza pan? Opowiadano mi wiele o walkach czerwonoskórych w Dakocie, Montanie, Nowym Meksyku i Arizonie, ale nic a nic o Alasce. Bo ludzi tam mało, przestrzenie ogromne, a wiadomości nie docierają do miast. W tym twierdzeniu było sporo prawdy, ale chyba Norton miał dość powierzchowne informacje o ludach zamieszkujących Alaskę. Ten kraj należał do Stanów dopiero od 20 lat, a minie jeszcze ze 100, zanim go będzie można dokładniej spenetrować. Powiedziałem więc tylko, handluje pan z Indianami, ale jakoś nie cieszą się pana sympatią, czyżby ten handel był mało popłatny? Spojrzał na mnie ostro, tak że oczekiwałem wybuchu oburzenia. Ale pomyliłem się. Pan mnie krzywdzi, doktorze, takim podejrzeniem. Sympatia nie ma nic wspólnego z handlowym interesem. Żeby powiedzieć prawdę, to ja ich lubię i myślę, że z wzajemnością. Dlaczego? Dlatego, że nie jestem oszustem, nie wymieniam dziurawych koców na srebrne ozdoby nawajskie i nie wyłudzam złotego piasku za baryłki ognistej wody. Chociaż tak czyniło przede mną bardzo wielu wędrownych handlarzy. Ja lubię czerwonoskórych, ale to wcale nie znaczy, iż ich nie rozróżniam. Są tacy, są owacy. Podobnie jak i u nas. Przyznam, że nie jeden raz dobrze zaleźli mi za skórę, ale pamiętam, że ze strony białych jakże często stosowano oszustwo, mord i wyzysk. Nie jestem traperem ani Westmanem, nie mam na sumieniu ani jednego czerwonego wojownika, ale też wiem, że nie każdy z nich ma anielskie skrzydła u ramion. Oczywiście, jednak warto chyba pamiętać, że ich zbrojne wyprawy usprawiedliwiała nasza zachłanność. Szczuliśmy jedne plemiona przeciwko drugim. Czy nie tak? Ho, roześmiał się. Widzę, że jest pan kandydatem na brata czerwonych twarzy. Jaka szkoda, że nie może pan do końca odbyć tej wędrówki w moim towarzystwie. Ułatwiłbym panu lepsze poznanie dawnych władców tej ziemi. Niestety, odparłem, z trudem zachowując powagę. Jestem umówiony z przyjacielem w El Paso. Wiem, i przyznam szczerze, że nadal lękam się o tamtą część pańskiej drogi. Samotność, doktorze, to niezbyt przyjemne towarzystwo. Zwłaszcza dla kogoś, kto pierwszy raz wybiera się tak daleko. Jakoś dam sobie radę. Bardzo pan niefrasobliwy jak na lekarza. Moi pacjenci są innego zdania. Kiedyś. Zresztą, mniejsza z tym. Przerwałem. O mało się nie zdradziłem, że pracowałem jako chirurg w szpitalu w Milwaukee. Co prawda, wielu lekarzy było zatrudnionych w tamtym szpitalu, ale żaden z nich nie odszedł z takim hukiem, jak ja. Jeden z miejscowych dzienników zarzucił mi przecież wówczas, w 1880 roku, iż stosuje znachorskie metody leczenia. Poinformował czytelników, że wpuściłem na teren szpitala 2 czerwonoskórych i że zgodziłem się na zastosowanie ich metod w stosunku do pacjenta ciężko chorego. Tym pacjentem był znany traper i przyjaciel Indian, Carol Gordon, a niespodziewani goście, wodzami plemienia czarnych stóp. Gordonowi groziła wówczas amputacja nogi, czego przecież nie mogłem dokonać wobec ostrego sprzeciwu pacjenta. I to nie był błąd, że dopuściłem Indian do Gordona, bowiem ich właśnie kuracja poskutkowała w sposób zdumiewający. Operacja stała się zbędna, ale ja z trzaskiem wyleciałem z posady. A Carol Gordon stał się później moim nauczycielem, dzięki któremu zapoznałem się z urokami prerii, lasów i gór oraz ze zwyczajami czerwonych narodów. Sprawa wówczas była głośna i Norton na pewno o niej słyszał. Gdybym wyznał, że pracowałem w szpitalu, musiałby szybko skojarzyć moją ochotę do wędrówek po dzikim zachodzie z tamtym wypadkiem, a na tym wcale mi nie zależało. Nie będę się spierał, doktorze, przecież panu zawdzięczam zdrowie, ale że mi pan szpetnie przymówił o niepopłatnym handlu, powiem, że trafił pan blisko celu. Na tych wędrówkach nie zarabiam ani milionów, ani tysięcy, ale też nie dokładam. Trochę traktuję to jak letnią wycieczkę. Pewnie to pana zdziwi? Nic a nic, odparłem szczerze, ponieważ coroczne wyprawy na zachód od lat stały się moim zwyczajem. Ciągnęła mnie, mogła ciągnąć i Nortona tęsknota za rozległą prerią i za spokojem dalekich przestrzeni. Urwaliśmy rozmowę wpatrzeni w łuny zachodu płonące nad horyzontem. Obozowaliśmy w naturalnym wklęśnięciu płaskiej jak taca łąki, porośniętej rzadką trawą. Koliste wzniesienie chroniło nas od wiatru i tylko na wypadek deszczu nie było odpowiednim obozowiskiem. Woda szybko wypełniałaby zagłębienie. Ale nic nie zwiastowało zmiany pogody. Niebo było bezchmurne, szumiał bór, czarną ścianą zaznaczający się na niedalekiej granicy prerii, gdzie płynął niewielki strumyk.
Tam właśnie nad tym strumykiem poruszały się łby naszych spętanych wierzchowców. Jak na moje doświadczenie, pozostawionych zbyt blisko leśnych zarośli, w których mogły się kryć najróżniejsze puszczańskie drapieżniki. Zwróciłem Nortonowi uwagę, starając się, aby nie zabrzmiała zbyt fachowo. Nie ma strachu, doktorze. Znam te okolice jak własną kieszeń. Ten las nie kryje żadnego niebezpieczeństwa dla naszych koni. Taka pewność nie trafiła mi do przekonania. Wprawdzie na dzikim zachodzie w miarę upływu lat czworonodzy mieszkańcy czuli się coraz mniej. Pewnie, coraz więcej myśliwych uganiało się za cennymi skórami. Nie znaczyło to jednak, by ziemie te upodobniły się do parku, w którym po drzewach śmigają tylko wiewiórki. Stanowczo, mój towarzysz był zbyt pewny siebie. Ale czy mogłem go przekonać nie zdradzając, że znam te tereny znacznie lepiej, niż on o tym sądził? Postanowiłem więc zaostrzyć własną czujność, nastawić uszy na odgłosy leśne i mieć stale broń w zasięgu ręki. Noc powoli nadciągała, bladły purpurowe blaski zachodu i wkrótce szarość pokryła niebo. Czerwony pas, wiszący jeszcze nad linią horyzontu, nabrał odcienia zielonkawego. Przygasał, wiatr przestał dąć i nagle zapadła zupełna cisza, jakby ktoś przykrył prerię szklanym kloszem. Trzask pękniętego patyczka zabrzmiał jak wystrzał karabinu, ale nie wywołał echa, wsiąkł natychmiast niczym woda w watę. Co u licha? Zdziwiłem się i w tym momencie niemal ogłuszył mnie mój własny głos, który natychmiast utonął w ciszy. Czy spotkał się pan z czymś podobnym? Szepnąłem. Tak, podczas wędrówek po Alasce, ale to działo się w zimie, gdy nawet słowa zamarzają. Wcale nie czuję wiatru, nawet ogień przygasł, zupełnie jak w oku cyklonu. Mam nadzieję, że pan się myli, odparłem. Przeżyłem już kiedyś trąbę powietrzną na południowych równinach Kanady i miałem tego dość na całe życie. Siedzieliśmy w milczeniu, słychać było głośny chrzęst trawy wyrywanej końskimi zębami, a przecież nasze wierzchowce pasły się o dobrych kilkadziesiąt kroków od nas. Poczułem się jakoś nieprzyjemnie. Przeczucie nieszczęścia? Przypomniałem sobie, jak Carol Gordon opowiadał, że wielu doświadczonych traperów, tych najlepszych z najlepszych, odczuwa jakiś niewytłumaczony lęk, gdy zbliża się niedostrzegalne jeszcze niebezpieczeństwo. Czyżbym wyrobił w sobie traperski instynkt? Przyciągnąłem ku sobie strzelbę. Zaszurała po trawie, jakby ważyła kilka ton. Norton dostrzegł mój ruch, a raczej usłyszał i rozejrzał się dokoła. Zauważył pan coś, doktorze? Zapytał szeptem. Nie, odparłem. Jednak nie potrafię tego wytłumaczyć. Czuję się tak, jakbym siedział naprzeciw lufy rewolweru. Ale to pewnie skutki gwałtownej zmiany ciśnienia powietrza. Wytłumaczyłem fachowo. Przytaknął. Nerwy, doktorze. Zdarza się tak, zwłaszcza gdy ktoś po raz pierwszy przeżywa takie zjawisko. Nie mogłem dłużej usiedzieć w miejscu. Wstałem i począłem krążyć dokoła obozowiska, a moje stąpnięcia wywoływały trzask suchych traw, jakby po nich jechał ciężki wóz. Szarzało coraz bardziej. Zorze zapadły już w ziemię, mrok gęstniał i pierwsza gwiazda zabłysła na czerniejącym niebie. Ale nadal nie działo się nic, co warte byłoby naszej uwagi. Konie były spokojne. 2 z nich ułożyły się już do snu, pozostałe szczypały trawę. Wróciłem. I cóż, doktorze? Nic. Wierzchowce nie zdradzają niepokoju. Chyba to. Urwałem, bo w tej sekundzie dobiegł moich uszu ten kopyt, jak gdyby szybko biegnącego kłusaka. Słyszy pan? Norton poderwał się z ziemi. W cień, rozkazał. Za dobrze nas tu widać. Ktoś gnał w naszą stronę z niewidocznej dali. Nieznany przybysz podczas nocy. Trzeba być przygotowanym na każdą niespodziankę. Skoczyliśmy poza krąg blasku rzucanego przez dopalające się polana. Dudnienie kopyt zbliżało się, aż z czerni nocy wypadł czarniejszy jeszcze stwór. Zachrapał i zatrzymał się raptownie w migotliwym świetle ogniska. Koń wyglądał jak potwór ze złej bajki. W drżącym świetle płomieni to nikł, to ukazywał się naszym oczom. Może właśnie z tego powodu wydawał się zdumiewająco wielki, a może dlatego, że stanął na samym szczycie naturalnego nasypu okalające Gamasz obóz, a my leżeliśmy niżej? Żaden z nas się nie podniósł. Czekaliśmy, tłumiąc oddechy, czy za spłoszonym zwierzęciem nie wychynie z mroku łeb jakiegoś drapieżnika albo nie zatętni pogoń zbrojnych jeźdźców. Ale nic, cisza. Ognisko przygasało i już tylko jasna smuga ruszowiła nieruchome kopyta, potem i ona znikła. Ciemność zakryła zwierzę niby czarnym płaszczem. Podniosłem dłoń zaciśniętą na zamku sztucera. Sytuacja się gmatwa, no więc, co panu dolega? Ten człowiek wzbudził we mnie sympatię od pierwszego spojrzenia. Zawodna to często ocena, ale ja coś niecoś znam się na ludziach. Jak przyszłość miała pokazać, nie pomyliłem się. Był to ostatni mój pacjent tego dnia. Zmęczony, miałem nadzieję, że przyszedł z jakimś głupstwem, któremu zaradzę w kilka minut. Otóż właśnie, nie wiem, doktorze, odpowiedział wolno. Po prostu czuję się fatalnie już od kilku dni.
Myślałem, że mi samo przejdzie, ale nie przeszło. Coś mnie kłuje pod łopatką, nie tak bardzo, można wytrzymać, ale ciągle pocę się jak bochen chleba w piekarskim piecu. Wyjąłem termometr z szuflady biurka. Niech pan zdejmie marynarkę, będzie wygodniej. Posłuchał, rozpiął koszulę, włożył termometr pod pachę. Zerknąłem na zegarek i siedzieliśmy w milczeniu przez kilka minut. Miałem teraz okazję przyjrzeć się pacjentowi. Był to postawny, tęgi mężczyzna z czarną czupryną i gładko wygoloną twarzą, z piwnymi oczami, które patrzały bystro i wesoło. Policzki świeciły rumieńkami o nienaturalnej intensywności, co wzbudziło we mnie zawodową czujność. Zerknąłem po raz drugi na zegarek. Wystarczy, niech pan pokaże. Spojrzałem na termometr i gwizdnąłem. O, ho, co tam, doktorze? Prawie 104 stopnie. Nadaje się pan do szpitalnego łóżka. I to zaraz. Proszę zdjąć koszulę i położyć się na kozetce. Zbadałem go dokładnie. Co mi jest? Przeziębienie. Odetchnął z ulgą. Głupstwo. Nie zupełnie. Podejrzewam początki zapalenia płuc. Musi pan mieć niezwykle silny organizm, jeśli przy takiej gorączce zdołał do mnie przyjść. Proszę się ubrać. Daleko pan mieszka? Wymienił ulicę i numer domu. Siadłem za biurkiem i zająłem się wypisywaniem bardzo długiej recepty. Niektóre leki są gotowe, zauważyłem. Na inne trzeba poczekać. Aż tyle ich jest? Jęknął. Uśmiechnąłem się. Pacjenci oceniają chorobę ilością lekarstw, jakie mają stosować. Nie jest tak źle, pocieszyłem go. Mieszka pan sam? Z bratem i bratową. Czemu pan pyta, doktorze? Konieczna jest stała opieka. Zostanie pan przykuty, jak to się mówi, do łóżka na wiele dni, nie wolno wstawać. Więc albo opieka domowa, albo szpital. Szpital? Nie potrzeba. Jak to długo potrwa? Już powiedziałem, wiele dni. Szybkie wyzdrowienie zależy od 3 czynników. Od właściwej diagnozy lekarza, od właściwych leków i właściwego postępowania chorego. 2 pierwsze warunki spełniłem, jak mogłem najlepiej, teraz kolej na pana. Bardzo mi zależy na szybkim wyzdrowieniu. Każdemu zależy, wtrąciłem. Za miesiąc, najdalej za 1,5 powinienem ruszyć w daleką drogę. Niczego panu nie gwarantuję. Ostrzegam, zbyt szybkie opuszczenie łóżka spowoduje nawrót choroby. Jeśli to przytrafi się panu w drodze, sprawa będzie poważna, nawet bardzo. Rozumiem, mruknął, że też. Ale co tam, wyzdrowieję, doktorze, bo muszę. Z wiosną ruszam. Nie usiedziałbym w mieście ani godziny dłużej. Jedzie pan na odpoczynek? To są interesy handlowe. Harcmistrz. Ostrzegłem, reszta zależy od chorego. Idziemy, zakomenderowałem. Pan również wychodzi? Do pacjenta? Nie, przespaceruję się kawałek, a przy okazji odprowadzę pana. I mimo jego sprzeciwów nie ustąpiłem. Kiedy wychodziliśmy na ulicę, kazałem mu podnieść kołnierz płaszcza. Był mróz, ostatnie podrygi zimy przed nadchodzącą wiosną 1887 roku. Żachnął się twierdząc, że nie z takimi mrozami dawał sobie radę, ale posłuchał. A teraz, powiedziałem, proszę oddać moją receptę. Po co? O, tam jest apteka. Załatwię sprawę szybciej niż pan. Proszę zmykać do domu i kłaść się. Za małe pół godzinki przyniosę lekarstwa. Zaprotestował. Oświadczył, że on również wejdzie do apteki, bo nie może się zgodzić, aby lekarz odgrywał rolę posłańca. Zirytował mnie, więc odparłem nieco złośliwie. Niech się pan nie martwi, za tę usługę nie będę liczył. I zaraz dodałem, jeśli pan nie zastosuje się do moich poleceń, nic nie wyjdzie z zaplanowanej podróży. Ręczę za to, mruknął, przepraszam i powędrował dalej. Sprawę w aptece załatwiłem w pół godziny, a w kilkanaście minut, bo droga była krótka, znalazłem się na miejscu. Sprawdziłem numer domu, zgadza się, ale recepta z wypisanym nazwiskiem pacjenta została w aptece. Zawahałem się. Jakże, u licha, się nazywał? Chyba na literę, o. Przez słabo oświetloną bramę. Był już wieczór, wszedłem na klatkę schodową. topowy.com. Najlepsze audiobooki. Tam było nieco widniej. Zatrzymałem się przed drzwiami na parterze. Zerknąłem na metalową plakietkę. Nazwisko wydało mi się zupełnie obce. Ruszyłem wyżej. Na pierwszym piętrze odczytałem Elizabeth i Francis Norton, a obok Ed Norton. Norton, powiedziałem półgłosem. Oczywiście, że Norton. Jakie tam, o. Pociągnąłem za gałkę dzwonka. Otworzono. Na progu stanął mężczyzna, który nieco przypominał mego pacjenta. Pan doktor? Zapytał. Przytaknąłem. Proszę bardzo. W małym korytarzyku pomógł mi zdjąć palto, a później poprowadził do obszernego pokoju, spełniającego zapewne, sądząc po umeblowaniu, rolę salonu. Jak tam mój chory? Proszę spocząć. Ned już jest w łóżku. Powiedział, że do tej pory nie spotkał jeszcze tak energicznego lekarza. To prawda, bo Ned nigdy dotąd się nie leczył. Bardzo silny organizm, zauważyłem, jednak tym razem uległ.
Czy to coś niebezpiecznego? Każda choroba stanowi niebezpieczeństwo. Pański brat, chyba się nie mylę, musi leżeć i zażywać lekarstwa, które zapisałem. A przede wszystkim niech się uzbroi w cierpliwość. Za 2-3 dni, zobaczymy. Można do niego zajrzeć? Gospodarz nie zdążył odpowiedzieć, gdy w głębi salonu uchyliły się drzwi. Elsie, to pan doktor. Moja żona. Uścisnąłem dłoń szczupłej blondynki. Ed już pytał o pana. Powiedziała miękkim głosem. Jest trochę zdenerwowany. To normalne przy takiej temperaturze. Prawie 104 stopnie. Czy pani jest cały czas w domu? Chory potrzebuje opieki, powinien leżeć, póki gorączka nie spadnie. Wyjąłem z kieszeni butelki, proszki i pudełka. To dla niego, rzekłem. Trzeba przypilnować, aby zażywał systematycznie. Wyjąłem notes, wyrwałem kartkę i z pedantyczną dokładnością wypisałem godziny i nazwy specyfików. Rozumiem. Poszliśmy do Eda. Od razu zauważyłem, że stan jego musiał się pogorszyć. Niezdrowe wypieki na policzkach nabrały jeszcze intensywniejszej barwy. Oddychał nierówno, a uśmiech, którym mnie powitał, wypadł bardzo blado. Dlatego rozmowę ograniczyłem do kilku słów. Zostawiłem swój adres, obiecałem wpaść następnego dnia i pożegnałem się, mimo że gospodarze chcieli mnie zatrzymać na wieczornym posiłku. Nazajutrz nie otrzymałem żadnego alarmującego sygnału, więc dopiero wieczorem odwiedziłem Eda Nortona. Czuł się lepiej, temperatura spadła o kilka kresek, ale wraz z tym pożądanym zjawiskiem nastąpiło nieuchronne w takich wypadkach osłabienie organizmu. Przepisałem środek na wzmocnienie serca i znowu podziękowałem za propozycję wspólnego spędzenia wieczoru. Przez kilka kolejnych dni byłem stałym gościem Nortonów. Później moje wizyty stały się już niepotrzebne. Pacjent wracał do zdrowia. Po miesiącu nastąpił okres rekonwalescencji. Zaczął się kwiecień i znikły ślady zimy. Któregoś dnia oświadczyłem, że przychodzę po raz ostatni. Zaleciłem spacery po mieszkaniu i odwiedzenie mnie, gdy poczuję się na siłach. Powinienem już szykować się do drogi, zauważył. Co pan o tym sądzi, doktorze? Odradzam. Nie wcześniej jak za jakieś 2 tygodnie. Chyba to panu nie zrobi różnicy? Ależ doktorze, ja się umówiłem. To proszę uprzedzić, kogo trzeba, że się pan spóźni. Ba, to zbyt skomplikowana sprawa. Mam pisać do meskalerów? Do kogo? Zdumiałem się. No, do meskalerów. To taki odłam plemienia Apaczów, mają rezerwaty w Nowym Meksyku. Siadłem z powrotem przy łóżku. Co pana łączy z meskalerami? Zapytałem. Jestem wędrownym handlarzem. Prowadzę z bratem małe przedsiębiorstwo. Zauważył pan nasz sklep na dole? Przyznałem, że nie zauważyłem. To jest magazyn konfekcji męskiej, ale poświęcony przede wszystkim ekwipunkowi wycieczkowemu. Klient znajdzie u nas wszystko, począwszy od specjalnego obuwia i ubrań, skończywszy na walizach, plecakach, siodłach i nawet namiotach. A broń? Mamy i to, w najlepszym gatunku. Interes się rozwija? Nie narzekamy. Na dobrą sprawę mógłbym już zaniechać wędrownego handlu. Jeśli go nadal prowadzę, to tylko w najdogodniejszych porach roku i raczej z przyzwyczajenia niż potrzeby. Dziwi to pana, doktorze? Wcale, odparłem szczerze. Sam przecież od lat brałem udział w dalekich wyprawach i wiedziałem, jak trudno zerwać z tym zwyczajem. A co pan sprzedaje? Artykuły ze swego sklepu? Potrząsnął przecząco głową. One są dobre dla bladych twarzy, ja handluję z czerwonymi. Tam potrzeby są nieco inne. Handel wymienny? Zgadł pan. Przeważnie za skórki. Dlatego w drogę wyruszam wiosną, nie jesienią. Rozumiem. Tylko futra zwierząt upolowanych zimą są pełnowartościowe. Widzę, że orientuje się pan. Różni u mnie się leczą, niekiedy autentyczni traperzy. To ciekawi ludzie, zauważył. A co pan sprzedaje Indianom? Jeżeli moje pytanie nie jest zbyt niedyskretne. Cóż znowu, wożę świecidełka, ozdoby, noże, derki. Zawahał się. Czyżby dostarczał również broń palną? Ale nie miałem zamiaru ciągnąć go za język. Podniosłem się z krzesła. Niech pan wpadnie do mnie, porozmawiamy dłużej. Bardzo mnie zainteresowały pańskie wyprawy. To nie był grzecznościowy zwrot. Rzeczywiście, zainteresowałem się wędrownym handlarzem, a powód tego zainteresowania był dość istotny. Jak już wspomniałem, Carol Gordon, mój były pacjent, od lat towarzyszył mi podczas wiosennych wypraw w góry, prerie i lasy Dalekiego Zachodu. Te coroczne ucieczki z dusznego miasta stały się moim przyzwyczajeniem, którego nie potrafiłbym się wyrzec. Każdej zimy Karol wyprawiał się na północ, już bez mnie. Stamtąd wiosną powracał ze stosami cennych futer i zawsze znalazł czas, by wpaść do mnie, do Milwaukee. Ale w tym roku wcale nie z początkiem wiosny, lecz jeszcze przed wizytą Nortona zjawił się w moim mieszkaniu. Zaniepokoiłem się, czy nie zdarzyło mu się co złego, lecz Karol był cały, zdrowy i w znakomitym usposobieniu. Cóż za niespodzianka, wykrzyknąłem na jego widok. Ba, odparł ściskając moją dłoń z siłą żelaznych kleszczy. Ba, powtórzył.
w mojej niespodziance tkwi jeszcze druga niespodzianka. Pamiętasz Rainy Valley? Oczywiście. Wyobraź sobie, że otrzymałem wiadomość od Adamsa. To ten szeryf z Rainy? Ten sam. Wbrew temu, co nam obiecywał, pamiętasz? Wcale nie zrzekł się godności szeryfa. No, ale skąd ta wiadomość? Byłeś w Arizonie? Nie w Arizonie, jak zwykle, na północy. I tam odnalazł cię Adams? To dłuższa historia, pozwól, że nieco odsapnę. Przepraszam, ale sam mnie sprowokowałeś do pytań. Rozgość się, zaraz powiem Katarzynie. Takie imię nosiła moja gospodyni, nieokreślonego wieku rudowłosa Irlandka. Karol otrzymał wszystko, co potrzeba gościowi wracającemu z dalekiej drogi. Na koniec siedliśmy za stołem i wówczas dowiedziałem się o przyczynie tak wczesnego powrotu mego przyjaciela. Początek tej relacji brzmiał zupełnie nieprawdopodobnie. Oto wiadomość od Adamsa dosięgła przypadkowo Karola, gdy bawił w Fort Benton, w Montanie, na pograniczu kanadyjskim. Ten Adams jest chyba jasnowidzem? Mruknąłem. Z dalszego opowiadania wynikło, że Adams, nie wiedząc, gdzie go szukać, wysłał pismo do Waszyngtonu na adres Rady do Spraw Indian. Dlaczego właśnie tam? Dlatego, że Karol w roku 1883 bawił na terenie Arizony jako wysłannik Rady celem zaspokojenia słusznych żądań plemienia Nawajów. Któryś z urzędników Rady wyniuchał, że poszukiwany przez Adamsa człowiek spędza zimy na polowaniach bądź w północnej Montanie, bądź nawet w kanadyjskiej prowincji Alberta. Ten sam przemyślny urzędnik polecił iluś tam szeryfom pogranicznych miasteczek, by odszukali trapera. Coś w rodzaju listu gończego, zauważyłem. Prawie. Mogło bowiem się zdarzyć, że któryś z mniej rozgarniętych przedstawicieli władzy zamknąłby mnie w szeryfowskim więzieniu do wyjaśnienia sprawy. Jednakże Karol miał ten przysłowiowy łód szczęścia. Odwiedził Fort Benton, gdzie szeryfem był jego serdeczny przyjaciel, Vincent Irwin, znający z opowiadań historię arizońskiej eskapady Karola. Przekazał mu wiadomość z Waszyngtonu. Karol przerwał polowanie, spakował manatki i przyjechał do mnie. Dziwna historia i jakoś mi się nie podoba. Czego chce Adams? Wiem tyle, co i ty. Sądzę jednak, że jeżeli mnie wzywa Rada, nie chodzi tu o prywatną sprawę Adamsa. Bardzo mi się to nie podoba, stwierdziłem. Pewnie znowu mają jakieś kłopoty z Indianami. Czy musisz jechać do Waszyngtonu? A jak ty byś postąpił na moim miejscu? Wzruszyłem ramionami. Ano widzisz, więc nie miej do mnie pretensji. Jeśli skończyłeś jeść, przejdziemy do gabinetu. I ja mam niespodziankę, ale chyba przyjemniejszą od twojej. No, to chodźmy, ginę z ciekawości. Nie kpij. Gdy zagłębił się w fotelu naprzeciw bierwion płonących w kominku, sięgnąłem do szuflady biurka. Masz. Co to? Po prostu, list. Od kogo? Czytaj. Przebiegł szybko oczami pierwsze linijki pisma i spojrzał na mnie. Kto by pomyślał? Gonzales przypomniał sobie o nas. To my zapomnieliśmy o nim. Aż wstyd. Harcmistrz. Mieliśmy szczery zamiar odwiedzić go. Ale nic z tego zamiaru nie wyszło. Czytaj dalej. Zaszeleściły kartki. Jest nieco rozżalony. Zauważył po chwili. Cóż w tym dziwnego? Co on tu pisze? Ach, że ma zaszczyt przypomnieć o swym zaproszeniu. Cóż za pompatyczny styl. Złożył kartkę i wsunął ją do koperty. I co ty na to? Zastanówmy się. Gonzales mieszka w Meksyku. Tylko tyle zapamiętałeś? I jeszcze coś więcej, że najkrótsza droga do majątku Gonzalesa prowadzi przez El Paso nad Rio Grande. Piekielnie daleko. Posiadasz nadzwyczajne wiadomości, burknąłem. Lepiej powiedz szczerze, że nie chcesz jechać. Bo to nie takie proste. Dotrzeć do El Paso to nie sztuka, ale co dalej? W którym kierunku? Nie mam pojęcia, gdzie leży hacienda Gonzalesa. To ja ci powiem? Tak, zdumiewasz mnie. Hacienda Gonzalesa leży na końcu języka, mój drogi. No, proszę, a niby w jakim to języku chcesz dopytywać się o Gonzalesa? W hiszpańskim. Wytrzeszczył na mnie oczy w komicznym zdumieniu. To chyba zabierzemy z sobą tłumacza? Ja będę tłumaczem. Podskoczył na fotelu. Ty, od kilku miesięcy pilnie studiuję hiszpański. Poddaję się, wykrzyknął. Ja nie, jesteś zdumiewający. Dziękuję za uznanie. Jedziemy? A Waszyngton? Do licha z Waszyngtonem. Nie wytrzymałem. Zresztą, przecież wrócisz po kilku dniach. A jeśli Adams potrzebuje pomocy? Czy niepokoiłby Radę, gdyby sprawa nie była poważna? To znaczy, że zamierzasz udać się do Rainy Valley? Nie wiem, o niczym z góry nie przesądzam. Pięknie, więc wędruj do swego Waszyngtonu i wracaj jak najszybciej, a przede wszystkim nie daj się wplątać w żadną kabałę. Co u licha? Czy nie ma innych? Przyrzekł mi, pół żartem, pół serio, że zastosuje się do mej rady i że zrobi wszystko, co będzie mógł, aby nie odkładać raz jeszcze wizyty u Gonzalesa. Nie bardzo mu wierzyłem, więc wymogłem, że podpisał się na liście do meksykańskiego haciendera, w którym zapowiedziałem nasz przyjazd. W terminie zresztą dość nieokreślonym, w każdym razie jeszcze przed nadejściem jesieni. Ten list zaraz wyślę, ostrzegłem, pamiętaj. Później przegadaliśmy cały wieczór,
Wracając wspomnieniami właśnie do arizońskich czasów, kiedy to i szeryf Jerzy Adams z Rainy Valley i Pedro González stali się naszymi przyjaciółmi. Następnego dnia Karol wyjechał, ja wysłałem list i ze zdwojoną energią wziąłem się do nauki hiszpańskiego. Chciałem opanować znajomość tego języka, aby nie uchodzić za niemowę po przekroczeniu granicy Meksyku. González biegle władał angielskim, więc później już żadnych kłopotów nie będzie. Z kolei nabyłem dokładną mapę meksykańskiego pogranicza i odnalazłem na niej, ku mej radości, małą rzekę o nazwie Concos, wpadającą do Rio Grande. Ku niej mieliśmy wędrować przekroczywszy granicę, a potem z biegiem Concos aż do ujścia strumienia, który miał nas doprowadzić prosto ku hacjendzie Meksykanina. Przed 2 laty González kupił nową posiadłość. Pisał o tym w swym liście, równocześnie przestrzegając przed wszelkimi próbami obrania innego kierunku, można łatwo zabłądzić. Niecierpliwie czekałem na powrót mego przyjaciela. Zjawił się u progu moich drzwi dopiero po tygodniu. Starałem się odczytać z jego twarzy, z jakimi nowinami wraca, dobrymi czy złymi, ale niczego nie odgadłem. Gojatle, uzbrój się w cierpliwość. Janie, historia będzie dość długa. Zaczynaj, milczę jak głaz. A więc, wszystko ma swój początek w działalności pewnego Indianina o imieniu Gojatle, co tłumaczy się, ten, który ziewa. Jakiś dobroduszny jegomość, wtrąciłem. Tak można by sądzić, ale pozory mylą, a szkoda. Bo to był bardzo energiczny człowiek i znakomity wódz. Na nieszczęście, swoją energię skierował w niezbyt właściwym kierunku. Czy pamiętasz, Janie, wiadomości o rebelii w Arizonie, bodajże w marcu ubiegłego roku? Bawiliśmy wówczas w Montanie. W Montanie byliśmy późną wiosną, sprostowałem. Mniejsza z tym. Przypomnę ci, z rezerwatu San Carlos uciekło wtedy około 40 Indian. Później był napad na dyliżans jadący z Fortu Davisa do Fortu Quitman. Pamiętasz? Tak, oczywiście. Krzyknąłem. Geronimo. Otóż to właśnie. Dla nas. Geronimo, dla nich, Gojatle. Co pisały wtedy gazety? Geronimo był wodzem Apachów, odłamu Chiricahua, jednego z najbardziej bitnych plemion indyjskich. Co prawda Geronimo podawał się za Apacha Mimbreño, przewodził jednak grupie Chiricahów zresztą, nie ma to znaczenia. Napad na dyliżans, o czym przypomniał mi Karol, nie mógł przynieść chwały żadnemu wojownikowi, był bowiem atakiem na bezbronnych podróżnych. Jak to odkryto? Oto pamiętnego dnia dyliżans ciągniony przez spłoszone konie wpadł na plac Fortu Quitman w Arizonie. Z niemałym trudem udało się go zatrzymać. Żołnierze ujrzeli obraz okropny. Woźnica, przeszyty na wylot strzałą, leżał na koźle. 2 ludzi przywiązanych do kół pojazdu nie dawało znaku życia. Wewnątrz dyliżansu spoczywały martwe ciała pasażerów, przygwożdżone pękami strzał do oparć ławek. Tyle wiedziałem o tej tragicznej historii. I cóż z tym Geronimo? Zapytałem. Słyszałem, że go schwytano. Tak, w sierpniu 1886 roku jego oddział otoczyło wojsko w dolinie rzeki Bawisp. Geronimo poddał się i wraz z towarzyszami przewieziony został na Florydę, a stamtąd do Alabamy, gdzie go dobrze pilnowano. To znaczy, że sprawa została ostatecznie zakończona. Otóż nie. Dla lepszej orientacji warto chyba, abyś dziejów Geronimo wysłuchał od początku. Jak myślisz, bo nie chciałbym cię zanudzić? Cóż znowu, opowiadaj. Dowiedziałem się w Waszyngtonie wielu nieznanych mi szczegółów. Na przykład, że Geronimo urodził się w pobliżu źródeł Gila, na terenie dzisiejszego Nowego Meksyku, podobno w roku 1829. Mówię, podobno, ponieważ Indianie nie przywiązują większej wagi do dat swego urodzenia. W kilkanaście lat później na wioskę, w której mieszkał Geronimo, a była to wioska Mimbreñów, napadły oddziały meksykańskiego generała Carrasco i wymordowały całą prawie ludność. Geronimo ocalał, ponieważ bawił poza domem. Gdy wrócił, znalazł wśród zabitych zwłoki swojej matki, żony i 3 dzieci. Przepraszam, Karolu, wtrąciłem się, co robił generał meksykański na terenie Stanów. Zaraz cię zawstydzę. Zapomniałeś, że Nowy Meksyk i Arizona należały wówczas do Meksyku. Słusznie. I co dalej? Podobno rzeź Mimbreñów wytyczyła późniejszą ścieżkę życiową Geronima. Tak on sam twierdzi i chyba nie ma powodów w to wątpić. Najwyższy wódz Mimbreñów po tej rzezi wykopał topór wojenny, a Geronimo stał się jego prawą ręką, pośrednicząc w zjednaniu dla wspólnej walki przeciw Meksykanom odłamów Apachów, Chiricahua i Nedni. Kiedy w roku 1845 Nowy Meksyk został przyłączony do Stanów, Geronimo wielokrotnie przekraczał granice i w okresie 1858 do 1873 zorganizował aż 30 zbrojnych wypadów na Meksyk. W jednym z nich zdobył jakieś miasteczko, a wszystkich mieszkańców wymordował. Został schwytany w roku 1876 przez pewnego Indianina pozostającego na rządowej służbie.
Jednakże wkrótce odzyskał wolność. Wówczas udał się do Meksyku, gdzie zebrał wokół siebie sporą grupkę wojowników. Z tą grupką wędrował po tej i po tamtej stronie granicy i prawdopodobnie jego to dziełem stał się napad w kanionie Thompsona, w Arizonie, na karetę, w której odbywał podróż sędzia McComas z żoną i dzieckiem. Dorośli zostali zamordowani, dziecko, syn, uprowadzone. Po tym napadzie Geronimo wycofał się do Meksyku. Pogoń za nim prowadził generał Crook, dopadł go w górach Sierra Madre. Nie widząc szans obrony, Geronimo zgodził się zamieszkać w rezerwacie. Ale już po kilku tygodniach z 30 wojownikami i prawie 100 kobiet i dzieci uciekł w góry. Jakoby przyczyną ucieczki miał być obowiązujący w rezerwacie zakaz picia piwa. Zorganizowano pościg. Dopiero zimą 1886 roku Geronimo znów został schwytany i umieszczony na terenach rezerwatu San Carlos. Któregoś dnia zawitał do tego rezerwatu jakiś wędrowny handlarz i sprzedał Indianom sporą ilość wody ognistej. Pod wpływem alkoholu grupa 20 wojowników i 13 kobiet z 6 dzieci wymknęła się pod wodzą Geronimo z rezerwatu. W kilka tygodni później dokonano napadu na dyliżans jadący do fortu Quitman. Jak pamiętasz, głośno o tym było we wszystkich gazetach. Ale to nie koniec. Nieco później Geronimo dokonał napadu na farmę leżącą w dolinie Santa Cruz. Zabito kowbojów, poddano torturom żonę rolnika, porwano i uprowadzono córkę. Farmer dostał pomieszania zmysłów. To wydarzyło się w kwietniu ubiegłego roku. Przez 3 miesiące trwała pogoń za Geronimo, który przedostał się na ziemię Meksyku. Według danych władz amerykańskich w okresie 3 miesięcy wojownicy Geronimo zabili 600 osób. O zakończeniu tego dramatu już wiesz. Geronimo ma dzisiaj 58 lat i czuje się w pełni sił. Myślę, Janie, że to wyjątkowy okrutnik, któremu równych nie zapisała historia indyjskich narodów. Ale też przyczyną był napad białych. Nie ulega wątpliwości. Czyżby znowu wymknął się na swobodę? Nie. Więc o co chodzi Adamsowi? O to, że jakaś drobna grupka Indian, najprawdopodobniej dawnych towarzyszy Geronimo, buszuje gdzieś w okolicy Rainy Valley. Adams dowiedział się, że jej wysłannicy próbowali skłonić Nawajów, by przyłączyli się do tej zbrojnej bandy. Trudno więc się szeryfowi dziwić, że podniósł alarm. Pięknie, ale dlaczego zwrócił się właśnie do ciebie? Uznał, że to najlepszy sposób zapobieżenia rebelii. Adams wie, że mamy przyjaciół wśród Nawajów i dlatego prosi, abym pogadał z nawajskimi wodzami. Rada do spraw Indian popiera tę prośbę. Popiera, powtórzyłem z przekąsem. Pewnie, nie potrzebują nawet palcem ruszyć ani podejmować żadnej decyzji. Ale nie bardzo wierzę, aby Nawajowie skłonni byli do rebelii. Myślnik. Co tu znaczy wiara lub niewiara? Czy pamiętasz, jak przed 4 laty o mało nie doszło do powstania? Wcale nie zapomniałem, ale tamto było aktem samoobrony. Byle pretekst może stać się podstawą rzekomej samoobrony. Zresztą tu, w Milwaukee, nie rozstrzygniemy tej sprawy. Muszę odwiedzić Rainy Valley. To znaczy, powiedziałem w rozdrażnieniu, że zaproszenie Gonzalesa wrzucimy do śmieci, a twój podpis pod listem przyjmującym zaproszenie będzie tyle wart, co kartka papieru, na której go złożyłeś. Niepotrzebnie unosisz się, Janie. Pojedziemy do Meksyku, ale żeby nam starczyło czasu na tę eskapadę, muszę jak najszybciej ruszać na spotkanie z Adamsem. Konno? Nie. Z 3 powodów. Pierwszy. Pogoda nie sprzyja takiej wycieczce. Drugi. Jazda konna zajęłaby zbyt wiele czasu. Trzeci. Nasze konie znajdują się w Fort Benton. Sprowadzać je to zwłoka czasu, a nabywać nowego wierzchowca nie ma sensu. Skorzystam więc z kolejowego wagonu i sądzę, że Adams wynajdzie mi odpowiedniego kłusaka. W tym miejscu warto wyjaśnić, że przed rokiem bawiliśmy, Karol i ja, w Montanie, gdzie właściciel pewnej farmy hodowlanej ofiarował nam 2 przepiękne rumaki karej maści. Wracając z Montany do Milwaukee zostawiliśmy oba zwierzęta u wspólnego przyjaciela, szeryfa w Fort Benton. Karolowi podczas zimowych polowań koń nie był potrzebny, mnie również. Cóż bym z nim począł w mieście, zimą? Tak więc decyzja Karola wybrania komunikacji kolejowej była słuszna, ale nie przywróciła mi dobrego humoru. Nie wiem, powiedziałem, czy tak szybko uwiniesz się, żeby na czas wrócić do Milwaukee. A po co do Milwaukee? Przecież będę znacznie bliżej El Paso. Po prostu dojedziesz do mnie w określonym terminie. Umówimy się. Pamiętam taką umowę. Przerwałem, w Arizonie. Czekałem na ciebie, Karolu, w Rainy Valley przez cały dzień i gdyby nie przypadkowo spotkany znajomek, zmarłbym chyba z pragnienia i głodu o krok od salonu. Jeszcze o tym pamiętasz? Doprawdy, nie moja to wina, że cię wówczas tak doszczętnie ograbiono. Ani moja. Spojrzeliśmy na siebie dość groźnie i jednocześnie wybuchnęliśmy śmiechem. Jakiż sens wypominać sprawy sprzed 4 lat? Więc dobrze, Karolu, odparłem udobruchany, spotkamy się w El Paso. Tylko oznacz termin. Poczekaj,
Zamyślił się. Ogarnęły mnie wątpliwości. Z Milwaukee do El Paso to piekielny kawał drogi. Czy aby dasz sobie radę? Podobny szmat drogi już kiedyś przebyłem, odparłem, mając na myśli podróż z Milwaukee do Rainy Valley. Ale też spotkała cię niemiła przygoda. Myślę, że powinieneś przynajmniej część drogi do El Paso przebyć koleją. Z końmi? Nie, to zbyt kłopotliwe. Niech sobie nasze rumaki odpoczywają w Fort Benton. Znajdziemy inne w Nowym Meksyku. Jedź koleją, to nie tylko bezpieczniej, ale wypadnie szybciej. Ten ostatni argument trafił mi do przekonania i nie spierałem się dłużej. W 2 dni później Karol odjechał. Oto właśnie dlaczego zainteresowałem się moim pacjentem bardziej, niż tego wymagał mój lekarski obowiązek. Przecież wędrowny handlarz chciał odwiedzić siedzibę Apachów Mescalerów w Nowym Meksyku, a więc udawał się w drogę, którą i ja musiałem przebyć, aby dotrzeć do El Paso. Jeden rzut oka na mapę wystarczył. Jakże wielkim dla mnie udogodnieniem byłoby przyłączenie się do Nortona. Długo rozmyślałem nad formą, w jakiej należy zwrócić się z taką propozycją. Nie chciałem stwarzać sytuacji, w której moja prośba zostałaby uwzględniona jedynie z wdzięczności za szybkie wyleczenie, a w istocie z ukrytą niechęcią i obawą przed kłopotami, jakich mógł przysporzyć niezaprawiony do dalekich wędrówek lekarz. Ed Norton musiał mnie przecież uważać za zasiedziałego mieszczucha, nieobeznanego z trudnościami piętrzącymi się na drodze wiodącej przez ziemię Dzikiego Zachodu. Co prawda, mogłem rozwiać takie obawy, ujawniając swe podróże odbyte z Karolem Gordonem. Ale czy Norton nie uznałby mego oświadczenia za zwykłe samochwalstwo? I udając, że mnie wierzy, jeszcze bardziej przerazić się skutków nieproszonego towarzystwa? Więc, po namyśle, zdecydowałem się nie ujawniać swojej, preriowej, przeszłości. Jeśli mi handlarz odmówi, nie będę go więcej nudził i udam się w drogę sam. Przy kolejnej wizycie złożonej memu pacjentowi, był już rekonwalescentem, ale jeszcze przesiadywał w domu. Zgodnie z moim zaleceniem, nawiązałem do naszej poprzedniej rozmowy o handlowych podróżach i wreszcie, aby przedłużyć czas pogawędki, przyjąłem zaproszenie pani Elizabeth Norton na wieczorny posiłek. Wkrótce zjawił się brat Nortona, jak się zaraz okazało, również uczestnik szeregu handlowych eskapad. Obecnie nie opuszczał już Milwaukee, pilnował sklepu. Rozmawialiśmy o tym i o owym, a ja starałem się podtrzymywać temat związany z dalekimi wędrówkami. Słyszał pan, doktorze, zagadnął Francis Norton, o białych Indianach? Chyba metysach? Nie, o białoskórych. Uśmiechnąłem się, sądząc, że to żart. Naprawdę, doktorze, opowiadał mi pewien traper w północnej Dakocie, że jeszcze w okresie poprzedzającym wojnę z południem jakiś oddział Komanczów napadł na osiedle pograniczne. Został odparty, ale zanim odstąpił, Indianie wtargnęli do wnętrza któregoś z domostw i porwali kilkuletniego chłopca. Zabrano go do wsi czerwonoskórych, gdzie rósł pod opieką przybranej matki i przybranego ojca, którzy stracili własne dziecko podczas napadu bladych twarzy. Po kilkunastu latach, gdy chłopak wyrósł na młodzieńca, w jakiejś potyczce z oddziałem wojska dostał się do niewoli. Uwagę zwróciła jego jasna cera i rysy twarzy. Poczęto badać, w jaki sposób trafił do Komanczów. Nie pamiętał, był przekonany, że jest urodzonym Indianinem, ale szczęśliwym trafem odnaleziono jego prawdziwą rodzinę. Ojca, matkę i 2 braci. To była sensacja na całą okolicę. Zjeżdżali się sąsiedzi, gratulowali szczęśliwego powrotu i współczuli jeńcowi czerwonoskórych. I cóż pan powie, doktorze? Po roku chłopiec uciekł. Ktoś opowiadał, że widział go, jak wędrował ku siedzibom Komanczów. Zadziwiająca historia, zauważyłem, ale to chyba rzadki przypadek. Podobno ongiś takie przypadki trafiały się często, a białym Indianom wcale nieźle się powodziło. Niektórzy doszli nawet do godności wodza. Coś jak z Samuelem Houston. Przypomniałem sobie nagle. Jako mały chłopiec uciekł z rodzicielskiego domu i zawędrował na tereny plemienia Cherokezów. Był bardzo gościnnie przyjęty. Dorósłszy lat męskich, został wybrany wodzem i parokrotnie kierował wyprawami przeciw bladym twarzom. Po kilku latach wrócił do cywilizacji i sprawował przez pewien czas funkcję gubernatora stanu Tennessee. Porozmawialiśmy jeszcze o miejskich wydarzeniach, po czym pożegnałem się. Nie mogłem się zdobyć na wystąpienie ze swoją propozycją. W następnym tygodniu nie odwiedziłem Nortonów. Zdrowie Eda Nortona nie wymagało już ani leków, ani lekarza. Jednak myśl o czekającej mnie samotnej wędrówce nie dawała mi spokoju. W końcu zdecydowałem się na jeszcze jedną wizytę. Jednak tego samego dnia pod wieczór zjawił się u mnie Ed Norton. Jestem zdrów i czuję się jak ryba w wodzie, oświadczył. Przyszedłem nie na badanie, lecz żeby podziękować. Nie ma o czym mówić, zaprotestowałem. Owszem, jest o czym. Nie cierpię bezczynności, a tylko panu, doktorze, zawdzięczam, że dłużej nie potrzebuję leżeć. Więc niech pan jeszcze uważa. Pogoda fatalna i lepiej siedzieć w domu. Machnął ręką i począł opowiadać o przygotowaniach do drogi. Czasu nie zostało wiele, stwierdził,
a nie lubię się spieszyć. Najczęściej wtedy zapominam o przedmiotach, które są drobiazgami, ale których brak później bardzo się odczuwa. Kiedy pan wyrusza? Sądzę, że w maju. Do Nowego Meksyku? Właśnie tam. Wybrałbym się z panem, powiedziałem nagle. Wybałuszył oczy i zakaszlał się. Podejrzewam, że w ten sposób chciał ukryć wybuch trochę niegrzecznej wesołości. No, pewnie, jakże inaczej zareagować na propozycję zasiedziałego mieszczucha, nie mającego pojęcia o trudach dalekiej wędrówki? Potem zauważył, że do Nowego Meksyku to, szmat drogi i że drogę tę, co najmniej w połowie, należy przebyć na końskim grzbiecie, jako że linie kolejowe jeszcze nie wszędzie docierają. Jeżdżę konno, stwierdziłem, skrzywił się zabawnie, czułem, że traktuje moją propozycję jako szczyt idiotyzmu i nie wie, jak mi ją wyperswadować. Jeździ pan zapewne, doktorze, na wycieczki za miasto, ale moja wyprawa trwa wiele dni. Proszę wierzyć, porządnie bolą kości po paru dniach spędzonych w siodle. Dokąd pan zamierza dojechać? Do El Paso. Do El Paso. Jęknął. Czy pan sobie zdaje sprawę, doktorze, z trudów tak dalekiej drogi? Proponuję raczej skorzystać z kolei, a ostatni odcinek drogi przebyć w dyliżansie. Tam, na południu, jeszcze kursują dyliżanse. Nie najlepsza to forma podróży, ale bezpieczniejsza od jazdy na końskim grzbiecie. Trochę się pan pomylił, odparłem. Nie odbywam przejażdżek konnych za miasto. Więc jeździ pan tylko po ulicach? Nie, nawet nie mam konia w Milwaukee. Och, to jeszcze gorzej. Odwiedza pan pewno znajomych, którzy utrzymują stajnię. Jeszcze raz odradzam, szczerze odradzam. Znowu pan się myli. Mimo że nie mam tu konia ani przyjaciół posiadających wierzchowce, potrafię spędzić na siodle cały dzień, od świtu do zmroku. Zaraz pożałowałem tych słów, zabrzmiały jak samochwalstwo. Ale też Norton nieco mnie zdenerwował. Do licha, przecież na końskich nogach przebyłem już setki mil, a nocleg z siodłem pod głową nie stanowił dla mnie żadnego problemu. No tak, lecz skąd mógł o tym wiedzieć mój pacjent? To taki z pana chwat, doktorze? Zabrzmiało to nieco jak ironia, ale pohamowałem się. Nie będę się narzucał ani przysparzał panu kłopotów. Pojadę sam. Zdaje się, że sprawiłem mu ulgę tą decyzją. Od razu rozpromienił się. Tak będzie najlepiej, stwierdził skwapliwie. Podróż pociągiem pozwala na oglądanie krajobrazu z pozycji znacznie wygodniejszej niż na siodle końskim. No i bezpieczeństwo. Tamte strony to jeszcze dziki kraj. Nie wybieram się koleją. Jak to? Właśnie pojadę na siodle. Odparłem, bawiąc się przerażeniem, jakie odmalowało się na jego obliczu. Na koniu do El Paso? Właśnie do El Paso. Mam się tam spotkać z moim przyjacielem. To również lekarz? Nie, znakomity Westman i traper zarazem. Mój dawny pacjent. I to on panu tak poradził? Oczywiście. Odparłem, z trudem zachowując powagę. Osłupienie widoczne na twarzy Nortona mogło rozśmieszyć najbardziej ponurego człowieka. Doktorze, niech pan zaniecha tego zamiaru, który może z pana zrobić, pacjenta. Pokręciłem przecząco głową. Doktorze, tyle panu zawdzięczam. To, przepraszam, szalony pomysł. Niech się pan zastanowi. Nie mogę dopuścić, aby z mego powodu wpadł pan w tarapaty. Cóż znowu? Wykrzyknąłem. Pańska osoba nie ma tu nic do rzeczy. Moja podróż do El Paso została zdecydowana, zanim jeszcze pana poznałem. Ale czy przemyślana? W drodze spotka pan na pewno różnych ludzi. Czerwonoskórzy nie aniołki, ale najgorsi to biali, którzy się włóczą bez celu. Czy pan potrafi obchodzić się z bronią? Polowałem dość często, a z bronią krótką? Tamci potrafią walić z koltów i to bardzo celnie. Widziałem nie jeden raz. Mówiono mi o tym. Odparłem celowo niedbałym tonem. To prawda. Czy nie lepiej byłoby, aby ten pański przyjaciel przyjechał do pana? Rozśmiałem się. Niestety, to niemożliwe. Widzę, że się pan o mnie bardzo troszczy, ale proszę mi wierzyć, dam sobie radę. Moja odpowiedź, a przede wszystkim ton mego głosu znowu wprawiły Nortona w panikę. Nie będę dłużej nudził, ale bardzo proszę, zanim pan wyjedzie, przyjść do nas w najbliższych dniach. Bardzo proszę, przyjdę pojutrze. Pożegnał się szybko i odszedł, a ja wpadłem w bardzo wesoły nastrój. Poczułem bowiem, że jeszcze nieco uporu z mej strony i wówczas już nie ja, lecz sam Norton namawiać będzie do wspólnej wyprawy. Byłem w ostateczności zdecydowany na samotną podróż, ale o ileż łatwiej przebyć taką drogę w towarzystwie wędrownego handlarza, znającego szlak lepiej ode mnie. Zgodnie z obietnicą odwiedziłem Nortonów w umówionym terminie, spodziewając się dalszego ciągu rozmowy zaczętej w moim gabinecie. Zawiodłem się. Ani Ned, ani jego brat Francis, ani pani Elizabeth nie nawiązali do interesującego mnie tematu. Ja również nie poruszyłem go. Kiedy późnym wieczorem żegnałem się z gospodarzami Ned, jak gdyby sobie nagle przypomniał. Ach, doktorze, wyleciało mi to z głowy. W niedzielę, jeśli tylko pogoda dopisze, wybieramy się za miasto na konną przejażdżkę. Czy nie przyłączyłby się pan do nas?
Tak na cały dzień. Chętnie, ale nie mam wierzchowca. Głupstwo. Znajdzie się koń ze wszystkim, co trzeba do jazdy. To zaproszenie wyjaśniło przyczynę, z powodu której Ned już więcej nie usiłował straszyć okropnościami drogi do El Paso. Po prostu chciał mnie wypróbować. Taki mały spisek, którego cel natychmiast odgadłem. A z tego wynikało, że, zapewne po naradzeniu się z bratem, rozważał na nowo możliwość wspólnej podróży. Pomysł nieco naiwny, jakże bowiem jednodniowa wycieczka mogła stać się wystarczającym sprawdzianem moich umiejętności jeździeckich i wytrzymałości fizycznej. Ale, niech tam, w niedzielę wczesnym rankiem stawiłem się przed domem, a raczej przed sklepem braci Nortonów. Ujrzałem gotowe do drogi konie, które trzymał za uzdy jakiś chłopak. Zdziwiłem się, bo koni było aż 4. Czyżby ten chłopiec miał nam towarzyszyć? Okazało się jednak, że 4. jeźdźcem była pani Elizabeth. Próba mej sprawności nie wyglądała groźnie, skoro w niej uczestniczyć miała kobieta. Ruszyliśmy poprzez prawie jeszcze puste ulice. Najpierw stępa, później lekkim kłusem, aż zostały za nami ostatnie domki przedmieścia, a świeża zieleń podbiegła ku obu krańcom drogi. Pogoda była piękna, słońce zdążyło dźwignąć się nad horyzont, wiał rzeźwy wiatr. Drogą jechaliśmy nie więcej niż godzinkę. Francis Norton, posuwający się na czele naszej kawalkady, skręcił w wąską steczkę odbiegającą od gościńca i ruszył cwałem. Po długich zimowych miesiącach była to pierwsza moja wyprawa i wiedziałem, że jej konsekwencje na pewno w jakimś stopniu odczuję. Jeśli nie zaraz, to następnego dnia. Bałem się tylko, aby te drobne i przemijające szybko dolegliwości nie zostały zauważone przez Nortonów. Postanowiłem więc, cokolwiek się przytrafi, nadrabiać miną. Tymczasem gnaliśmy cwałem, a w tym cwale pani Elizabeth podążała zaraz za swym mężem. W pewnej chwili uderzyła konia cuglami, że zerwał się jak szczupak wyciągany z wody i natychmiast wyminęła naszego przewodnika w odległości nie większej od cala. Wiedziałem, któż o tym nie wie, że jazda na damskim siodle jest czymś znacznie trudniejszym niż na męskim, ponieważ nie można trzymać wierzchowca udami i kolanami, przez co łatwiej spaść, zwłaszcza przy skoku. Pani Elizabeth musiała być dobrą Amazonką, kto wie, czy nie najlepszym jeźdźcem z naszej 4. Tak więc pomyliłem się sądząc, że obecność kobiety ograniczy próbę mych jeździeckich umiejętności. Teraz znalazłem się w szeregu tuż za Francisem, przed Edem. Posuwaliśmy się nadal cwałem, aż do chwili, w której Francis zwolnił biegu. Spojrzałem z boku i dostrzegłem przyczynę. Wąską dróżkę przegrodzoną prymitywną zasieka palików. Ujrzałem, jak pani Elsie zamiast zatrzymać wierzchowca, trzasnęła go szpikrutą, pochyliła się na siodle, ściągnęła cugle i przeskoczyła nad płotkiem. Brawo, Elsie, zawołał Francis, ale nie pójdziemy w twoje ślady. Odwrócił się ku mnie i powiedział, trzeba nieco rozebrać płotek. Niech pan poczeka, odparłem. O co chodzi, doktorze? Zaiste chyba diabeł mnie skusił. Uderzyłem konia piętami, pognałem, jak mogłem najszybciej. Przez kilka lat Karol Gordon niezłą mi dawał szkołę jazdy, ale teraz znajdowałem się po zimowej przerwie, a poza tym nie znałem zwierzęcia, na którego grzbiecie jechałem, a zwierzę nie znało mnie. To nie żart. Jeśli wierzchowiec nie wyczuwa tego, co chce uczynić jeździec, każda szybsza jazda może skończyć się katastrofą. Dlatego powtarzam, diabeł musiał mnie podkusić do postępku tak nierozważnego. Resztka rozsądku nakazała mi wysunąć stopy ze strzemion. Cóż gorszego bowiem, jak spaść z nogą uwięzioną w strzemieniu i być wleczonym później przez rozpędzone zwierzę? Usłyszałem wołanie, wspiąłem konia ani na sekundę za wcześnie, ani na sekundę za późno i gładko przeskoczyłem zaporę. Doskonale, doktorze, zawołała Elsie Norton. Gdzie pan się tego nauczył? Mam przyjaciela, zamiłowanego koniarza. To jego zasługa. Tymczasem obaj bracia uporali się z płotkiem, obniżyli go do wysokości umożliwiającej przeprowadzenie koni. Ho, doktorze, odezwał się Ned, ale z pana tajemniczy człowiek. Inny z taką umiejętnością jazdy na pewno pochwaliłby się przede mną, a pan zaledwie napomknął, że umie trzymać się na siodle. I ja w to nie bardzo wierzyłem. Gdzież pan się tego nauczył? Przecież nie w Milwaukee? Powtórzyłem swą odpowiedź. Ruszyliśmy dalej, aż ścieżka zginęła w zielonym kobiercu traw ciągnącym się daleko, ku wodnej tafli jeziora wielkiego jak morze, Michigan, które poprzez podobne, śródlądowe morza, Huron, Sta, Clare, Erie, Ontario i rzekę Świętego Wawrzyńca, łączy się z Oceanem Atlantyckim. Olbrzymi szlak wodny, jezioro Michigan jest mi znane, nad jego brzegami leży przecież moje rodzinne Milwaukee, ale co innego nietknięta gospodarką człowieka, malownicza w swej pierwotności przyroda, a co innego brudny i zadymiony portugalski. Było pusto, cicho i pięknie. Z lewej strony ograniczała pole widzenia czarna ściana lasu, biegnąca z niewidocznej dali aż prawie ku samej wodzie, której powierzchnię marszczył w drobniutkie fale łagodny i ciepły, prawdziwie wiosenny wiatr.
Ten obraz natychmiast skojarzył się w mym umyśle z widokiem dzikiej przyrody, tyle razy obserwowanym podczas wędrówek, jakie przy boku Karola Gordona odbywałem poprzez prerie, bory i doliny majestatycznych gór. Teraz zatęskniłem za tamtymi wyprawami. Francis Norton powiódł naszą kawalkadę w stronę lasu. Wówczas dostrzegłem w cieniu pierwszych drzew niewielki domek z długą, poprzeczną werandą. Przed werandą sterczały dwa drągi połączone poziomą belką, wzorem salonów małych miasteczek Dzikiego Zachodu. Przywiązaliśmy konie do belki. Wnętrze budynku również było jakby kopią prawdziwego salonu. Umieszczony nad wejściem brzmiał Grey Owl's Saloon. Z boku widniał wizerunek szarej sowy, ale różnił się bardzo od rysunków zdobiących autentyczne oberże tego typu. Zbyt dobrze był wykonany. Wszystko tu było tylko podobne. Sala o podłodze z surowych desek, długie ławy, szynkwas obity błyszczącą blachą i rzędy butelek na półkach. Jak dobrze to pamiętałem. Tu jednak z obrazem salonu Dzikiego Zachodu nie zgadzał się widok stołów przykrytych śnieżno-białymi obrusami, ani strój posłukacza odzianego w olśniewający kitel, ani porcelanowe talerze i błyszczące srebrem sztućce. Ten Grey Owl's Saloon był po prostu gospodą dla miejskich snobów, którzy nigdy nie wąchali zapachów prerii, stroje traperskie oglądali tylko na rysunkach, a polowali na wiewiórki w podmiejskich lasach. Przyjemnie jednak było siedzieć w tej przestronnej sali i spożywać potrawy znacznie w smaku lepsze od antylopiej polędwicy, bardziej okopconej i przypalonej niż upieczonej na obozowym ognisku. Szczęśliwego dnia trafiliśmy do tego zakątka, bo, jak nas poinformował kelner, od wiosny do późnej jesieni pełno tu każdej niedzieli, a nawet w zimie sporo gości przyjeżdża saniami z Milwaukee. Gdy zakończyliśmy posiłek i wskoczyli na siodła, Francis Norton powiódł nas wzdłuż linii lasu, w kierunku jeziora, a później skręcił, aż wyjechaliśmy na polanę z jednej strony osłoniętą gąszczem drzew, z drugiej otwartą na niezmierną taflę wody. Tu rozkulbaczyliśmy konie i spoczęli na derkach rozłożonych wśród gęstej trawy. Rozmowa toczyła się na temat mego, nadzwyczajnego, skoku, co mnie nieco krępowało. Więc szybko zacząłem mówić o jeździeckich umiejętnościach pani Elsie, wyrażając szczery podziw. Okazało się teraz, a rzecz wyjaśnił Francis Norton, że pani Elsie należy do klubu jeździeckiego w Milwaukee, że dwukrotnie brała udział w konkursach hippicznych, zajmując raz drugie, raz trzecie miejsce. Z kolei zagadnąłem Neda o jego przygody podczas handlowych wędrówek. Nie dał się prosić i w ten sposób sprawa mego skoku poszła w zapomnienie. Nie przytaczam anegdot Neda, zbyt wiele zajęłyby miejsca, a nie wszystkie na to zasługują. Kiedy skończył opowiadać, zwrócił się do mnie Francis. Nie zapolowałby pan, doktorze? Musiałem zrobić bardzo zdziwioną minę, bo szybko wyjaśnił, mam dubeltówkę. Gdzie? Przywiozłem w futerale przy siodle. A na cóż tu polować? Niestety, zwierzyna godna strzału dawno się stąd wyniosła, ale pozostały wiewiórki. Bardzo lubię te zwierzątka. Odparłem i nie widzę powodu, by je mordować. Zmieszał się, więc żeby jakoś złagodzić przykrość, zaproponowałem, możemy postrzelać do celu. Dobrze przecież wiedziałem, że chodziło nie o polowanie, ale o wypróbowanie mego oka i mej ręki. Odparł. Cel będzie nieruchomy. Niekoniecznie. Wstałem i zbliżyłem się ku wodzie. Za linią traw ciągnęła się wąska i długa, piaszczysta plaża. Począłem ją przemierzać w różnych kierunkach, aż zaintrygowany Francis podszedł z dubeltówką w ręku. Czego pan szuka? O, jest, zawołałem, schylając się po wbitą w piach metalową puszkę. Proszę, powiedziałem. Oto, czego nam potrzeba. Chce pan ruchomego celu, mam go. Kto zaczyna? Zrozumiał. Pan ma pierwszeństwo, doktorze. Wręczył mi dubeltówkę, a ja mu podałem blaszankę. Niech pan rzuca, powiedziałem. Zamachnął się i cisnął w górę, niezbyt wysoko. A warto pamiętać, że przy strzelaniu kloł rzutków im niżej się rzuci, tym gorzej dla strzelającego. Musi mieć szybki refleks, w przeciwnym wypadku, zanim zdąży się złożyć, rzucony przedmiot upadnie na ziemię. Tak więc czas celowania ograniczony jest do sekundy. Jednakże strzał z dubeltówki nabitej śrutem daje duży rozrzut, trafić znacznie łatwiej niż jednym pociskiem. Kiedy blacha zajaśniała w słońcu, pociągnąłem za cyngiel. Puszka podskoczyła tak, że zdążyłem wypalić i z drugiej lufy. Znowu trafiłem. Nie była to wielka sztuka dla osoby obeznanej z palną bronią. Francis pogratulował mi tak szczerze, że albo musiał podejrzewać mnie do tej pory o całkowitą nieumiejętność posługiwania się bronią palną, albo też sam był bardzo kiepskim strzelcem. Na żelaznym szlaku szarzało. Daleka, pusta płaszczyzna, ciemniejąca z każdą chwilą i już prawie czarna na krańcach horyzontu, otaczała nas z trzech stron. Z czwartej zamykał widoczność maleńki budynek stacyjny oraz długi sznur towarowych wagonów. Dostrzegłem, jak w głębi budki maszynisty błysnęło czerwono. Zapewne palacz otworzył drzwiczki pieca.
Od parowozu wprost ku naszemu ognisku posuwała się szybko czarna sylwetka człowieka. Hal, rozkazał Norton, zbierz naczynia. Pewnie wkrótce ruszymy. Hal podniósł się wolno i podreptał ku torom, pobrzękując kociołkiem i patelnią. W sylwetce sunącej ku nam rozpoznałem kierownika pociągu. Za 5 minut odjazd, krzyknął w naszą stronę. Poszedł dalej, wzdłuż szyn, ku ostatniemu z wagonów błyskającego czerwonym punkcikiem nocnej latarni. Trzeba zagasić. Norton wstał z pnia, wytarł dłonie o spodnie i począł butem przydeptywać żarzące się głownie. Pomogłem mu. Na tej małej stacyjce pociąg stał pół godziny. Właściwie nie wiadomo po co, ale taki był rozkład jazdy. Korzystając z przerwy w podróży, nie pierwszej, uważyliśmy kolację przy obozowym ognisku. Idziemy, doktorze. Prawdopodobnie w nocy lunie deszcz. Podróż wagonem ma jednak swoje dobre strony. Przytaknąłem i spojrzałem w górę. Niebo w kolorze ołowiu pokrywały niskie chmury. Nie ukazał się nawet ślad wieczornej zorzy. Wdrapaliśmy się do wnętrza wozu, gdzie pachniało sianem i końskim potem. 4 wierzchowce zajmowały część wagonu, oddzieloną deskami, ale dla nas i dla bagażów sporo jeszcze pozostawało miejsca. Usiadłem w drzwiach. Parowóz zagwizdał żałośnie, szczęknęły łańcuchy, zgrzytnęły bufory i powoli począł odsuwać się ku tyłowi stacyjny budynek, za nim kępa drzew, jakieś krzaki i wodna pompa. Maszyna zadudniła, szarpnęło powtórnie, koła poczęły wystukiwać swą monotonną melodię. Jak doszło do tego, że znalazłem się w pociągu razem z Ed Nortonem i jego pomocnikiem Hal Burnsem? Że jechałem żelaznym szlakiem ku południowemu zachodowi? Potwierdziło się moje przypuszczenie, że wycieczka nad jezioro Michigan była rodzajem próby moich westmańskich zdolności. Co prawda, próby bardzo powierzchownej, jednak widać wystarczającej dla wędrownego handlarza, bo w 2 dni później Ed Norton sam zaproponował mi wspólną podróż. Oświadczył, że przemyślał wszystko jeszcze raz i doszedł do wniosku, że dam sobie radę z trudami dalekiej jazdy. Oczywiście, nie odmówiłem. Norton zagadnął mnie o osobiste wyposażenie, bo, jak twierdził, miejskie ubranie ani nie pasuje, ani nie nadaje się do biwakowania na prerii. Rzecz jasna, posiadałem odpowiedni strój, jednakże nabyty bodajże przed 6 laty i stale używany podczas kolejnych wędrówek z Karolem, znajdował się w pożałowania godnym stanie. Dlatego chętnie przystałem na propozycję Nortona, że zaopatrzy mnie we wszystko, co w długiej podróży przez pustkowia jest nieodzownie potrzebne. Nie było z tym kłopotu, przecież właśnie sklep braci Nortonów dostarczał myśliwym i ludziom wybierającym się na dziki zachód broni, odzieży, siodeł, worów do wody i mnóstwa innego sprzętu. Sklep Nortonów, jak to wkrótce stwierdziłem, liczył sobie dość słono za sprzedawany towar, dla mnie jednak zastosowano specjalną obniżkę cen. Bezstronnie muszę przyznać, że sprezentowano mi ekwipunek pierwszorzędnej jakości. Długo go dobierali i dopasowywali obaj bracia i to nie bez porady pani Elsie. Tak oto nabyłem jelonkową kurtę i spodnie, buty o podeszwach z bisoniej skóry oraz szerokoskrzydły kapelusz odporny na wszelkiego rodzaju kaprysy aury. Chcieli jeszcze dobrać pas i broń, ale te przedmioty zachowały mi się w doskonałym stanie. Zdziwili się bardzo, gdy ich o tym poinformowałem. Zdziwienie wzrosło przy odmowie kupna siodła z uprzężą. Moje dotychczasowe nadal było znakomite, więc jednak wyprawiał się pan na dłuższe wycieczki, stwierdził Ed Norton. Przecież o tym wspominałem. Miałem więc wszystko, poza koniem. Mój wierzchowiec znajdował się w Fort Benton, razem z koniem Karola. A Fort Benton leży w Montanie, o czym już mówiłem, nad Missouri. Jest to odległość niewiele mniejsza od tej, która oddziela Milwaukee od celu mej podróży, El Paso. Na szczęście, i w tym pomogli mi Nortonowie. Wynaleźli rosłego kasztanka, który poddany próbom jazdy, zdał egzamin celująco. I było po kłopocie. Później Ed Norton zaznajomił mnie szczegółowo z trasą podróży. Mieliśmy wyruszyć we trójkę, bo Nortonowi towarzyszył jak zwykle pomocnik, młody chłopak o nazwisku Benz. Konie zabieraliśmy aż 4, po jednym dla każdego z jeźdźców oraz jucznego luzaka, mającego dźwigać toboły z towarami przeznaczonymi na sprzedaż. W drodze powrotnej ich miejsce miały zająć skórki futrzane zakupione od czerwonoskórych. Większa część drogi zaplanowano odbyć koleją, razem ze zwierzętami. Sądziłem, że wsiądziemy do któregoś z wygodnych, dalekobieżnych ekspresów, a konie umieścimy w wagonie towarowym. Omyliłem się. Bracia Nortonowie byli dobrymi handlowcami i liczyli każdy wydany cent. Wyjaśniono mi, że jazda pośpiesznym pociągiem jest zbyt kosztowna, że daleko lepiej i prawie równie wygodnie można dojechać do celu, towarówką, a kilka dni różnicy w czasie nie odegra roli. Ale przecież w pociągu towarowym nie ma miejsc dla pasażerów. Są, doktorze, roześmiał się Ned. Widzę, że pan nigdy nie jeździł towarówką. Są miejsca dla pasażerów, jeśli jadą razem ze swoim towarem. Ja wynajmuję cały wagon i podróżuję z końmi.
Najlepsza gwarancja, że nikt ich nie ukradnie, a poza tym rzecz wypada znacznie taniej. Jeszcze taniej byłoby zrezygnować z przewozu zwierząt. Potrząsnął przecząco głową. Wiozę sporo towaru. Musiałbym go oddać na bagaż, a na południu nabyć 3 wierzchowce i 2 juczne. Za każdą cenę. Cóż bym bowiem bez nich począł? I tak będę potrzebował jeszcze jednego luzaka. To zrezygnować z pociągu. To się nie opłaca. Droga trwałaby zbyt długo, a na jedzenie wydałbym więcej niż wynosi koszt biletów kolejowych. Nie spierałem się dłużej. Norton posiadał doświadczenie, jednakże nie całą podróż mieliśmy odbyć żelaznym szlakiem. Jedynie do granic terytorium Nowego Meksyku. Tam, posuwając się konno, Norton chciał odwiedzić niektóre miasteczka, aby pozbyć się części swego towaru, wreszcie dotrzeć do rozległych rezerwatów indyjskich i wymienić resztę wiezionych rzeczy na futra lub na skóry bizonie. Liczył, że te zwierzęta nie zostały jeszcze do reszty wytępione. I oto, któregoś wieczoru opuścił stację kolejową w Milwaukee długi pociąg towarowy, a w jednym z jego wagonów jechała nasza trójka. We wnętrzu było przytulnie i ciepło, a jednocześnie przez uchylone drzwi wpadało świeże powietrze. Z tłumoków i bagaży porobiliśmy niezłe legowiska i gdy deszcz padał, chwaliłem pomysł Nortona. Nie tylko zresztą dlatego, byłem również zabezpieczony przed przypadkowym towarzystwem nie zawsze miłych współpasażerów, mogłem spać o każdej porze dnia i nocy i stale mieć na oku własnego konia. Że podróż była nieco monotonna? Na pewno z wysokości siodła świat wygląda ciekawiej, ale za to w pociągu strugi deszczu nie lecą za kołnierz i nie trzeba przerywać jazdy przy większej ulewie lub dla odnalezienia brodu na rzece. Nieco kłopotu przysparzało nam przyrządzenie gorącego posiłku. Nie sposób było go ważyć we wnętrzu wagonu, a pociąg albo nie zatrzymywał się wtedy, gdy nadchodziła pora posiłku, albo zatrzymywał się na wielkich i ludnych węzłowych stacjach, gdzie nie można rozpalać ogniska. To były najgorsze chwile w naszej podróży. Godzinami trwało odłączanie i przyłączanie nowych wagonów. Zjeżdżaliśmy z torów na tory, w hałasie hamulców, szczęku buforów, gwizdach parowozu i nawoływaniach obsługi. Kiedy jednak wreszcie ruszaliśmy poza panoramę ponurych, zakurzonych budynków, kiedy wiatr rozwiał dymy, od razu wracał mi humor. Za najprzyjemniejsze uważam postoje na małych stacjach, gdy można było wysiąść, napoić konie, rozpalić ognisko i zagotować potrawę starym traperskim sposobem. Z kierownikiem pociągu zapoznaliśmy się jeszcze przed odjazdem, a ponieważ byliśmy jedynymi pasażerami, kierownik, który nudził się setnie, odwiedzał nas na każdym prawie postoju i uprzedzał, jak długo ma trwać przerwa. Tak więc z Milwaukee nie gnaliśmy, bo to przesada, ale jechaliśmy na pewno szybciej, niż gdybyśmy pędzili galopem, przez Chicago, do rzeczem Illinois, aż przeskoczyliśmy z łomotem kół most nad Mississippi. Daleki zachód zbliżał się ku nam, a w miarę jak się zbliżał, malały wielkie miasta, znikały skupiska domów, żedły kolejowe przystanki i nikły orne pola pokryte wiosenną runią. Coraz częściej podbiegała pod tory naga przestrzeń dziko rosnących traw, to znów las, odpowiadający echem na gwizd parowozu, podchodził do szyn tak blisko, że gałęzie drzew uderzały o ściany wagonów. Pociąg głucho dudnił w ciemnym tunelu puszczy, a migające przed oczami pnie i witki krzewów stwarzały złudzenie błyskawicznego pędu. Niekiedy zatrzymywaliśmy się na skrajach lasów, gdzie leżały polana poukładane w sagi, przygotowane do zabrania przez maszynistę, najtańszy opał w tych stronach. We trójkę pomagaliśmy obsłudze, a gdy ostatnia szczapa wędrowała na parowozowy tender, odpoczywaliśmy chwilę, wdychając zapach igliwia i mchów, wilgotny zapach wiosny. Potem maszyna gwizdała, kierownik pociągu machał ręką, wskakiwaliśmy do pociągu, ruszał sznur wagonów z monotonnym stukotem, który usypiał. Nie zawsze jednak spaliśmy. Często Ed Norton opowiadał o swych handlowych wyprawach, o drogach, które nie były drogami, lecz ścieżkami wydeptanymi przez antylopy, rzadziej przez bizony. O strumieniach bez nazw, szumiących wodospadach, piaskach bezwodnych pustyń i zdradliwych bagnach leśnych ostępów. Ten świat nie był mi obcy, ale się z tym nie zdradzałem. Słuchałem rad handlarza, udając powagę, bo chociaż słuszne, były mi dobrze znane. Opowiadał mi, jak można, jeśli ma się nieco wprawy, rozniecić ogień bez użycia zapałki. Pogrzebał w tobołkach i wydobył z nich punks, wrzecionowaty patyk z twardego drzewa o jednym końcu płaskim, drugim zakończonym ostro oraz zwykłą deseczkę. Cierpliwie trzeba wiercić patykiem w desce, aż drewno się zwęgli i zabłysną drobniutkie iskierki. Wtedy wystarczy nieco suchego mchu, aby z iskry buchnął płomień. Obejrzałem ten przyrząd, ale widać nie potrafiłem udać zainteresowania, bo Norton począł mi zachwalać zalety takiego punksa, między innymi te, że łatwo można go samemu wykonać. Wystarczy zwykły kozik i kawałek drewna, natomiast, gdy zgubi się zapałki, to niemal katastrofa. Udając naiwnego zapytałem, a jak deseczka nasiąknie wilgocią?
Przyznał, że w takim wypadku nie da się rozniecić ognia, ale dodał natychmiast, że mokre zapałki są równie bezużyteczne. W naszym pociągu jechało tylko 3 pasażerów, to znaczy legalnych pasażerów, znanych obsłudze. Okazało się jednak, że z towarówek chętnie korzystają, jak tylko mogą, inni wędrowcy. Kim oni są? Po prostu trampami, włóczęgami, którzy potrafią wśliznąć się do wagonów towarowych, mimo że obsługa tam zagląda. Zauważyłem, że kolejarze naszej towarówki coraz częściej i tym dokładniej sprawdzają zawartość wozów, im większa jest stacja, na której wypada postój. Początkowo nieco mnie to dziwiło. Sądziłem bowiem, że chodzi o ochronę przed złodziejami, ale na dużej, ludnej stacji trudniej o kradzież wiezionych towarów. Gdy odwiedził nas kierownik pociągu, zagadnąłem go w tej sprawie. Oczywiście, odparł. Wciąż kontrolujemy stan zabezpieczenia towarów w wagonach, ale mamy już obecnie kilka pustych i jednocześnie otwartych, które odczepimy dopiero na dalekim południu. Te puste wagony sprawdzamy najczęściej. Nieproszeni pasażerowie? Właśnie to. Przepisy nie pozwalają, stwierdziłem. Właśnie to, chociaż. Tu ściszył głos. Niekiedy przymykamy oczy, jeśli taki jadący na gapę nie jest zawodowym trampem. Zawodowy tramp? Zdziwiłem się. Widzi pan, gdy znajdę w wagonie człowieka, którego nie stać na opłacenie biletu za przejazd osobowym pociągiem, a konieczność życiowa zmusiła go do podróży. Macham ręką. A skąd pan wie, kim jest taki pasażer? Trzeba mieć doświadczenie, dobre oko również. Wtedy się pozna, kto to taki. Przeważnie jednak podróżują zawodowi włóczędzy. Ludzie, którzy nigdzie nie zagrzeją miejsca, nigdzie nie pracują, chyba dorywczo. Najczęściej żebrzą lub kradną. Nie są to wielkie kradzieże, skoro nadal korzystają z towarówek. Przecież mogą jeździć na gapę osobowymi? To zbyt wielkie ryzyko, bo jeśli złapie ich kontrola, nie wyrzuca po prostu, jak my to robimy, ale wzywa policję, spisuje protokół i jeśli jegomość nie ma czym zapłacić kary, musi ją odsiedzieć. Tego lękają się najbardziej. Nam brak czasu na takie ceregiele. Zresztą nas jest zaledwie 3, nie licząc maszynisty i palacza, i nikt nie może pozostać na stacji dla dopilnowania sprawy. A na małych stacyjkach najczęściej nie ma policjanta i do najbliższego szeryfa kilka mil drogi. Wyciąga się trampa za kołnierz i pilnie baczy, aby nie zdążył z powrotem wskoczyć do wagonu. Po co ci ludzie tak jeżdżą? Mnie to również ciekawiło, ale prawdy dowiedziałem się dopiero od jednego z takich pasażerów. To nie był typowy tramp. Jechał do Kalifornii do brata, który przyrzekł mu dobrą posadę. Nie od razu w to uwierzyłem. Przekonała mnie dopiero treść listu, który mi pokazał i zaświadczenie z pracy wystawione w Nowym Jorku. No, i pozwoliłem mu jechać dalej. Ale inni, ługali, aż się kurzyło. Ci są najgorsi, stare wygi. Ja ich uważam po prostu za ludzi chorych. Jeżdżą latami, to tu, to tam, bez względu na porę roku i oczywiście bez żadnej istotnej potrzeby. Powiadają, że ich kolej zaczarowała. Słyszał pan coś podobnego? Szukają przygody, zauważyłem. Być może. Na szczęście nie lubią zbytnio ryzykować. Dlatego nie ma wśród nich kandydatów na bandytów. Nie są Westmanami ani poszukiwaczami skarbów niezbadanych ziem. W ogóle unikają wszelkiego chodzenia, wolą jeździć. Rekrutują się przeważnie z wielkich ośrodków miejskich. Dlatego kręcą się po węzłowych stacjach, a nie ma ich na przystankach ani podrzędnych stacyjkach obsługujących wyłącznie wiejskie osiedla. Kto wie, gdyby mieli konie, może staliby się kowbojami czy traperami. Niech pan w to nie wierzy. Każdy z nich mógłby mieć konia, gdyby trochę popracował u farmera. Ale gdzie im w głowie praca? Posiedzi taki przez kilka dni w jednym miejscu i już gna kuszyną, byle złapać jakiś dalekobieżny i przenieść się na drugi koniec kraju. To dziwny klan. Wspomagają się wzajemnie, mają ulubione miejsca, w których umieszczają swe dziwne znaki ostrzegające, na przykład przed zbyt ostrą obsługą pociągów czy przed zbyt srogą policją. W takich miejscach wpisują swe nazwiska, a raczej przezwiska lub przezwiska kolegów, których poszukują. Widziałem te napisy niejeden raz na obudowie stacyjnych zbiorników na wodę, na słupach sygnalizacyjnych, na pompach. To ich takie prywatne urzędy pocztowe. No, tu powinniśmy stanąć, dodał nagle. Parowóz zagwizdał, szczęknęły hamulce. Ujrzałem kilka domków, jakiś potok biegnący wzdłuż torów, na koniec budynek stacji. Zanim nasz wagon się zatrzymał, kierownik wyskoczył. I co pan na to? Zagadnąłem Nortona. Widział pan kiedy trampa? Zapewne nie jednego. Mówię, zapewne, bo trudno odróżnić trampa od normalnego pasażera. I dopiero kiedy ten ostatni wsiada spokojnie do osobowego wozu, a ten pierwszy skacze do znajdującej się w biegu towarówki, wiadomo, kto jest kim. Tak trafia się za dnia. Podczas postoju nocnego obsługa ma ciężką służbę i często nie upilnuje się przed nieproszonymi pasażerami. Powiem panu, doktorze, że przed 6 laty, jak jechałem przez Kansas City, pociąg zatrzymywał się na tej stacji aż 7 razy.
Przez trampów. Ledwie minęliśmy ostatnie budynki. Już wiedziałem, co się święci. Ujrzałem wzdłuż torów rozstawionych ludzi. Pojedynczo. Jeden od drugiego o yard, o dwa. Rzecz na tym polega, że w ciągu dnia niełatwo jest wśliznąć się do wagonu niepostrzeżenie. Dlatego ustawiają się za stacją, gdzie pociąg już jedzie pełną parą, a obsługa nie może biegać po wagonach, bo między towarowymi nie ma przejść. Ale wtedy obsługa się zawzięła. 7 razy przystawaliśmy, 7 razy wypędzano trampów z wagonów i gnano ku tyłowi. Bo na końcu jedzie platforma, a na niej któryś z konduktorów, więc tam już skoczyć się nie da. Dlatego każdy doświadczony tramp, gdy go wygonią, gna co sił w nogach ku lokomotywie, by zająć dogodne do skoku miejsce. Ale nie każdemu się to udaje. Pociąg rusza gwałtownie i od razu pędzi. Ryzyko skoku jest wielkie, co odstręcza mniej odważnych. Opowiadano mi o wielu trampach, którzy zginęli pod kołami. W Kansas, gdyśmy 3. raz się zatrzymali, nawet obsługa parowozu wzięła udział w nagonce. Nielegalni pasażerowie pryskali na obie strony toru, aż się kurzyło, lecz dopiero za 7. razem pociąg został z nich oczyszczony. 7. raz zatrzymaliśmy się akurat na moście. To było bardzo sprytnie pomyślane. Wypędzeni z wagonów nie mogli uciekać na boki, musieli biec ku tyłowi pociągu. Potem nawet nie próbowali nas doścignąć. Nigdy pan o takich nie słyszał? Słyszałem, ale chciałbym kiedyś porozmawiać z takim trampem. Po co, doktorze? To nie są przyjemni ludzie, niekiedy nawet niebezpieczni. Lepiej nie kusić licha. Nie przeczuwałem wówczas, jak szybko spełnią się moje życzenia. Stało się to w 2 dni po wieczorze, o którym już wspominałem, zapowiadającym deszcz. Niedługo czekaliśmy. Gdy pociąg ruszył, spadły krople, a później nieprzenikliwa, zimna ciemność okryła ziemię. Spałem znakomicie, kołysany stukotem kół, bo jechaliśmy całą noc bez przerwy. Rankiem ujrzałem na nowo niebo barwy ołowiu, zasnute deszczem i zupełnie pustą dal. Humory się nam popsuły. Norton zagadywał i nadrabiał miną, starając się rozruszać mnie i Burnsa, ale bez skutku. Dokuczał nam chłód i wilgoć. Marzyliśmy o kubku gorącej kawy, której nie mogliśmy przecież zagotować. Kiedy wreszcie pociąg zatrzymał się, siąpiący deszczyk przeszedł w ulewę. Nawet kierownik nas nie odwiedził, jak czynił to każdego ranka. Norton oświadczył, że kładzie się z powrotem spać, ja siadłem na tobołku i gapiłem się w szarą dal, żałując, że nie zabrałem ze sobą żadnej książki. Z nudów spróbowałem pociągnąć za język Burnsa. Nie udało się. Zawsze odpowiadał monosylabami i należał do najbardziej małomównych ludzi, jakich zdarzyło mi się spotkać. Dopiero następnego ranka przejaśniło się, ale ziemia, jak daleko sięgnąć wzrokiem, świeciła wilgocią, a pstrzona kałużami i rozlewiskami. O rozpaleniu ogniska nie było co marzyć. Na którymś z kolejnych postojów przywędrował kierownik pociągu z wiadrem pełnym wrzątku. Przyjęliśmy go z entuzjazmem. A skąd wrzątek? Z parowozu. Woda nie była zbyt smaczna, lecz gorąca. Zaparzyliśmy mnóstwo kawy i podróżowali dalej razem z gościem, ponad 3 godziny. Wreszcie słońce przepędziło resztki chmur, ziemia poczęła parować i zrobiło się znacznie cieplej. Wówczas wypadł następny przystanek. Kierownik wysiadł, zapowiadając krótki postój. Wyskoczyłem i ja rozprostować zdrętwiałe mięśnie, a Hal Benz poszedł z wiadrami do strumyka płynącego przez nagą równinę, żeby napoić konie. Począłem spacerować wzdłuż wagonów. Wypełnione towarem i opatrzone odpowiednimi nalepkami z nazwą stacji docelowej, były na głucho zamknięte i zaplombowane. Natomiast puste wagony miały drzwi szeroko rozsunięte, aby można było szybko sprawdzić, czy wewnątrz ktoś się nie ukrył. Szedłem zerkając raz po raz w głąb pustych wagonów, aż przystanąłem przy jednym z ostatnich. Drzwi były częściowo zasunięte. Spojrzałem przez szparę. Półmrok, pusto, ale wydało mi się, jakby w kącie tkwiła jakaś czarna sylwetka. Chwyciłem za antabę i wskoczyłem. Ktoś rzucił się ku zamkniętym po przeciwnej stronie drzwiom. Nie ustąpiły. Położyłem mu rękę na ramieniu, czułem, że drży. Nie bój się, nie jestem kolejarzem. Odwrócił się. Wówczas, mimo mroku, ujrzałem jego twarz skurczoną strachem, pobladłą i rozbiegane oczy. Sądząc po wzroście, nie mógł mieć więcej niż 14-15 lat. Młodociany tramp. Pan jest, Łaps? Zapytał drżącym głosem. Wiedziałem, co to określenie znaczy, więc odparłem, nie jestem policjantem. Jestem pasażerem i jadę w tym pociągu. Od razu poweselał. Kolega ze szlaku? Szepnął. Nie, zaprzeczyłem. Zwykły pasażer. Od strony parowozu dobiegł głos konduktorskiej świstawki. Ruszamy, stwierdziłem i mocniej zacisnąłem dłoń na jego ramieniu. Nie wyskakuj, przestrzegłem. To pusta stacyjka, żadnego budynku w pobliżu. I przestań się bać nareszcie. Nie zjem cię. Pociąg drgnął i potoczył się zwolna. Doktorze, ujrzałem wychyloną z któregoś wagonu głowę Nortona. Jestem tutaj, wrzasnąłem.
Przyjdę na najbliższym przystanku. Pomachał ręką i znikł. No, rzekłem cofając się w głąb, teraz możemy swobodnie porozmawiać. Stacyjka została daleko w tyle, a chłopak uspokoił się widać, bo przestał się trząść. Może uznał, że podczas jazdy nie mogę mu zrobić nic złego. Dokąd jedziesz? Do Kalifornii. Do jakiej miejscowości? Wzruszył ramionami. Albo ja wiem? Nigdy dotąd nie byłeś w Kalifornii? Nigdy, a po chwili milczenia dodał, nie myślałem, że to tak daleko. Masz tam znajomych, krewnych? Pokręcił przecząco głową. Pierwszy raz w drodze? Po co te pytania? Żachnął się. Czego pan chce? Poradzić w kłopocie. Milczał i tylko groźnie błyskał oczami. Wyglądał na osobnika nieufnego, nieco dzikiego, zamkniętego w sobie. Jeśli nie zdążył rozsmakować się we włóczędze, może da się go jeszcze ocalić? Co chciałeś znaleźć w Kalifornii? Zapytałem, starając się mówić głosem spokojnym i przyjacielskim. Złoto, odparł zupełnie serio. Jak wpadłeś na taki pomysł? Słyszałem, że tam znaleziono złoto. Prawda? Owszem, ale zbyt późno się o tym dowiedziałeś. Złoto znaleziono przed 40 laty i przypuszczam, że to, co z tego złota jeszcze pozostało, nadaje się już tylko do wydobywania przy pomocy maszyn kruszących skały, a nie łopatą i sitem. Zresztą, rozejrzałem się po wagonie, widzę, że nie wieziesz ani jednego, ani drugiego. I teraz nastąpiło coś dla mnie nieoczekiwanego. Chłopiec nic nie odpowiedział, odwrócił się, zgarbił, pochylił głowę. Odgadłem, płakał. Odczekałem kilka minut, żeby mógł się opamiętać. No, powiedziałem, może znajdzie się jaka rada. Powiedz, co ci się przydarzyło? Jąkając się zdradził mi swą tajemnicę, został okradziony. Dalsze wyjaśnienia musiałem z niego wyciągać z trudem i powoli. Podróżował z towarzyszem, starszym od niego, z Chicago, gdzie mieszkał i gdzie właśnie poznał tamtego. To była banalna historia, stary nie wiekiem, lecz doświadczeniem włóczęga łatwo namówił na wspólną podróż zupełnie zielonego wyrostka. Dlaczego? Słowo po słowie dowiedziałem się i tego. Mój młody towarzysz wiózł tłumoczek sporządzony ze zniszczonego koca, a w tym tłumoczku miał zapasowe obuwie, zmianę bielizny i nieco prowiantu. Ale to jeszcze nie wszystko. Zabrał z domu, bo mieszkał z rodzicami, wszystkie oszczędności. Nie było wiele, ale jednak około $10. Po co wyruszył w tę drogę? Padła rozbrajająco naiwna odpowiedź. Od lat marzył o dalekiej podróży i wolne chwile spędzał na dworcu kolejowym w Chicago, obserwując przyjeżdżające i odjeżdżające pociągi. Tam właśnie spotkał przyszłego kompana podróży, a że bał się wyruszyć w świat samotnie, ucieszyła go propozycja wspólnej eskapady. Powiedział mi, że się nazywa Fred, że jedzie do Kalifornii i może mnie zabrać pod warunkiem, że mu przyniosę pieniądze i żywność na drogę. Dużo chciał? $50. Nie miałem tyle. Zaczął namawiać, abym poprosił rodziców, albo. I jak postąpiłeś? Odmówiłem. To był twój pierwszy mądry postępek. A co on na to? Bardzo się zmartwił i zaproponował, żebym mu dał to, co mam przy sobie. Powiedziałem, że nie dam, aż będziemy w drodze. No i później umówiliśmy się. Zabrałem z domu jedzenie, ile mogłem i wieczorem pobiegłem na dworzec. Nie sądziłeś, że rodzice zaczną cię szukać, że mogą przypuszczać, że stało się coś złego? Zostawiłem kartkę z wyjaśnieniem. Na dworcu spotkałem Freda. Wyprowadził mnie kawałek za miasto, a później poszliśmy torami do miejsca, gdzie stały towarowe wagony. I ten Fred nie wydał ci się podejrzany? Nie przyszło mi to do głowy, był taki dla mnie miły. I co dalej? Kazał mi milczeć. Powiedział, że mogą nas złapać strażnicy. Myślę, przerwałem mu, że dzięki tym strażnikom od razu wtedy cię nie ograbił. Ale mów dalej, bardzo się wtedy bałem. Wyznał szczerze, lecz wstyd mi było zawrócić. Doszliśmy do towarowego pociągu. Stał na bocznym torze. Fred powiedział, że ten pociąg zaraz rusza do Kalifornii. Skradając się jak Indianie, wskoczyliśmy do pustego wagonu. Wtedy Fred zażądał, żebym mu oddał pieniądze. Powiedziałem, że dam, jak ruszymy. Staliśmy jeszcze z godzinę, wreszcie poczułem, że jedziemy. Wtedy wręczyłem Fredowi pieniądze, a on uciekł. Prawda, ale nie zaraz. Jechaliśmy kilka dni i wszystko się nam udawało. Fred mówił, że to dlatego, że nie ma w tym pociągu poza nami żadnych innych trampów i konwojenci myślą, że jest czysty. Kiedy on uciekł? Fred, skinąłem głową. Powiedział, że idzie po wodę, było wtedy zupełnie ciemno. Kiedy? Wczoraj, na takiej małej stacyjce. Bardzo się przeraziłem, gdy pociąg ruszył, a Fred nie wrócił. Nie wiedziałem, co począć, już chciałem wyskoczyć, ale pociąg jechał tak szybko. Później poczułem głód i szukałem swego tobołka. Nie znalazłem, zakończył z westchnieniem. Biedny chłopak, jak pociąg stanie, pójdziesz ze mną. Dokąd? Przestraszył się. Do nas, do naszego wagonu. Nigdzie nie pójdę, nie bądź głupi, zgromiłem go.
Przecież od wczoraj nic nie jadłeś. Chcesz się rozchorować? W ten sposób nigdy nie dojedziesz do Kalifornii. A nie wyda mnie pan? Możesz być spokojny, dostaniesz jeść i położysz się spać. A pan dokąd jedzie? Do Meksyku. To może mógłbym się przyłączyć? Wybij to sobie z głowy. Sądzę, że będzie najlepiej dla ciebie, jak wrócisz do Chicago. Słyszysz? Przystajemy. Hamulce rozpoczęły już swą charakterystyczną muzykę. Jeszcze koła się obracały, gdy wyskoczyłem. Chodź, rozkazałem, musimy się spieszyć. Posłuchał. Chwyciłem go za rękę i pobiegliśmy, ile tchu w piersiach. Nim sznur wagonów znieruchomiał, obaj wgramoliliśmy się do wagonu. A to kto? Zdumiał się Norton. Mój znajomy. Odparłem krótko. Trzeba mu pomóc, ale przede wszystkim nakarmić. Od wczoraj nic nie miał w ustach. Bizony. Wysiedliśmy w małym miasteczku, skąd kolejowy szlak biegł ku zachodowi, a nasz skręcał na południe. Wyleciała mi z pamięci nazwa tego miasteczka, chociaż zachowałem jego obraz. Niskie domki i szeroka ulica, po której toczył się właśnie wóz skryty półokrągłą budą. Bliźniaczy tym, jakie wyruszały z pierwszymi osadnikami na daleki zachód. Na tej ulicy dostrzegłem sklep z okropną werandą przybudówką, przed nią wbite w ziemię paliki do przywiązywania koni. Norton zaciągnął mnie do wnętrza i ku memu zdziwieniu począł się targować o fantastycznie kolorowe derki. Kupił ich cały stos. Derek tych nie zabraliśmy natychmiast, lecz po nabyciu konia, co poprzedzone zostało wizytą u Kowala. Tam nasze wierzchowce otrzymały nowe podkowy, a Ned adres osoby, która miała konia na zbyciu. Poszliśmy potem do salonu, prawdziwego salonu Dalekiego Zachodu. Okropna brzydota łączyła się z nieodpartym urokiem wydeptanej podłogi z surowych desek, ze stołami niczym nienakrytymi i z obsługującym gości właścicielem, barmanem, kelnerem i kucharzem w jednej osobie. Przyznam, że po tak długiej jeździe pociągiem nieco odwykłem od chodzenia, a wędrówka z Nortonem, tu, tam i z powrotem, dała mi się we znaki. Z przyjemnością siadłem na prymitywnej ławie i oparłem łokcie na blacie stołu. Salka była pusta i cicha, za niskimi drzwiczkami, które pozwalały bez otwierania zajrzeć do wnętrza salonu lub wyjrzeć na zewnątrz, biegła pusta ulica, skąd słychać było tylko potupywanie naszych koni przywiązanych do palików. Przy stole pojawił się kelner, barman, kucharz i w chwilę później piliśmy piwo. Kto wie, kiedy je znowu łykniemy, doktorze, i krajaliśmy wielkie plastry zimnej pieczeni. Była znakomita, a mały Trump, cóż z nim się stało? Odjechał w kierunku swego domu, do Chicago i mam nadzieję, iż przybył tam bez przeszkód. Zanim dotarliśmy do Kansas City, dał się przekonać. Nie bez trudu. Wydaje się, że jego upór wynikał przede wszystkim ze wstydu, że się tak dał oszukać pierwszemu lepszemu włóczędze, więc chciał pokazać, że nie jest niedołęgą i potrafi sam wędrować. Wytłumaczyłem mu, że trampy potrafią wyprowadzać w pole bardziej doświadczonych i starszych od niego, ale za to jemu już nigdy się to nie przytrafi po takim doświadczeniu. Chłopak był niegłupi i po krótkim namyśle przyznał mi rację. Na osłodę dodałem, że w jego wieku podróż na gapę z Chicago do Kansas jest wielkim osiągnięciem, ale lepiej, aby się tym nie chwalił. W Kansas City kupiłem mu bilet do Chicago, Ned zaopatrzył go w żywność i chłopak odjechał. Wypiliśmy piwo, zjedli pieczeń i nieco ociężali wskoczyli na siodła. Ned nie chciał nocować w miasteczku. Powiedział, że nie ma tu hotelu, a on nie będzie spał u nieznajomych ludzi. Mam sporo towaru, doktorze, łatwiej go upilnuję na pustkowiu niż tutaj. Przyznałem mu rację i powlekliśmy się sznurem 5 koni poza granicę ostatnich zabudowań i jeszcze dalej, dopóki zmrok nie położył kresu wędrówce. Ale właśnie wówczas dobrnęliśmy do brzegów szeroko rozlanego strumienia. Na jego przeciwległej stronie rosło nieco krzewów i kilka drzew. Tam rozbiliśmy obóz. Halbens rozpalił ognisko. Właściwie nie wiadomo po co, bo byliśmy najedzeni i żaden z nas nie zamierzał nic pitrasie. Na moją uwagę Norton odparł, że noce są jeszcze chłodne, a ta będzie na pewno zimna dla doktora, który nie przywykł do noclegów pod gołym niebem. Nic na to nie rzekłem, zaprotestowałem dopiero wówczas, gdy po wypaleniu fajek na dobranoc, Norton zdecydował się wyłączyć mnie z nocnej warty. Powinien się pan stopniowo przyzwyczajać, doktorze. Mój protest nie odniósł skutku. Myślę, że nie z powodu troski o moje zdrowie, lecz z powodu troski o towar. Na pewno obaj towarzysze przypuszczali, że podczas warty zdrzemnę się nie jeden raz i nie zauważę złodzieja, gdyby taki tu się zakradł. Otuliłem się pledem, pod głowę podsunąłem siodło, broń położyłem obok i ze stopami wyciągniętymi w kierunku żarzącego się ognia. Zasnąłem. Może istotnie byłem bardzo zmęczony podróżą, a może tak na mnie podziałało powietrze dalekich przestrzeni, dość, że spałem jak niedźwiedź w zimowej gawrze. Kiedy otworzyłem oczy, słońce już stało ponad linią horyzontu, co jak dla Westmana i Trapera oznacza bardzo późną godzinę. Czemuście mnie nie obudzili? Musi pan dobrze wypocząć, doktorze.
Czekają nas nie byle trudy. Muszę przyznać, że ich troskliwość mocno mnie zdenerwowała. Humor wrócił mi dopiero podczas pakowania się do dalszej drogi, która miała coraz bardziej oddalać nas od żelaznego szlaku. Znajdowaliśmy się już w granicach Teksasu, jak mnie zapewnił Norton, który tę trasę wielokrotnie przebywał. Teraz mieliśmy dotrzeć do Doliny Południowego Canadianu i posuwając się ku jego źródłom osiągnąć terytorium Nowego Meksyku. Nie była to najkrótsza z wiodących do celu dróg, ale najwygodniejsza. Najkrótsza wiodła bowiem przez pustynne, bezwodne połacie Llano Estacado, rozciągającego się od doliny rzeki Pecos na zachodzie, po źródła Brazos i południowej Colorado, na wschodzie. Na Llano nie byłem nigdy, ale Carol Gordon zapuścił się kiedyś w te niegościnne ziemie. Opowiadał później o krainie płaskiej, otwartej i bezludnej, znaczonej gdzieniegdzie kępami kaktusów, gdzieniegdzie nagimi jak słupy ogrodzenia pniami jukki. Trzeba posiadać sporo odwagi, a przede wszystkim worków z wodą, żeby udać się w tamte strony. Wielu już próbowało i w piaskach zginęły całe karawany ludzi, którzy pragnęli skrócić sobie drogę ze wschodu na zachód. Ed Norton nie chciał ryzykować i słusznie. Ruszyliśmy, mając słońce po prawej stronie, prościutko na południe. Naszą karawanę prowadził Hal Benz, wiodąc na linkach obajuczne zwierzęta. Norton i ja zamykaliśmy kawalkadę, bacząc na Yuki. Zmienialiśmy kolejność tylko wtedy, gdy na horyzoncie ukazywały się postacie jeźdźców lub pieszych. Trafiało się to jednak bardzo rzadko. Olbrzymi obszar Teksasu, mimo że już od 1845 roku posiadał prawa stanu, a kolonizacja zaczęła się jeszcze wcześniej, bo za hiszpańskiego, później meksykańskiego władztwa, był ciągle jeszcze niemal bezludny. Przed 7 laty szacowano mieszkańców tego kraju na 1,5 miliona na obszarze 267 000 mil kwadratowych. Jak okiem sięgnąć, ciągnęła się lekko sfalowana równina, porosła rzadką trawą. Na tej równinie napotykaliśmy co pewien czas małe strumyki o brzegach zarośniętych krzakami dającymi upragniony cień, gdy słońce stawało u szczytu nieba i wcale nie wiosenny upał spadał na ziemię. Nad tymi zbiornikami kryształowo czystej wody gasiliśmy pragnienie i poili konie. Wszystkie strumienie płynęły ku południowi. Zwróciłem na to uwagę Nortonowi. Przyznał mi rację, dodając, że świadczy to o właściwym kierunku naszej wędrówki, bo wszystkie te rzeczki wpadają do Canadianu albo jego dopływów. Niech pan jednak nie sądzi, doktorze, że właściwy kierunek jest zawsze łatwy do określenia. Nie jeden raz musiałem się nad nim dobrze nabiedzić, chociaż wędruję tędy co roku. W kilka godzin po tej rozmowie spostrzegłem w sporej odległości przed nami coś, co przypominało niekształtną plamę ciemnej barwy. Niech pan spojrzy, powiedziałem. Kielicho? Norton przyłożył dłoń do czoła, bo słońce raziło w oczy. Nie mam pojęcia, odparł po chwili. Plama się porusza. Znowu spojrzał. Antylopy. Odparł niepewnie, albo grupka jeźdźców. Bodajby to byli Indianie. Dziwne życzenie. Nie takie znów dziwne. Tutaj wolę spotkać czerwonoskórych niż blade twarze. Czerwoni nie złupią wędrownego handlarza, bo on im dostarcza kul i prochu, ale biali. Ileż to razy napadali na niewinnego człowieka tylko dlatego, że wiózł towar. Oczywiście, nie mam na myśli wszystkich białych buszujących po dzikim zachodzie. Wyciągnąłem z juków przy siodle lornetkę. Nie rozstawałem się z nią nigdy podczas wypraw w nieznane strony, gdyż możliwość dalekiej obserwacji często pozwala uniknąć niebezpieczeństwa. Ta lornetka stała się przyczyną wesołości Nortona. Kiedy ją ujrzał w mych rękach pierwszy raz, stwierdził z udaną powagą, że nie wybieramy się do teatru ani na rodeo. Nie zareagowałem wtedy na tę uwagę. Teraz przyłożyłem szkła do oczu. To nie są jeźdźcy, stwierdziłem. Możemy spokojnie wędrować dalej. Antylopy? Nie. Więc cóż pan widzi? Nie jestem pewien, odparłem. Czyżby mustangi? Nie mustangi. Doktorze, drżę z niecierpliwości. Przecież tu nie teatr ani rodeo. Pozwoliłem sobie na złośliwość. Przepraszam, dostałem nauczkę. W przyszłości nigdzie się nie ruszę bez lornetki. Niech pan spojrzy przez szkła. Ledwie zerknął, a już krzyknął. Bizony, co za traf. Będzie pan miał okazję przyjrzeć się tym wspaniałym zwierzętom. Pędźmy jak najszybciej, bo jeszcze nam uciekną. Nie uciekły. Zbliżyliśmy się tak, że gołym okiem mogłem rozróżnić poszczególne sztuki, policzyć je w przybliżeniu, od 80 do 100 okazów tego wymierającego gatunku największych, obok szarego niedźwiedzia, czworonogów północnej Ameryki pasło się przed nami. Wiedziałem, opowiadał mi Karol, że jeszcze nie tak dawno można było z okien pociągów jadących na zachód obserwować stada liczące 1000 i więcej egzemplarzy. A gdy takie stado przebiegało przez tory, pociąg musiał stawać, mimo że specjalne sikawki umieszczone w parowozach wyrzucały pod silnym ciśnieniem strumienie wody, by rozpędzić stado. Trzeba było nieraz czekać tak godzinę, dwie. Czymże więc była ta maleńka grupka, jaką teraz napotkaliśmy? Pieszczką ocaloną od zagłady, wędrującą,
jak zwykle o tej porze, z południa na północ. Wjechaliśmy na spore wzniesienie, skąd rozciągał się widok na płytką dolinkę przeciętą strumykiem. Właśnie przeciwległym grzbietem dolinki wędrowały bizony. Sądziłem, że przejdą bokiem, ale pomyliłem się. Idący na czele przewodnik stada skręcił w dół zbocza, zanim ruszyły inne. Doktorze, o coś pana poproszę. Słucham, niech pan dopilnuje naszych jucznych. Urządzimy z Halem małe polowanie. Zgoda? Jak to? To ja mam się przyglądać? Ktoś musi przypilnować naszych bagaży. Przepraszam, doktorze, nie to chciałem powiedzieć. Polowanie na bizony to niebezpieczna rozrywka. Hal i ja wielokrotnie braliśmy udział w takich łowach. Nie mogę się zgodzić, żeby pan ryzykował. Już miałem zamiar odpowiedzieć, że i ja polowałem na te wspaniałe zwierzęta, ale powstrzymałem się. Postanowiłem do końca grać rolę Greenhorna. Zapytałem tylko, cóż pan pocznie z taką górą mięsa? Przecież nie zabierzemy z sobą. Oczywiście, że nie. Tylko najsmaczniejsze kawałki. Nie o mięso mi chodzi, ale o skórę. Nie ma na świecie bardziej odpornego surowca, nie ma lepszego na buty, siodła, pasy. Dlatego wkrótce zniknie z powierzchni ziemi ostatni bizon. Odparłem zgryźliwie. Nie odpowiedział. Trzepnął konia cuglami, wydobył strzelbę. Hal, zajedziemy je z boku. Benz rzucił mi linkę od jucznych i obaj skręcili w lewo. Ruszyli grzbietem wzniesienia, wreszcie zjechali ku rzeczce. Bizony, zaspokoiwszy pragnienie, pasły się teraz na łączce. Dotychczas nas nie zauważyły. Nic dziwnego. Zwierzęta te mają kiepski wzrok, podobno dlatego, że im kudły opadają na oczy. Za to węch posiadają znakomity, ale teraz właśnie wiatr dął w naszym kierunku. Siedziałem na koniu z linką w dłoni, ale gdy obaj moi towarzysze oddalili się spory kawałek, zeskoczyłem z siodła, wyjąłem kołki z juków i wszystkie 3 zwierzęta uwiązałem. Niech sobie Norton nie wyobraża, że będę tkwił przy koniach. Zabrałem sztucer i zeszedłem kilkanaście kroków po zboczu, po czym siadłem. Bizony nadal pasły się spokojnie i tylko przewodnik stada, olbrzym z brodą sięgającą do kolan, potrząsał potężnym łbem i odwracał głowę raz w prawo, raz w lewo. Norton i Benz skręcili teraz ku wodzie, przebyli strumień i poczęli wjeżdżać na przeciwległe wzniesienie dolinki. Odgadłem ich plan, mieli zamiar zaatakować stado od tamtej strony i wpędzić je w wodę. Pomysł był niezły, ale miał jedną zasadniczą wadę. Wganiając do strumienia, jechało się pod wiatr, a w takiej sytuacji zwierzęta musiały zwietrzyć myśliwych jeszcze przed przystąpieniem do akcji. Dziwne, że o tym nie pomyślał Norton. Może dlatego, że stracił głowę na widok stada, a może dlatego, że nie był tak doświadczonym myśliwym, za jakiego się przedstawiał. Skutek błędnego postępowania zaraz się ujawnił. Rozproszone dotąd stado poczęło zdradzać niepokój. Zwierzęta przestały szczypać trawę. Te, które tarzały się na brzegu, zerwały się na nogi, a brodaty olbrzym zadarł łeb wietrząc. Wstałem i zeszedłem jeszcze niżej. Czułem, że lada chwila całe stado rzuci się do ucieczki. Ujrzałem, jak Norton i Benz rozdzielili się. Pierwszy pogalopował dalej, równolegle do rzeczki, drugi począł zjeżdżać ku wodzie. Teraz bizony zbiły się w zwartą gromadę, a później runęły w bok. Kiedy Benz zjechał na dno doliny, gnały już we wściekłym galopie wzdłuż brzegu. Wtedy właśnie ukazał się Norton. Zamiast jechać równolegle z gnającym stadem, co stwarzało możliwość celnego strzału w lewy bok, wysunął się przed czoło stada. Nie mogłem pojąć, w jakim celu. Podniosłem się i sprawdziłem sztucer. Bizony, gdy Norton zabiegł im drogę, skręciły ku nurtowi rzeczki. Znalazłem się w niezbyt bezpiecznym miejscu, więc ruszyłem szybko w górę strumienia. Po kilkudziesięciu krokach zatrzymałem się i odwróciłem. Hal Benz gnał w kierunku stada. To był zupełny bezsens. Należało bowiem stado rozbić na poszczególne sztuki, nie zbijać je w gromadę, co tylko utrudnia strzał i nie pozwala na wybór upatrzonego egzemplarza. Bizony roztrąciły racicami wodę, aż bryznęła rzęsistą fontanną. Wtedy dostrzegłem, jak jeden odłączył się od grupy i skierował się w bok, w stronę Nortona. Norton powinien był natychmiast zawrócić. Nie uczynił tego. Jak się później dowiedziałem, poniósł go koń. Przerażony wierzchowiec gnał w stronę rzeczki, wpadł w jej nurt, a za nim pędził bizon. Prosto ku mnie. Norton zauważył mnie i coś krzyknął, ale wśród tententu i plusku wody nie zrozumiałem słów. Jeździec już dosięgał brzegu, na którym stałem, gdy bizon rozbryzgiwał wodę w środku nurtu. Przyłożyłem kolbę do ramienia i czekałem, aby minął mnie Norton. Nie minął. Tuż przy brzegu jego koń zapadł się w bagienko aż po kolana, a jeździec przeleciał przez łeb i z charakterystycznym plaśnięciem upadł na mokrą ziemię. Bizon biegł w poprzek rzeczki wprost na nieszczęsnego konia, który w panicznej trwodze szarpał się i zapadał coraz głębiej. Spojrzałem na Nortona. Nadal leżał nieruchomo. Skoczyłem w bok. W ten sposób jako cel miałem nie łeb gnającego byka, lecz jego całą sylwetkę.
3-krotnie pociągnąłem za cyngiel. Za 3. razem rozpędzone zwierzę zatrzymało się raptownie i powoli osunęło w wodę. Podbiegłem do konia, schwyciłem go za cugle tuż przy pysku. Sprawa nie była łatwa i gdyby nie Benz, który właśnie przygalopował, nie dałbym rady. Razem wyciągnęliśmy z błota drżące ze zmęczenia zwierzę. Dopiero potem zawróciłem w stronę Nortona. Siedział spoglądając dokoła nieprzytomnym wzrokiem. Jak się pan czuje? Oj, doktorze, nie wiem, czy skręciłem kark, czy nie, ale żebra mnie bolą, jakbym wszystkie połamał. Oj, może pan wstać? Podałem mu rękę. Podniósł się wolno, ciągle stękając. Ująłem go pod ramię i zaprowadziłem na suchsze miejsce. Teraz proszę się położyć. Posłusznie wykonał polecenie. A bizony? Zapytał. Już ich nie ma, odezwał się Benz. Został tylko jeden, ten, którego upolował doktor. Gdyby nie trafił, byłoby po panu. Drugi raz ratuje mi życie. Stęknął. Ukląkłem przy nim i rozpiąłem mu bluzę. Z choroby wyleczyłby pana każdy lekarz, zauważyłem. A co się tyczy tego bizona, przypuszczam, że zadowoliłby się koniem. Czemu pan gnał do rzeki? Koń mnie poniósł. Sporo w tym pańskiej winy. Jak to? Teraz proszę leżeć spokojnie. Zbadałem go. Żadna z kości nie była naruszona. Chyba dzięki temu, że upadł w miękkie błoto. Cały był też tym błotem ubabrany. I co, doktorze? Sińce na pewno będzie pan miał, ale to wszystko. Pomogłem mu wstać i chciałem wprowadzić na wzniesienie. Chwileczkę, doktorze, powstrzymał mnie. Gdzież ten bizon? O, widzę. Ucieszył się. Nie może leżeć w wodzie. To cenna skóra i chętnie ją od pana kupię. Ode mnie? Przecież pan go zastrzelił. Ale pan polował, nie ja. W najlepszym więc wypadku należy mi się połowa skóry. Proszę ją przyjąć na pamiątkę naszej wspólnej wędrówki. Bisoniej pieczeni nie odmówię. Skoro tak, Hal, rozładuj nasze juczne i wyciągnij nimi bizona z wody. Trochę odsapnę, potem zdejmiemy skórę. Jak mnie boli. Co za pech, żeby nie ten narwany wierzchowiec, mielibyśmy niejedną skórę. Drgnąłem. Czyżby chciał pan zmasakrować całe stado? Spojrzał na mnie zdziwiony. I zostawić kilka ton mięsa na pożarcie kojotom, dodałem. Zaczynam się cieszyć, że pan runął z siodła. Chodźmy. Powlókł się w milczeniu. Dopiero gdy osiągnęliśmy grzbiet wzniesienia, stwierdził półgłosem. Nie mogę pana zrozumieć, doktorze. Nigdy pan nie polował? Wiele razy, ale przenigdy nie zabijałem zwierzyny ponad potrzebę. Albo tylko w obronie własnej lub innego człowieka. Zabrzmiało to trochę patetycznie, ale byłem wściekły na Nortona. Obóz rozłożyliśmy niedaleko rzeczki, w której leżała góra mięsa. Pomogłem Burnsowi sprowadzić konie, napoić je, a później przy pomocy linek przywiązać do rogów bizona. Zwierzęta z dużym wysiłkiem wyciągnęły bizona z wody. Odszedłem, gdy przywlókł się Norton. Zdejmowanie skóry trwało dość długo. W tym czasie zdążyłem zebrać sporo uschłych patyków, wędrując wzdłuż rzeki, a nawet skonstruować prymitywny rożen. Na koniec rozpaliłem ogień i dopiero wówczas zjawili się moi towarzysze dźwigając skórę i spory kawał mięsa. Benz zajął się kucharzeniem, ale mimo najlepszych wysiłków pieczeń okazała się twarda, o nieprzyjemnym, ostrym zapachu. Zgodnie stwierdziliśmy, że zabita sztuka to był stary osobnik, zbyt żylasty jak na nasze zęby. Po tym nieudanym posiłku Benz zajął się nacieraniem wewnętrznej strony skóry drzewnym popiołem, co miało zapobiec kurczeniu, wysychaniu i pękaniu. Kiedy zakończył tę pracę, miało się już ku zachodowi. Tak więc spotkanie z bisonami przerwało naszą podróż prawie na cały dzień. Ledwie zmierzchło, a Norton począł sobie mościć posłanie, powiedział dobranoc i, nieco postękując, owinął się derką. Kto ma czuwać? Zapytałem. Nikt, doktorze. Ludzi w okolicy nie ma, a zwierzęta czeka nad rzeczką świetny posiłek, więc dadzą nam spokój. Nie bardzo mi to trafiło do przekonania, ale nie mogłem namawiać Nortona na wartę. Kiedy Hal Benz, uznający za obowiązującą go decyzję szefa, również poszedł za jego przykładem, wziąłem sztucer i ruszyłem na przechadzkę wokół naszego obozowiska. Było ciemno i w górze poczęły przebłyskiwać gwiazdy. Wkrótce ukazał się księżyc i rozświetlił daleki obszar prerii. Zrobiło się widno jak w dzień. Powędrowałem na grzbiet wzniesienia, poniżej którego bezszelestnie toczył swe wody strumień. Tuż przy brzegu czerniała masa bisoniego mięsa. Jeszcze nie zgromadzili się przy nim nocni biesiadnicy. Wiedziałem, że na pewno przyjdą, znęceni zapachem, który ja już czułem. Zatoczywszy krąg, wróciłem do ogniska żarzącego się wiśniową barwą nadpalonych drewien. Odwiązałem od siodła derkę, siodło ustawiłem jako oparcie dla pleców i w ten sposób ulokowałem się przy ognisku. Dokoła było cicho i ta cisza podziałała na mnie usypiająco. Kiedy zbudziłem się, nadal trwała noc, ale już nie tak spokojna. Od rzeki niosły się naszczekiwania kojotów. Nocne bractwo ucztowało. Czy tylko preriowe psy? Chyba im biesiadę musiał przerwać jakiś większy drapieżnik, którego woń poczuły nasze konie. Cała piątka skupiła się w pobliżu ogniska.
Nie spały i nie pasły się. Miały głowy zwrócone w stronę rzeki i nerwowo strzygły uszami. Ten widok skłonił mnie do powtórzenia wędrówki. Jednak w najbliższym sąsiedztwie nic nie odkryłem. Norton słusznie twierdził, że mięso bizona uchroni nas od wizyty czworonogów. Stwierdziwszy ten fakt, położyłem się i zasnąłem. Obudził mnie ranny wietrzyk i zapach kawy. Przetarłem oczy. To Ben krzątał się przy rozpalonym na nowo ognisku. Norton jeszcze leżał, owinięty po czubek nosa brązowym kocem. Co nowego, Hal? Zagadnąłem. Zaraz będzie kawa, tylko upiekę pod płomyki. Jada pan Boczek? Oczywiście. A co słychać z naszym bizonem? Zostały tylko kości. Wstałem i powędrowałem ku rzeczce z mydłem i ręcznikiem, przedmiotami, które wzbudziłyby śmiech prawdziwego Westmana. No, ale ja nie byłem prawdziwym. Benz powiedział prawdę, rogaty łeb i kości. Oto co znalazłem zamiast bisoniego mięsa. Zdjąłem obuwie, ściągnąłem odzież i zanurzyłem się w wodzie, w najgłębszym miejscu. Sięgała pasa i zimna była jak lód. Natychmiast wyskoczyłem szczękając zębami. Namydliłem się i znowu wskoczyłem, nie na długo. Po czym wytarłem się szorstkim ręcznikiem. Resztki snu wyparowały ze mnie jak wrząca woda z garnka. Wróciłem do ogniska, pełen energii i dobrego humoru. Jak pan się dziś czuje? Zagadnąłem Nortona. Dzień dobry, doktorze. Trochę mi przeszło, ale nie całkiem. Proszę ściągnąć koszulę. Jeszcze raz sprawdzę. Opukałem go i osłuchałem dokładnie, ale poza sińcami, które teraz wystąpiły na skórze, nic więcej nie odkryłem. Proszę się cieszyć, że nie upadł pan na kamienie, zauważyłem. A teraz dajcie mi kawy. Od pamiętnego spotkania z bisonami minęło kilka dni, podczas których coraz bardziej zbliżaliśmy się do Canadianu w jego górnym biegu. Jak zapowiedział Norton, już nazajutrz mieliśmy przekroczyć granicę Nowego Meksyku. Ale zanim to się stało, podczas wieczornego biwaku ukazał się nam czarny koń, o którym już wspomniałem. Koń wyglądający na nocną zjawę. Nocny gość zerwałem się pierwszy. Pierwszy chwyciłem za cugle chrapiącego ze zmęczenia i przerażenia zwierzęcia. Ostrożnie! Zaszeptał za mymi plecami Norton. Nie odpowiedziałem. Na grzbiecie konia siedział. Raczej leżał człowiek z dłońmi wplątanymi w grzywę, z głową przytuloną do karku. Dotknąłem ramienia tajemniczego jeźdźca. Nawet nie drgnął. Trzeba go ściągnąć. Hal, niech pan odłoży strzelbę, sam nie dam rady. Ale i we dwóch dopiero z wielkim trudem zdjęliśmy jeźdźca z siodła. Najwięcej kłopotu sprawiło rozgięcie zaciśniętych kurczowo na końskiej grzywie palców. Koń się płoszył. W końcu zupełnie bezwładne ciało zsunęliśmy z grzbietu. Ostrożnie, powiedziałem. Tak, teraz połóżmy go. Hal, dorzuć do ognia. I spętaj zwierzę, dodał Norton. Cóż za niespokojne stworzenie. Czy on żyje, doktorze? Sprawdzimy. Płomień rozbłysł i począł migotać, bo z ciemności dmuchnął wiatr. Ukląkłem obok nieruchomego ciała. Zbadałem puls. Bił, chociaż bardzo słabo. Żyje, powiedziałem. Trzeba teraz poszukać przyczyny omdlenia. To jasne, doktorze. Musiał pędzić strasznie długo. Wyczerpała go taka jazda, ja sam. Przyjrzał się pan koniowi? Przerwałem. Nie wygląda na to, żeby odbył długą drogę, a nasz gość, jak widać, wcale nie ułomek. Tacy nie mdleją nawet po najdłuższej jeździe. Nie, przyczyna musi być inna. Ba, jaka? Właśnie jej szukam. Nieznajomy miał na sobie grubą kamizelkę, a pod nią flanelową koszulę. Palcami rąk wyczułem, jak pierś podnosi się i opada w wyraźnie wyczuwalnym oddechu. Nie odkryłem żadnego widocznego obrażenia ciała, mimo że Hal przyświecał mi łuczywem. I co, doktorze? Niecierpliwił się Norton. Jak dotychczas, nic. Potrzebna mi woda. Hal, zakomenderował handlarz, skocz do rzeczki. W parę minut później chlusnąłem wiaderkiem na twarz leżącego. Poruszył głową i otworzył oczy. Wymamrotał coś niezrozumiale, usiłował powstać, ale tylko jęknął i opadł z powrotem na trawę. Co wam jest? Zapytałem. Piekielnie boli, stęknął. Tak mnie urządził. Reszty zdania nie dosłyszałem. Zamknął oczy i leżał nieruchomo, ciężko dysząc. Musimy go przewrócić, stwierdziłem. No, razem. Dotknąłem pleców. O, u licha. Hal, niech pan weźmie drugie łuczywo i dorzuci do ognia. Źle widzę. Rzeczywiście źle widziałem. Za to moje palce trafiły na lepką, prawie już zaskorupiałą powłokę, przypominającą w dotyku klej. Dobrze wiedziałem, co to takiego. Hal, jeszcze wody. Ten człowiek jest ranny. Słyszy mnie pan? Zwróciłem się do leżącego. Coś mruknął. Jak pan się czuje? Źle. Stęknął nie odwracając głowy. Plecy mnie pieką jak ogniem. Zaraz temu zaradzimy. Trochę poboli. Ma pan szczęście, że trafił pan na lekarza. Na lekarza? Mruknął. I to jakiego? Wtrącił się Norton. Trzeba odlepić koszulę, przyschła do rany, tylko powinszować. Czego? Umarłby pan z upływu krwi. Nic nie odpowiedział. Zlałem mu plecy wodą, a kiedy materiał nieco zmiękł, poczęliśmy, Norton i ja,
rozbierać nieszczęśnika. Kiepsko nam szło, przede wszystkim dlatego, że nie chciałem przysparzać rannemu dodatkowego bólu, po drugie, że mimo wody materiał nadal przylegał do rany, po trzecie, przeszkadzała nam zła widoczność. Z wielkim trudem zdołaliśmy ściągnąć kamizelkę, z koszulą poszło jeszcze gorzej. Spocony z wysiłku zdołałem wreszcie oderwać flanelę od ciała. Natychmiast popłynęła krew. Przyniosłem swą podręczną apteczkę, obmyłem ranę i nałożyłem opatrunek. W tych warunkach szukanie kuli, która, jak stwierdziłem, nie przeszła na wylot, nie mogło dać wyników. Dlatego, obandażowawszy pacjenta, powiedziałem, kuli poszukamy jutro. To nie od kuli. Jęknął przewróciwszy się na bok. Dostałem nożem. Zrobiło mi się wstyd. Nie rozpoznałem przyczyny zranienia. To należało położyć na karb złej widoczności, ale zawsze. Tym lepiej, mruknąłem. Czy jest tu w pobliżu jakiś salon? Na takim pustkowiu? No, to gdzież pana w ten sposób urządzono? Gdzie? Właśnie na pustkowiu. A kto? Żebym ja to wiedział. Wzruszyłem ramionami. Nie chciał zdradzić tajemnicy. Jego sprawa. Pomogłem mu wstać, a później umieściliśmy leże niedaleko ogniska, gdzie ułożył się jak mógł najwygodniej. Napojony kawą, co uznałem za konieczne wobec takiego osłabienia, prawie natychmiast zasnął. Co z nim będzie, doktorze? Odezwał się Norton. Jeśli nie zajdą jakieś komplikacje, za parę dni z powrotem znajdzie się na końskim grzbiecie. Miał szczęście, że koszula zatamowała upływ krwi i że trafił na nas. Więc jutro nie ruszy się stąd. Wiem, że panu się spieszy. Niestety, jutro nie będzie zdolny do jazdy. Handlarz nie pytał więcej. Rozstawiliśmy warty, które miały się zmieniać co 2 godziny. Należało zachować ostrożność. Tajemniczy jeździec stanowił dowód, że okolica nie jest bezludna, jak się nam wydawało. Kto wie, może nawet naszego gościa ścigano? Jednak noc upłynęła spokojnie, a jedynym skutkiem czuwania była moja senność. Ziewając i przeciągając się wstałem ze swego legowiska, zbudzony brzękiem garnczków, trzaskaniem polan w ognisku i zapachem kawy unoszącym się nad kociołkiem. To Hal, który pełnił końcową wartę, krzątał się teraz przy przyrządzaniu rannego posiłku. Norton jeszcze spał, mimo że słońce dawno wspięło się na niebo, co według zwyczajów i miary dalekiego zachodu świadczyło o bardzo późnej godzinie. Mój pacjent także drzemał. Chwilę przysłuchiwałem się równemu oddechowi, potem odszedłem w stronę lasu, gdzie wśród sitowi ciurkał strumyczek i gdzie pasło się stado naszych koni, a między nimi wierzchowiec nocnego gościa. Dawno nie oglądałem tak wspaniale prezentującego się zwierzęcia. Było kruczoczarne, czernią przechodzącą w granat, z jedną białą strzałką na czole. Czyżby koniokrat? Pomyślałem nagle, wspomniawszy liche odzienie naszego gościa. Opluskałem się w wodzie i wróciłem do obozowiska. Norton już wstał. Mamy piękny dzień, doktorze, powitał mnie wesoło. Co porabia mój pacjent? Jak pan widzi, wskazał na otuloną derką postać. Niech sobie jeszcze pośpi, odparłem. Tylko mu na dobre to wyjdzie, a teraz. Ująłem Nortona pod ramię i powiodłem w stronę lasu. Czy pan zwrócił uwagę na uprząż i na konia naszego przybysza? No, było dość ciemno. Więc niech się pan teraz przypatrzy. Rozejrzał się dokoła i cicho gwizdnął. Ho, ho, to zwierzę jest warte. Mniejsza z tym, ile. Na pewno bardzo drogi koń, a nasz niespodziewany przybysz jakoś nie wygląda na właściciela. Podejrzewa pan, że daliśmy schronienie koniokradowi? Jednak ja oglądałem jeszcze gorszych obdartusów z nie mniej wspaniałymi wierzchowcami. Tu, na dalekim zachodzie, do pewnych spraw należy przykładać inną miarę. Pouczywszy mnie w ten sposób, chciał wrócić do ogniska. Zatrzymałem go. Chcę obejrzeć uprząż, powiedziałem, ale tak, żeby tego nikt nie zauważył. Dobrze, jakoś to urządzę. Pan jest podejrzliwy, doktorze. Tylko, ostrożny. Cóż pan wie o tym człowieku? Istotnie, nic, więc spróbujmy dowiedzieć się. Wróciliśmy w samą porę, bo Hal kończył pieczenie ostatniego podpłomyka, a ranny już się przebudził i siedział okryty kocem. Na mój widok usiłował wstać. Natychmiast go powstrzymałem. Żadnego wysiłku, rozkazałem, dopóki nie obejrzę rany. Dowiedziałem się, kto mnie wyciągnął z biedy, odparł powoli. Dziękuję. Każdy postąpiłby podobnie. Nie każdy, zaprotestował słabo. Na przykład ten, który mnie tak dziabnął. W czasie bójki, żeby to, podszedł do mnie znienacka i ciachnął. Nawet nie wiem, kto. Tylu ich było? 5. Dobrze, że koń znalazł się pod bokiem i że trafiłem do was. Koń trafił, sprostowałem. Bo jeździec nie władał ani ręką, ani nogą. Uśmiechnął się z widocznym wysiłkiem. Ten uśmiech, ta twarz, ten głos wydały mi się znajome. Och, stęknął. Gdy się poruszę, zaraz mnie rwie. Czy to duża rana? Duża, nieduża. Podczas wczorajszych ciemności niewiele mogłem zobaczyć. Sprawdzę teraz, ale najpierw kawa. Hal, jak zwykle milczący, podał wydzielone porcje.
Wędzony boczek na podpłomyku nigdzie tak nie smakuje, jak na prerii. Sprawdziłem to wielokrotnie i nigdy człowiek nie zjada tyle, co podczas dalekiej wędrówki konnej. Dlatego przestałem się dziwić traperom, którzy po pochłonięciu funta pieczeni twierdzili, wcale nie żartem, że zdołali zaspokoić pierwszy głód. Znałem jednego z takich. Jadł za 5, a przecież był zawsze szczupły, nawet chudy. Mieszczuch, który by spróbował tak się odżywiać, popadłby szybko w żołądkowe dolegliwości albo roztył się do karykaturalnych rozmiarów. Jednakże wadą traperskiego odżywiania jest całkowity brak owoców i jarzyn. W przeciwieństwie do Indian, których jadłospis nie ogranicza się do potraw mięsnych, jedzą leśne jagody, kukurydzę w rozmaitych postaciach, a lecznicze wywary z ziół znane są czarownikom wszystkich plemion. Traper nie zna niczego poza mięsem, bo też w swym wędrownym życiu nie ma możliwości ani zdobycia, ani tym bardziej dźwigania ze sobą szybko psujących się owoców lub jarzyn. Co najwyżej nosi nabytą w jakimś miasteczku mąkę i to w niewielkiej ilości. Odżywianie się wyłącznie mięsem powoduje nadkwasotę żołądka, przypadłość dokuczliwą i na dłuższy okres nawet groźną dla organizmu człowieka. Zawsze po kilku miesiącach pobytu na dzikim zachodzie, gdzie mięso stanowiło podstawę pożywienia, wracałem do Milwaukee stęskniony za kapustą, ziemniakami, fasolą, pełen marzeń o śliwkach, jabłkach i wiśniach. Ale teraz znajdowałem się dopiero na początku wielkiej i dalekiej drogi, więc boczek na gorącym podpłomyku był dla mnie znów smakowitą nowością. Po rannym posiłku zająłem się naszym gościem. Stękał i kwękał, gdy zdejmowałem bandaże, a jeszcze bardziej, gdy zabrałem się do odlepiania przyschłego opatrunku. Rana się nieco zaskorupiła, stanowiło ją długie i wąskie cięcie. Uderzającemu albo drgnęła ręka, albo też uderzony pochylił się i to mu ocaliło życie. Ostrze noża trafiło w żebro i ześliznęło się, czyniąc paskudne na oko, ale w istocie mało niebezpieczne skaleczenie. Norton, który z zainteresowaniem przyglądał się operacji, mruknął coś na temat znakomitych leków indyjskich, zwłaszcza pewnego ziela, które przyłożone do rany usuwa ból i szybko goi. Ma pan to ziele? Zapytałem. Nie. To może go poszukamy? Ba, nawet nie wiem, gdzie rośnie. No to, uśmiechnąłem się, poprzestaniemy na tradycyjnym sposobie leczenia. Pan jest naprawdę lekarzem? Zapytał ranny. Takim, co w mieście przyjmuje pacjentów? Jestem. I leczy pan ludzi na prerii? Od przypadku do przypadku. No, gotowe. Czy to coś poważnego? topowy.com. Najlepsze audiobooki. Gdyby było coś poważnego, nie siedziałby pan tak swobodnie i nie zjadł tak obfitego śniadania. Myślę, że nawet gorączka nie wystąpiła. Organizm silny, a rana, jak na dziki zachód, powierzchowna. W sumie, za kilka dni będzie pan brykał jak młody jelonek, a na pamiątkę zostanie tylko blizna. I mogę jechać konno? Dzisiaj. Nie radzę. Opatrunek zacznie trzeć ranę i doprowadzi do zaognienia. Dlatego nie trzeba schylać się zbyt często. Muszę uprać koszulę i kamizelkę. Lepiej to odłożyć na później. Doktorze, wtrącił się Norton, coś panu pokażę. Proszę leżeć spokojnie. Poleciłem pacjentowi i wstałem. Odeszliśmy kilka kroków od ogniska. Będzie mógł utrzymać się w siodle? Zagadnął szeptem. Na pewno, jeśli nie nastąpią komplikacje. O, toś mnie pan pocieszył. A ileż czasu trzeba na zagojenie? Niech pan rusza, odparłem. Za 2-3 dni dopędzę was. Potrząsnął energicznie głową. Nigdy na coś takiego nie przystanę. Uważam, że jestem odpowiedzialny za pana, a na samotnego wędrowca czyha tu wiele niebezpieczeństw. Przede wszystkim niesłychanie łatwo zabłądzić. A co będzie, gdy pańskiemu pacjentowi nagle się pogorszy? Więc co pan proponuje? Znalazłem się w rozterce, ale przecież nie zostawię rannego człowieka. Dziś nie ruszymy się stąd, a jutro zobaczy się. Odpowiada to panu? Porządny z pana chłop, Norton. Dziękuję. Nie ma za co. Oglądał pan uprząż? Tak, właśnie dlatego odciągnąłem pana na bok. To wspaniała uprząż. Nikt nie używa podobnej na dzikim zachodzie. Zbyt wiele kosztuje, a złodziejów tu nie brak. Sądzi pan, że gościmy konie okrada? Może. Proszę go spróbować pociągnąć za język. Spróbuję. Kiedy wróciliśmy, nieznajomy, owinięty w koc, znowu spał. Wygląda na to, jakby przez kilka nocy czuwał, stwierdził szeptem Norton. Niekoniecznie. Jest bardzo osłabiony upływem krwi. Weźmiemy go na spytki, gdy odpocznie. A gdzież to Hal? Rozejrzałem się. Hal klęczał nad brzegiem strumienia, dostrzegałem tylko czubek jego głowy. Pewnie nabiera wody, zauważył Norton. Ale cóż teraz poczniemy, doktorze? Tyle wolnego czasu i nic do roboty. Bardzo to nudne. Miał rację. Przymusowy postój na prerii nie należy do przyjemności. Można by iść do lasu na małe polowanie, rozważał głośno Norton. Ale ani to pora, ani bezpiecznie. Rozsądek nakazuje trzymać się razem. Ten ranny jegomość nie daje mi spokoju. Przecież wiozę towar za dobrych paręset dolarów.
Legnijmy na słonku. Dogrzewa coraz mocniej. Tak też postąpiliśmy. Leżałem, przymknąwszy oczy, aż złapał mnie sen. Odrabiałem zaległości minionej nocy. Kiedy się ocknąłem, było już dobrze po południu. Norton spał obok, jeszcze się nie obudził. Niezmordowany i milczący Hal coś tam pitrasił przy skąpym ogniu. Pachniało mięsem, mąką i jeszcze czymś, czego nie potrafiłem odgadnąć. W chwilę później okazało się, że to najprawdziwsza grochówka. Zbudziliśmy Nortona i mego pacjenta i szybko zabraliśmy się do jedzenia. Wydaje mi się, powiedziałem do rannego, że już jutro będzie pan mógł jako tako utrzymać się na siodle. Radzę udać się do najbliższego miasteczka i tam przez kilka dni odpocząć. A wy dokąd jedziecie? Nie przypadło mi do smaku takie pytanie, więc odpowiedziałem niezbyt grzecznie, jak odpowiada się w tych stronach na pytania osób zbyt ciekawych. Wskazałem palcem przed siebie i powiedziałem krótko, tam, a później machnąłem ręką za siebie i dodałem, tylda stamtąd. Chyba zrozumiał, bo wyraz zakłopotania odmalował się na jego twarzy. Przepraszam, powiedział półgłosem, gdybym mógł, przyłączyć się. Chociaż na kilka dni. O, to już nie zależy od mej zgody. Proszę się zwrócić do szefa, wskazałem na Nortona. Moja odpowiedź musiała go zaskoczyć. Nie powtórzył pytania. Oceniłem, że nie zalicza się do tych bezczelnych typów, które próbują wbrew wszystkiemu narzucać swe towarzystwo i pokrywać niewyrobienie życiowe tupetem. Uznałem go za człowieka skromnego i zapisałem mu to na plus. Nie, odezwał się Norton. Nie możemy skorzystać z pańskiej propozycji. Udzielenie pomocy rannemu to był nasz obowiązek, ale na tym rzecz się kończy. To znaczy, że mnie pan wypędza, mruknął ranny. Nie mam ani kawałka jedzenia, ani broni. Podzielimy się zapasami i każdy ruszy w swoją stronę. Preria jest szeroka, starczy miejsca dla każdego. Gdybym mógł wrócić, szepnął na pół do siebie, na pół do nas. Ale to niemożliwe. Nie pytaliśmy się. Przerwałem, o powód nocnej wizyty. Nie nasza to sprawa, ale od nas zależy dobieranie sobie towarzyszy. Powiedziałem to specjalnie ostrym tonem, licząc, że w ten sposób spowoduje naturalny odruch oburzenia, że przybysz wreszcie zdradzi swą tajemnicę. Przyszedł Hal i, jak zwykle bez słowa wyjaśnienia, rozłożył na trawie 2 sztuki mokrego materiału. Koszulę i kamizelkę nieznajomego. Uprał. Ranny zauważył to i aż poczerwieniał na opalonej twarzy. Dziękuję, powiedział. Mogłem sam to zrobić. Nie mógł pan, odparłem, nie wolno się schylać. Teraz to wyschnie, otrzyma pan żywność, a jutro o świcie rozstaniemy się, co będzie pięknym zakończeniem naszego spotkania. Wobec pańskiego milczenia, dodałem po krótkiej przerwie. Chyba mówię zrozumiale? Skinął głową. Znałem kiedyś pewnego doktora. Odezwał się i dużo mu zawdzięczam. Panu również, ale nie o tym chciałem mówić. Nazywam się Louis Stone. Byłem traperem, poszukiwaczem metali, kowbojem. Wiodło misje różnie, ale ostatnio bardzo kiepsko. Dlatego zgodziłem się wziąć udział w wyprawie myśliwskiej. Wciągnął mnie do niej przygodny znajomy, ale od początku wszystko mi się nie podobało. Umilkł. Kiepska płaca? Zapytałem, aby go skłonić do dalszego mówienia. Płaca była dobra, tylko że zupełnie nie wiedziałem, co mam robić, a ja lubię wiedzieć. Myślałem, że będę tropicielem zwierzyny i opiekunem czuwającym nad myśliwymi, a skończyło się na tym, że rąbałem drzewo, nosiłem wodę, czyściłem i karmiłem konie, rozbijałem namioty, a nawet szorowałem garnki. A poza tym, oni nie mają pojęcia, jak zachowywać się na prerii. I dlatego postanowił pan uciec, zauważył Norton. Nie dlatego. Zawarłem umowę na 3 miesiące i byłbym jej dotrzymał, gdyby. Jak już powiedziałem, tę pracę naraił mi pewien znajomy kowboj, który się wynajmuje do pilnowania bydła w lecie, a zimą rzuca robotę i ucieka do miasta. Nic złego o nim nie słyszałem. Ściągnął mnie do sta. Louis razem z 2 innych i tam przedstawił jakiemuś panu. To musiał być wielki pan. Powiadam, wielki, bo miał lokaja ubranego niby generał, w czerwoną kurtkę ze złotymi lampasami. Nigdy takiego dotąd nie oglądałem. Ten wielki pan nazywał się Roger Dean, syn fabrykanta, facet strasznie bogaty. To on zaprojektował wycieczkę na Dziki Zachód i do niego zgodził mnie znajomek. Wyprawa była zwariowana od samego początku. Lokaj, kuchcik i nas, świeżo zwerbowanych, 4. Ruszyliśmy na koniach, ale i z wozem wyładowanym namiotami i różnym sprzętem. Takim, jaki tylko wariat mógłby zabierać w te strony. Nie uwierzycie, gdy powiem, że przywieźli z miasta stół i krzesła, że ten stół przed każdym posiłkiem lokaj nakrywa białym obrusem i podaje potrawy na tacy. Słyszał kto o czymś takim? Uśmiechnąłem się. Pan nie wierzy, doktorze? Nie takie dziwy oglądałem. No, właśnie, oni wiozą żelazny piecyk do gotowania, naftowe lampy, świeczniki i mnóstwo tym podobnych rzeczy. Najgorsze, że ci ludzie zupełnie nie pasują do tych stron. Jak to, nie pasują? Zapytał Norton. Powiem panu tyle, że jedna z pań.
Pań, zdziwiłem się. Tam są kobiety? Zapomniałem powiedzieć, że Dean zabrał na swą zwariowaną wyprawę żonę i jej siostrę. Otóż jedna z tych kobiet zapytała mnie, czy nie można by złapać w sidła bizona. Słyszycie, bizona w sidła, a tamci mężczyźni. Poczekaj, Stone, znowu wtrąciłem się. Opowiadasz tak chaotycznie, że nie sposób się zorientować. Kto towarzyszy Deanowi? Mówiłem, żona, jej siostra i jeszcze taki jegomość, koleżka Deana. Nazywa się Skader. To już wszyscy? Wszyscy. Ten Skader właśnie chciał zapolować na pumy, żeby przywieźć piękne futro z wyprawy. Co za szczęście, że w tych stronach nie ma pum. Takie polowanie kiepsko by się skończyło. Co prawda Ratmor. Stop, krzyknąłem. Kto to jest Ratmor? Nie mówiłem? Zdziwił się. Tak się właśnie nazywa mój znajomek, który mnie wciągnął do wyprawy. Ten Ratmor wiele mu obiecywał, nawet polowanie na pumy, chwytanie grzechotników, ściganie antylop i inne cuda, tylko na łapanie bizonów w sieci przystać nie chciał. Nawet jak na jego ugarstwa, było tego za wiele. Długo jechaliśmy, aż przywlekliśmy się w te okolice, z tabunkiem koni, z wozem. Jakie to konie, możecie sprawdzić, na jednym z nich tu przybyłem. Przyznać muszę, że i obaj mężczyźni, i kobiety umieją trzymać się na siodle, jak na miejskich ludzi. Więc powiadam, jak tu przybyliśmy, a po drodze nie spotkaliśmy nic godnego do polowania, Dean począł się krzywić. Tak go podbechtały kobiety. Powiedział Rathmorowi, sam to przypadkiem słyszałem, że ich oszukuje, bo wodzi po bezdrożach, na których nawet komara się nie uwidzi. Rathmore przysięgał, że to nie jego wina. Zbyt wolno jedziemy, zbyt wiele czasu traci się na różne kolacyjki, na ranne ubieranie się. Jeszcze tam różnych różności mu nagadał. Potem dodał, że zwierzyny jest w bród na terenie Nowego Meksyku, a nie tutaj. Rathmore miał sporo racji, ale nieco przesolił swym ostrym tonem. Widziałem, jak Dean poczerwieniał na twarzy i nie wiem, na czym by się to skończyło, gdyby nie Florence, to jego żona. Przybiegła usłyszawszy gromki głos Rathmora, odciągnęła męża na bok i coś mu tam tłumaczyła. Wreszcie Dean przyszedł do nas, do Rathmora i do mnie, i powiedział, że poczeka kilka dni, lecz jeśli i wówczas nie pokażą się bizony, pumy i antylopy, zwolni nas z pracy, bo nie dotrzymaliśmy obietnicy. Rathmore tylko wzruszył ramionami, wziął mnie pod ramię i prawie siłą odprowadził, nawet się nie obejrzawszy. A kiedy znaleźliśmy się odpowiednio daleko, zapytał, czy widziałem kiedy większego wariata. Zaprzeczyłem, bo przecież trzeba być głupcem, aby tu, na pustkowiu, odprawiać jedynych ludzi znających właściwą drogę. Tego dnia i 2 następnych nic więcej się nie wydarzyło. Nawet Dean bardzo grzecznie się do nas odzywał, a Rathmore postępował tak, jakby nic między nim a Deanem nie zaszło. Ale którejś nocy, bardzo późno, kiedy nawet Kuchcik i Lokaj poszli spać, wyciągnął naszą trójkę daleko za obóz. Tu muszę wspomnieć, że na nas 4 ciążył obowiązek całonocnych wart, więc nawet gdyby ktoś ze śpiących obudził się i spotkał nas przypadkiem, nie mógłby mieć żadnych podejrzeń. Bardzo byłem ciekaw, o co Rathmorowi chodzi. Kiedy usiedliśmy, powiedział, że trzeba zmiękczyć tych greenhornów, bo w przeciwnym wypadku zaczną nami pomiatać. Jak to zrobić? Ano, skoro świt należy wymówić im pracę. Jeśli się nie przelękną, wsiądziemy na konie i odjedziemy. Nie za daleko, ale tak, byśmy mogli ich śledzić, sami będąc niewidoczni. Po kilku dniach, kiedy się najedzą strachu i z kretesem zabłądzą, wrócimy podyktować warunki. Nie powiem, żeby się mnie to podobało, ale milczałem. Wtedy odezwał się chudy Bob. Podobno nazywa się Kredl, ale zawsze słyszałem, jak nań wołano Bob albo chudy, bo rzeczywiście bardziej przypomina szkielet niż żywego człowieka. Ten jegomość nie podobał mi się od pierwszej chwili, gdy go ujrzałem w sta. Louis, ale pomyślałem wtedy, że Rathmore wie, kogo sobie dobiera. Ten chudy Bob teraz powiedział, że przecież wyprawa greenhornów może spotkać przypadkowo jakiegoś trapera, który doprowadzi ich do najbliższego miasteczka, a tam już sobie dadzą radę. I co nam wtedy z tego przyjdzie? Zapytał. Tylko stracimy dobrze płatną pracę. Ja radzę zabezpieczyć się. W jaki sposób? Zapytałem. W jaki? Zabierzemy co najlepsze ich konie i zwiejemy nocą. Jeśli później nawet znajdą przewodnika, my zarobimy nieźle na koniach. Wiecie chyba, co są warte? Jeśli przewodnika nie znajdą, zgłosimy się po kilku dniach i podyktujemy warunki. Ręczę, że będą tak przerażeni, iż przystaną na wszystko i wybaczą nam taką sztuczkę. Myślałem, że Rathmore oburzy się. Gdzie tam? Zaśmiał się, a reszta mu zawtórowała. Z wyjątkiem mnie. Przecież ci ludzie planowali rabunek. Ja się trzymam daleko od takich spraw. Zaraz też odezwałem się, że na mnie niech nie liczą. Ani przy ucieczce, ani przy rabunku. Umilkli, a później chudy burknął, że ślamazarów nie potrzeba. Pewnie doszłoby do kłótni, żeby nie Rathmore. Pamiętam, jak powiedział ostro.
Ty, chudy, nie obrażaj mego przyjaciela. Stone nie jest ślamazarą i nigdy nie był. Zapamiętaj sobie, po takiej uwadze nikt już nie ośmielił się mnie zaczepić i narada skończyła się na niczym. Myślałem, że Ratmore zrezygnował ze swego planu. Ale gdzie tam? Tylko udawał i żeby nie przypadek, nic bym o tym nie wiedział. To zdarzyło się w nocy. Trzymałem pierwszą wartę wieczorną, a kiedy Ratmore przyszedł mnie zluzować, począłem szukać miejsca do spania. Wreszcie odkryłem jakiś dołek, w sam raz dla mnie. Streszczaj się, wtrąciłem, inaczej nie skończysz do rana. Musiałem tak powiedzieć, bo Stone zaplątał się w szczegóły, które nie mogły nas interesować. Przypomniał mi w ten sposób bardzo wielu traperów, którzy po tygodniach przymusowego milczenia, gdy spotykają ludzi, stają się wodospadami gadatliwości i każdą swą opowieść przedłużają zupełnie zbędnymi opisami. A poza tym nabrałem pewności, że Stone'a już raz w swym życiu musiałem spotkać. Louis Stone, powtarzałem w myślach i nagle otworzyła się w moim mózgu jakaś klepka. Louis, już wiedziałem, a czy on mnie poznał, czy też moja sylwetka zatarła się w jego pamięci? I co się stało później? Przynagliłem. Dołek był kiepski, albo może to przeczucie? Słyszałem od mądrych ludzi o przeczuciach, które ostrzegają. Teraz zniecierpliwił się Norton. Doktor miał rację, w ten sposób nie dojdziemy do żadnego mądrego końca. Co nas obchodzi jakiś dołek? Przepraszam, chcę wytłumaczyć dokładnie, żebyście mnie uwierzyli. Dalej, ponagliłem go, właśnie mówię. Począłem wałęsać się tu i ówdzie. Zajrzałem do koni, które rozłożyły się w trawie, pokręciłem się dokoła wozu, w którym spali Kuchcik i Lokaj, wreszcie obszedłem 3 namioty. Jeden z nich zajmował Dean z żoną, drugi siostra żony, trzeci koleżka Deana. Nie obchodzą nas te szczegóły, zauważyłem. Rozumiem, we wszystkich namiotach i w wozie było ciemno i cicho. Rzecz normalna, natomiast dziwne mi się wydało, że podczas tej wędrówki nie spotkałem żadnego z naszej czwórki. Gdzież się podział Ratmore, który objął po mnie wartę? Gdzie inni? Postanowiłem ich odszukać. Zacząłem podejrzewać, że się zebrali na jakąś naradę i to w tajemnicy przede mną. To mi się bardzo nie podobało. Znalazłem ich bez wielkiego trudu. Pewnie sądzili, że już od dawna śpię i gadali zbyt głośno jak na nocną ciszę. Może się nawet pokłócili, bo nagle usłyszałem głosy. Przypadłem do ziemi. Wtedy najlepiej zorientować się w kierunku, skąd dźwięk dobiega. Nie jestem tropicielem śladów, ale przecież nieraz podchodziłem zwierzynę, więc miałem nieco wprawy. Odkryłem ich we wgłębieniu gruntu, jakieś 100 kroków od naszego obozowiska. Gdybym nawet stąpał jak bizon, nie dosłyszeliby mnie. Tak się zagadali. Postaci nie rozróżniałem, było zbyt ciemno. Poznawałem je po głosie. Właśnie odezwał się Ratmore. Powiedział coś w tym rodzaju. Bo dokładnie nie pamiętam. Chudy, wal zaraz do koni, weź siodła i przygotuj do drogi trójkę, którą wybrałem. Nie pomylisz się, chudy, od razu go poznałem po głosie, mruknął, że nie jest ślepy. Jego buty zaszeleściły w trawie o kilka cali od mej głowy i odszedł. A co zrobimy ze Stone? Zapytał ten drugi. Nic, odpowiedział Ratmore, niech sobie z nimi zostanie. Wycofałem się tak szybko, jak tylko to było możliwe bez spowodowania nadmiernego hałasu. Przyznaję, że nie wiedziałem, co mam począć. Czy pobiec do namiotów i obudzić Deana, czy też gnać za chudym? Doszedłem do wniosku, że zanim podniosę alarm i zanim zaspany Dean zdobędzie się na decyzję, tamci zdążą uciec albo, gorzej jeszcze, zaatakują nas. Dlatego skierowałem się nie ku namiotom, ale w stronę koni. Pomyślałem, że w takich ciemnościach chudy nie od razu mnie pozna. Wykorzystam zaskoczenie i powalę go, zanim Ratmore nadejdzie, a później załatwię Ratmura i jego koleżkę. Co to znaczy, załatwię? Wtrącił się Norton. Chciałeś ich zabić? Gdzie tam? Nie znoszę mokrej roboty. Po prostu miałem zamiar ogłuszyć i związać. O resztę niechby się Dean martwił. Źle kalkulowałem? Świetnie, odparłem, ale nic z tego nie wyszło. Skąd pan wie? Bo w przeciwnym wypadku nie siedziałbyś tu z nami. Ano tak, musiałem kapinkę zgłupieć po tym wszystkim. Prawda, nic z tego nie wyszło. Skoczyłem na chudego, gdy dopinał popręg przy siodle, ale w tej samej chwili wpadli tamci dwaj. Wtedy chudy ryknął, to Stone. Dalej na niego. Wiedziałem, że nie dam rady, 3 na 1. Musiałem czym prędzej zniknąć. Koń stał tak blisko, że tylko ręką sięgnąć. Trzasnąłem chudego pięścią w głowę, złapałem za cugle, nogę wsunąłem w strzemię i wtedy ktoś mnie dziabnął. Nawet nie bardzo zabolało. Wskoczyłem na siodło i pognałem prosto przed siebie i nie wiadomo gdzie. Później musiałem zemdleć, bo już nic więcej nie pamiętam. To wszystko. No tak, mruknąłem. Paskudna historia. Co ja mam teraz robić, doktorze? Najpierw umyć się, odparłem żartem. Nie wyobrażasz sobie, jaki jesteś brudny. Chodź, zaprowadzę cię do strumienia.
Pomogłem mu wstać i powlekliśmy się pod las, gdzie woda ciurkała po piaszczystym dnie. Stone ukląkł ostrożnie na brzegu i niemrawo spłukiwał brud z twarzy i szyi. Przyglądałem się temu przestrzegając, żeby nie zachlapał pleców i opatrunku. Wreszcie, gdy ukończył swą toaletę i siadł przy mnie, zapytałem półgłosem: tak więc, Złoty Louis, zostałeś koniokradem? Złoty Louis wytrzeszczył na mnie oczy. Wydało mi się, że nawet pobladł pod opalenizną. Pan się myli, mam dobrą pamięć. Ty jesteś Złoty Louis. Pamiętasz Arizonę? Nie wiem, o czym pan mówi. Wiesz, widziałeś mnie w Pueblo Navajów, w gospodzie Arizonać, w Rainy Valley. I ja ciebie tam widziałem. Czemu jesteś taki niewdzięczny, że nie chcesz przyznać się osobie, która już raz wyciągnęła cię z biedy? Drgnął, jakby go grzechotnik ukąsił. Więc to był pan, doktorze? Świetnie udajesz, Louis, stwierdziłem. Ależ nie, zapomniałem, to było tak dawno. Wyciągnąłem cię z biedy nie po to, żebyś kradł konie. Nie jestem złodziejem. Zaprotestował energicznie. Przysięgam, że wszystko, co opowiedziałem, jest prawdą. To znaczy, że stałeś się koniokradem z przypadku. Myślę, że konia należałoby zwrócić. W jaki sposób? Tamci na pewno zrobiliby ze mnie koniokrada, jeśli już nie zrobili. Tym bardziej należy zwierzę oddać właścicielowi. Pomogę ci w tym, Louis. Dziękuję, doktorze. Ale co za przypadek? Chyba już minęło ze 4 lata, prawda? Co porabiałeś przez ten czas? Wróciłem do eksplorerstwa. Z jakim skutkiem? Trafiłem na Bonauzę. Zebrałem złota, ile tylko mogłem zmieścić w jukach i ruszyłem do miasta. Po czym wydałeś wszystko po saloonach. Zgadł pan. Pieniędzy starczyło mi aż do wiosny. Wówczas ruszyłem z powrotem do swej kopalni skarbów. I nie trafiłeś. Ja bym nie trafił. Wystarczy, żebym raz zerknął na okolice, a już wszystko mam w głowie. Trafiłem nie zmyliwszy drogi ani ocal. Zabrałem z sobą jucznego i dobrze się rozglądałem, czy kto za mną nie jedzie. To była mała, ustronna dolinka z siklawą walącą z samego środka pionowej skały. Dalej strumyk torował sobie drogę pośród głazów, aby zniknąć bez śladu w rozpatlinie. Kiedy po raz drugi przybyłem do dolinki, wyglądała, jakby uległa trzęsieniu ziemi. Przecierałem oczy i sprawdzałem drogę. Powędrowałem na lewo i na prawo, przed siebie i do tyłu. Po raz pierwszy przeląkłem się, że zbłądziłem. Ani śladu wodospadu, ani śladu potoczku, pionowa ściana zmieniła się w łagodną pochyłość, a dno dolinki jeżyło się od kanciastych głazów, między którymi leżały zwały piachu i drobnych kamyków. Ale ja nadal szukałem swego majątku pogrzebanego pod ziemią. Czasem zdarza się, że zbocze góry, które runęło, odsłania ukryte skarby. Tu nic się nie odsłoniło. W ten sposób skończyła się moja bonanza. Żebym wrócił tej samej jesieni, byłbym bogaczem jak ten Dean. Takiego mam pecha. Nie przesadzaj, Louis. Już niejednemu wydarzyła się podobna przygoda. No, wracajmy. Doktorze, zaniepokoił się. Czy pana towarzysze wiedzą, że ja jestem Złoty Louis? Nie wiedzą i nie dowiedzą się. Ja im tego nie zdradzę, ale warunek. Jaki? Nie powiedz nikomu, gdzie i kiedy spotkaliśmy się za pierwszym razem. Ja tu uchodzę za mieszczucha i Greenhorna i nie pragnę zmieniać tej opinii. Dlaczego? To moja sprawa. Przyrzekam, doktorze. Świetnie, chodźmy. A teraz kilka słów wyjaśnienia poświęconych Złotemu Lewisowi, czy też Lewisowi Stone, jak kto woli. Wspomniałem uprzednio, że w Caretta 883 roku bawiłem kilka miesięcy wraz z Karolem Gordonem w Arizonie, głównie w okolicach małego miasteczka o nazwie Rainy Valley, a oprócz tego na terytoriach plemienia Navajów z wodzami, z którymi zawarliśmy wieczystą przyjaźń. Nasz pobyt w tamtych stronach związany był, o czym również już wspomniałem, z koniecznością likwidacji bandy rabusiów noszącej nazwę Słońce Arizony. Nie była to grupka luźno z sobą związanych urwipołciów i zabijaków, lecz zwarta organizacja, nieco wzorowana na głośnym Ku Klux Klanie, licząca chyba ponad 100 członków podległych tajnemu kierownictwu i rzadko kiedy nawzajem się znających. Dla celów rozpoznawczych posługiwali się hasłem i oznaką wykutego w metalu stylizowanego słońca. Banda dała się we znaki nie tylko farmerom, ale i Navajom, a kiedy bezradność szeryfów i niechęć osadników do ryzyka rozzuchwaliły napastników, Navajowie postanowili wykopać topór wojenny. I dopiero ten fakt, głośno roztrąbiony na całą Arizonę, skłonił władze administracyjne w odległym Waszyngtonie do właściwej oceny sytuacji. Niestety, ten sam Waszyngton nie dostarczył środków umożliwiających szybką likwidację ogniska niepokoju. I właściwie tylko Karol Gordon, zaopatrzony w pełnomocnictwo Rady do Spraw Indian, przy mojej skromnej pomocy potrafił nie tylko uspokoić wzburzonych Indian, ale nawet, umiejętnie posługując się czerwonymi wojownikami, doprowadzić do całkowitej likwidacji Słońca Arizony. Pomagało nam wówczas kilku dzielnych ludzi, między nimi
Adams, szeryf Rainy Valley oraz pewien bogaty haciender meksykański, Don Pedro González, którego właśnie teraz jechałem odwiedzić. A Louis Stone był jednym z najmniej znaczących członków bandy. Nosił przezwisko Złoty Louis, ponieważ dawniej zajmował się eksplorerstwem, głównie poszukiwaniem złota. Jak zdołałem się zorientować, wciągnięto go w szeregi Słońca Arizony przy pomocy szantażu, albo uczestnictwo w bandzie i prawo swobodnego szukania minerałów, albo groźba przepędzenia Louisa poza granice terytorium Arizony. Złoty Louis nie należał do bohaterskich ryzykantów walczących samotnie, najczęściej w powieściach, o słuszne prawa. Wolał szukać złota jako członek Słońca Arizony, niż nie szukać go wcale. Zetknąłem się z nim po raz pierwszy, kiedy był jeńcem Nawajów. Podczas realizowania planu opracowanego przez Karola Gordona, który to plan przyjęliśmy za jedyny prowadzący do celu, a celem było wykrycie uczestników bandy Słońca Arizony. Wykorzystaliśmy fakt, że członkowie bandy najczęściej nie znali się wzajemnie. Mnie została powierzona rola jednego z wtajemniczonych. Znałem hasło porozumiewawcze, a nawet rozporządzałem znaczkiem z wizerunkiem stylizowanego słońca. Przedsięwzięcie było niebezpieczne, wymagające nie lada sprytu i szybkiej orientacji. To właśnie ja, za zgodą Nawajów, uwolniłem Złotego Louisa. Jeniec okazał się człowiekiem tak naiwnym, że dziwnie łatwo przeprowadzone uwolnienie nie wzbudziło w nim podejrzeń. Później, dzięki mimowolnej pomocy Louisa, udało się nam ujawnić dwuosobowe kierownictwo bandy. W wyniku zbrojnego starcia wielu bandytów poległo, wielu dostało się do niewoli, a między nimi i Louis. Ponieważ jednak wykazał całkowitą skruchę i pomógł w zidentyfikowaniu herszta bandy, postanowiliśmy powtórnie przywrócić mu wolność. Nie było to zamierzenie łatwe do wykonania. Oficjalny przedstawiciel władzy, szeryf Rainy Valley, ostro sprzeciwił się naszej propozycji. Na nic zdały się prośby. Wszystkich schwytanych, a wśród nich i Louisa, pod dobrą strażą przetransportowano do fortu Huachuca. Zanim jednak transport dotarł do miejsca przeznaczenia, Złoty Louis zdołał umknąć. Szeryf nie robił z tego powodu żadnych wymówek, ale przez kilka kolejnych dni pokazywał nam obu, Karolowi i mnie, bardzo posępne oblicze i stał się dziwnie małomówny. Później jakoś mu to przeszło, a przy rozstaniu oświadczył z humorem, że nie rości do nas pretensji, a nawet skłonny jest przypuszczać, że Złotemu Lewisowi pomogły w ucieczce nadprzyrodzone siły. Tak to się wówczas sprawa zakończyła, a o Złotym Lewisie nic już więcej nie słyszałem. Sądziłem, że opuścił Arizonę raz na zawsze w obawie przed spotkaniem szeryfa Rainy Valley lub przed zdemaskowaniem przez któregoś z farmerów. Z opowiadania Louisa wynikało, że nie pomyliłem się, a pchnięcie w plecy świadczyło chyba o jego uczciwości. Ciekaw byłem opinii Nortona, więc zapytałem go w 4 oczy, co sądzi o Lewisie Stone. Wydaje się, że to człowiek uczciwy. Nie jeden w jego sytuacji, bądź ze strachu, bądź z chęci zysku, przyłączyłby się do tamtej trójki, a nie występował przeciw nim. Wydaje się, czy też, na pewno? Zagadnąłem. Och, w tych czasach najtrudniej o pewność. Cóż my o nim wiemy, poza tym, co sam powiedział? Dlatego mówię, wydaje się. Z kolei zwróciłem się do Hala. Wygląda na uczciwego człowieka, odparł, z większym szczęściem niż rozumem. Dlaczego? Zapytałem rozbawiony taką odpowiedzią, bo gdyby miał lepiej w głowie ułożone, nie on uciekłby, ale jego kumple. A gdyby miał mniej szczęścia, leżałby teraz z nożem wbitym w serce. Wygłosiwszy tę wyjątkowo długą orację, oddalił się. Nad wieczorem zbadałem znowu ranę Stona. Nie znalazłem obrzęku ani zaczerwienienia. Będę mógł jechać? Zapytał. Sądzę, że tak. Wyjątkowo zdrowy organizm i wyjątkowo czysta rana. To mogę ruszać razem z wami? Po tym, coś nam opowiedział, tak. Ale biada ci, jeśli skłamałeś. Znowu zaklął się na wszystkie świętości, że mówił szczerą prawdę. Nadeszła noc parna i duszna. Parny i duszny był ranek. Zwierzęta okazywały zdenerwowanie, ludzie zlani byli potem. Leniwie i sennie likwidowaliśmy nasz biwak. Norton już nie wspominał o rozstaniu ze Stone'em. Hal milczał jak zwykle, więc Louis osiodłał swego wspaniałego wierzchowca i ruszył za nami. Zauważyłem, że starał się trzymać jak najbliżej mnie, jakbym był jakimś piorunochronem mogącym go ustrzec przed nieszczęściem. Ano, już 2 razy wyciągnąłem go z biedy. Ale teraz rozmyślałem, czy Lewisowi nie szykuje się trzecia bieda? Jeśli spotkamy wyprawę myśliwską, skutki mogą być nieoczekiwane. Komu uwierzy ten jakiś Dean? Zbójeckiej trójce, która pewnie już oskarżyła Louisa o ucieczkę ze skradzionym koniem, czy naszemu towarzyszowi? A jeśli jemu, jak zachowa się Ratmore, chudy Bobby ten trzeci? Jakże teraz żałowałem, że przy mym boku nie jedzie Karol Gordon. Wymyśliłby coś właściwego. Cały czas posuwaliśmy się w milczeniu. Ja, pogrążony w rozmyślaniach, inni, przygnębieni zapewne duchotą.
Upał wzmógł się, chociaż słońce skrywały chmury. Kark mego konia począł lśnić od wilgoci. Po przebyciu kilku mil niebo zaciągnęło się jeszcze ciemniejszą oponą i zerwał się gorący wiatr, nie przynoszący ochłody. Norton powstrzymał wierzchowca, a kiedy się z nim zrównałem, odezwał się apatycznym głosem. Nieźle nas rozgrzewa, co? Zanosi się na burzę, doktorze, albo na coś jeszcze gorszego. Trąba powietrzna? Tak myślę. Przydałaby się nam teraz jaka jaskinia albo chociaż skrawek lasu. Rozejrzał się dokoła. Jak okiem sięgnąć, ciągnęła się lekko sfalowana równina bez żadnej kępki drzew czy krzewów. Szara mgiełka wisiała nad krańcami horyzontu, a niebo wydawało się tak niskie, że wystarczyło podnieść rękę, by dotknąć czarnych chmur. Jedziemy dalej, zdecydował handlarz. Zmoknąć na siodle, czy zmoknąć na ziemi, cóż za różnica? Oczywiście, różnicy nie było, więc jechaliśmy aż do chwili, gdy pierwsza błyskawica przebiegła niebo trójpalczastym rozgałęzieniem, a w kilka sekund później daleki pomruk grzmotu wypełnił przestrzeń. Czy zatrzymamy się, szefie? Zawołał Hal wiodący juczne konie w tylnej straży naszej kawalkady. Spróbujemy jeszcze kawałek. I tak zmarnowaliśmy cały dzień. To było pod adresem Stona i nie spodobało mi się, ale nawet nie mruknąłem. Adresat również. Jechaliśmy więc dalej. Błyski na niebie powtarzały się coraz częściej i trwały coraz dłużej. Grzmoty przybierały na sile, aż zlały się w jeden przejmujący łoskot, tak że konie poczęły kłaść uszy po sobie i płoszyć się. Spadły pierwsze grube krople. Deszcz gęstniał, wreszcie drżąca firanka wody uniemożliwiała widoczność. Zsiadamy, zarządził Norton. Nie widzę drogi i boję się, że zamiast do Canadianu dojedziemy do źródeł Rio Grande. Co prawda, nigdy w tym miejscu nie istniała żadna droga, ale handlarz miał na myśli kierunek jazdy i wolał nie dowierzać swemu instynktowi. Przemoczeni od stóp do głów, zatrzymaliśmy się w szczerym pustkowiu. Jak tam rana? Zatroszczyłem się o Louisa. Ta kąpiel nie wyjdzie jej na dobre. Cóż począć, doktorze, ale czuję się nieźle. Zeskoczyliśmy z siodeł i trzymając zwierzęta za cugle, stali gromadką, sieczeni przez upusty niebieskie. Niebo rozświetlało się i gasło, pioruny strzelały niczym baterie dział, a tym odgłosom towarzyszył potężny szum wody, niczym wodospadu Niagary. Wiatr pędził fale dżdżu ukośnie, tak że biły w nas niczym strumienie wyrzucane z wylotów strażackich sikawek. Jak to długo trwało? Trudno mi określić, lecz chyba ponad godzinę. Potem grzmoty poczęły się oddalać, błyskawice migotały coraz krócej i jakby nieco przerzędziła się nieprzenikliwa zasłona chmur. Jednak deszcz ani wiatr nie ustawały. Czułem na plecach lodowaty prysznic i dobrze musiałem zaprzeć się w ziemię, aby utrzymać równowagę. Nie rozmawialiśmy, zajęci trzymaniem płoszących się wierzchowców, zresztą szum wody zagłuszał słowa. Ktoś trącił mnie w ramię. Odwróciłem się i ujrzałem Stona. Wyglądał jak przysłowiowa zmokła kura. O co chodzi? Krzyknąłem. Ktoś jedzie. Wrzasnął. Rozejrzałem się dokoła, ale nic nie dostrzegłem. Potrząsnąłem głową na znak przeczenia. Nie mylę się, zahuczał mi nad uchem. Wyraźnie słychać turkot. Słyszał turkot po rozmokłej od deszczu ziemi i w szumie, który tłumił każde słowo. Niech pan spojrzy, doktorze. Tam. Spojrzałem. Za drżącą zasłoną deszczu nie rysował się żaden kształt, a przecież Stone się nie mylił. Zapamiętałem sobie to zdarzenie i odtąd przykładałem wielką wagę do tego, co Louis usłyszał. Bo oto nagle za wodną ścianą ujrzałem wehikuł podskakujący na nierównościach gruntu. Wóz kryty półokrągłą budą, ciągniony przez 2 konie, gnał ku nam. A cóż to za wariat? Zakrzyczał Norton. Na siodła. Ledwie zdążyliśmy wykonać rozkaz i nieco odskoczyć, gdy minął nas rozbryzgując błoto i wodę, pędzący pojazd. Wyglądało na to, że nikt nim nie kierował, bo nagle wóz zakolebał się, konie skoczyły w bok i pognały dalej. Szarpnąłem cuglami i ruszyłem za znikającym w półmroku kształtem. W minutę znalazłem się tuż przy przednich kołach, w sekundę później, na linii końskich łbów. Doktorze, teraz, to był głos Stona. Widać ruszył równocześnie ze mną, bo dostrzegłem go po przeciwległej stronie zaprzęgu. Cugle, doktorze. Podjechałem tak blisko, że wyciągnąwszy rękę chwyciłem za uździenicę biegnącego z lewej strony zaprzęgu konia. To samo uczynił Stone z drugim koniem. I oto, po kilku yardach coraz wolniejszego biegu, chrapiąc ze zmęczenia i przestrachu, konie stanęły w miejscu. Dopiero teraz zauważyłem, że jednak ktoś nimi kierował. Na koźle tkwił mężczyzna o twarzy szarobiałej jak ściana świeżo otynkowanego domu. Widziałem, że drżały mu dłonie, gdy przywiązywał lejce i obracał korbką hamulca. Hamulec zawiódł? Zagadnąłem. Zaciął się. Bardzo wam dziękuję, moi ludzie. Moi ludzie. Na sekundę zaniemówiłem ze zdumienia. O, jest koniokrat. Wykrzyknął nagle nieznajomy dostrzegłszy Stona. Zeskoczył z kozła, a za nim spod budy wyjrzały jeszcze 2 postacie.
Jedna, ubrana w czerwony fraczek ze złotymi guzikami. To mi się najbardziej rzuciło w oczy. Miałem więc przed sobą lokaja, o którym opowiadał Louis, a jeśli tak, to powożącym musiał być Dean. Nieczęsto spotyka się czerwono ubranych lokajów na dzikim zachodzie. Następny pasażer wozu okazał się Chińczykiem. A więc, kucharz. Tak oto burza przygnała ku nam ludzi, których wcale nie pragnęliśmy spotkać. Ale gdzie podziała się reszta myśliwskiej wyprawy? Deszcz ustał, widnokrąg poszerzył się, lecz nie ukazał nam żadnej nowej postaci. Koniokrat, powtórzył przybysz. Poznałem go. Czy on jest z wami? Z wami, zostało skierowane wyłącznie do mnie, jako że Norton i Hall pozostali daleko w tyle i byłem jedynym towarzyszem Stona. On jest z nami, odparłem naśladując ton głosu mego rozmówcy. Ale to nie koniokrat. Przysunąłem się do Louisa i szeptem pytałem, Dean? Skinął głową. Henry, krzyknął Dean, podaj mi strzelbę. Tak jest, sir. Czerwony fraczek zniknął pod budą wozu. Nie było go widać dość długo, aż zniecierpliwiony Dean wetknął głowę do wnętrza pojazdu. Prędzej, nie dołęgo. Nie mogę znaleźć, sir. Musiała wypaść podczas tej piekielnej jazdy. Głupstwa gadasz, szukaj lepiej. Głowa Deana znowu wyjrzała spod budy. Gdzie pana towarzysze? Zapytałem. Co to was obchodzi? Burknął. Nic a nic, odparłem tym samym tonem. Sądzę po prostu, że samotne kobiety nie odnajdą właściwego kierunku jazdy. Nic mnie nie obchodzi, co sądzicie? Henry, gdzie moja strzelba, u licha? Nie ma, sir. Czerwony fraczek wyjrzał na światło dzienne. Wydaje mi się, sir, iż pańska strzelba została w kaburze przy siodle. Do diabła, chyba prawda. Henry, trzeba by poszukać pań. Tak jest, sir. Czy pojedziemy wozem? Zwariowałeś? Nie będą więcej powoził tymi szalonymi końmi. Tak, zostaniemy tutaj, póki tamci nie przyjdą. Ośmielę się zauważyć, wtrąciłem, że jeśli nie odnajdą kolejn wozu, nigdy tu nie trafią. Jechały za nami, dopóki burza nie przepłoszyła zwierząt. Louis, szepnąłem, idź do Nortona i powiedz mu, co się stało. Ja ruszę kolejnami wozu, gdybyś mnie nie zastał po powrocie. Goń moim tropem. Skierowałem wierzchowca w jedną stronę, Stone w drugą. Hej, człowieku, to było do mnie, ale nawet się nie obejrzałem. Pogalopowałem szlakiem głęboko wyżłobionym w miękkiej ziemi. Znaki kół nie biegły prosto. Raz skręcały w prawo, raz w lewo, ale były tak doskonale widoczne, że nie potrzebowałem zwalniać szybkości. Naga płaszczyzna ciągnąca się przede mną nadal była pusta, ale nie traciłem nadziei. Kolejny wozu musiały wreszcie doprowadzić mnie do miejsca, w którym cała kawalkada jechała jeszcze razem, a odciski końskich kopyt nie mogły zniknąć bez śladu, zwłaszcza przy takiej gromadzie jeźdźców. 2 kobiety, kolega Deana, no i 3 pomagierów razem z Raffmorem. Ale tych ostatnich raczej należało się obawiać niż liczyć na ich pomoc. Wóz musiał przebyć sporą drogę, zanim do nas dotarł, bo nadal poza odciskami kół nic więcej nie potrafiłem dostrzec. Słońce wytoczyło się na środek nieba, a nad prerią wstała mgiełka parującej wilgoci. Kolejny biegły zygzakiem, aż w którymś miejscu zatoczyły szeroki łuk i znikły za obłym wzniesieniem, dziwacznym wybrykiem natury przypominającym kolejowy nasyp. Tak było równo usypane i tak prosto biegnące ze wschodu na zachód. Za tym wzniesieniem odnalazłem liczne odciski kopyt towarzyszące kolejnom. W kilku miejscach Dari została stratowana, jakby odbyło się tu stampedę. Odtąd ślady kół ciągnęły się równo ku południowi wraz z towarzyszącymi odciskami kopyt. Zeskoczyłem z siodła i począłem badać te odciski. Nie mogłem się mylić. Przeszło tędy nie 6 wierzchowców, tylko 3. Tu muszę wyjaśnić, że chociaż podkowy w oczach laika nie różnią się między sobą, nieco bardziej doświadczony tropiciel potrafi je bez trudu rozróżnić. A ja miałem za sobą dobrą szkołę Karola Gordona. Wskoczyłem na siodło i zawróciłem do miejsca, gdzie kolejny wozu odtoczyły się od odcisków końskich podków. Właśnie stało się to przed wzniesieniem. Od tego punktu ślady koni rozbiegały się we wszystkich kierunkach, ale żaden z nich nie przekraczał nasypu. Tu więc ulec musiała rozproszeniu cała kawalkada. 3 tropy końskie. Teraz już nie mogłem się mylić. Tylko 3 jeźdźców odłączyło się od wozu. Było to dla mnie zagadką, której nie mogłem rozwiązać. Ruszyłem pierwszym lepszym śladem, coraz bardziej oddalając się od kolejn wozu, niekiedy ginących wśród szeroko rozlanych kałuż. Dlatego musiałem co pewien czas przystawać, zawracać, niekiedy krążyć dokoła jak pies węszący zagubiony trop. Na koniec, niespodziewanie, zauważyłem ciemny punkt poruszający się wśród prerii. Uderzyłem wierzchowca po zadzie i pomknąłem galopem, rozbryzgując wodę i błoto. Teraz już widziałem wyraźniej, jeździec. I on mnie dostrzegł, ponieważ odległość między nami poczęła gwałtownie maleć. Zatrzymałem się na chwilę, przyłożyłem lornetkę do oczu i pognałem znowu. Jeźdźcem była kobieta.
Podjechałem na 2 kroki od wierzchowca, na którym siedziała Amazonka w pomiętej, mokrej, pokrytej błotem sukni, bez nakrycia głowy, z włosami potarganymi, twarzą śmiertelnie bladą. Pani Dean? Zapytałem. Nie, to moja siostra. Spadł pan jak z nieba. Odparła, z trudem łapiąc oddech. Gdzie reszta? Wóz i 3 ludzi napotkaliśmy po drodze. Trzeba tam wracać. Jestem okropnie zmęczona. Sądziłam, że przyjdzie mi zginąć na tym straszliwym pustkowiu. Kim pan jest? Podróżnym. Jedźmy. Na pytania i odpowiedzi przyjdzie czas później. Uśmiechnęła się blado. Słusznie. Pan jest traperem. Zawsze marzyłam, żeby poznać prawdziwego trapera. Nie jestem traperem. Czy może pani jechać nieco szybciej? Spróbuję. Odtąd posuwaliśmy się w milczeniu. Nie zadawałem pytań, a nawet przyhamowałem tempo jazdy, zauważywszy, że moja towarzyszka ledwo trzyma się w siodle. Tak dotarliśmy do wzniesienia przekreślającego ukośnie prerię, a gdy konie wspięły się na jego grzbiet, krzyknąłem: Stone! Hej, Stone! 3 konnych zjeżdżała właśnie po zboczu. Na mój głos zatrzymali się. Florence, zawołała moja towarzyszka. Gdzieście się podzieli? Szukałam was, a my ciebie. Żeby nie ten człowiek, wskazała na Stona, nadal byśmy się błąkali. Cóż to za okropność taka burza? Jestem cała przemoczona i trzęsę się z zimna. Spieszmy się. Dokąd jedziemy? Ten człowiek wie, gdzie zatrzymał się nasz wóz. Ten człowiek? Przecież to koniokrat. Z tamtej bandy. Pani się myli, wtrąciłem. Louis Stone nie jest i nigdy nie był koniokradem. Jeśli chcecie dowiedzieć się prawdy, jedźcie z nami. Jeśli nie, wolna droga. Chodź, Louis, niech ci państwo się namyślą. Zaciąłem konia i lekkim kłusem ruszyłem wzdłuż starych śladów. Stone skoczył za mną i zrównał się z moim wierzchowcem. Gdzie ich znalazłeś? Zapytałem. Po tej stronie tego dziwnego nasypu. Jechali wzdłuż, myśląc, że to wynik robót ziemnych pod budowę linii kolejowej. Przypuszczali, że napotkają robotników. Zadziwiające. Nie zwrócili uwagi, że wzniesienie pokryte jest trawą? Widać im to do głowy nie przyszło. Prawdziwy cud, że jeszcze żyją po tym wszystkim. Burza ich zaskoczyła w drodze, byli zupełnie bezradni. Pan jeszcze nie wie, że Radmore zwiał ze swymi kumplami. Dowiedziałem się od tej spotkanej pary. To jest żona Deana i jego przyjaciel, Frank Scudder. Stracili najlepsze konie. To znaczy, że Radmore nie zrezygnował ze swego planu. Ani na sekundę. Tej samej nocy, jak mnie zranili, odjechali. Pewnie zaraz po mojej ucieczce. Dean i całe towarzystwo jest przekonane, że byłem wspólnikiem. Dziwne, że wobec tego dali ci się prowadzić. Wcale nie dziwne. Oni mnie nie poznali. Chyba kpisz ze mnie, Louis? Gdzieżbym śmiał? Trudno panu uwierzyć, ale tamci w ogóle przez cały czas jakby mnie nie dostrzegali. Tylko Ella Gardy, wie pan, siostra Florence, niekiedy dawała mi polecenia i dlatego zapamiętała moją twarz. Zerknąłem nieznacznie wstecz. Cała 3 posuwała się za nami. Widać doszli do wniosku, że dłuższe pozostawanie na pustkowiu narazi ich na niebezpieczeństwo większe od spotkania z koniokradem. Dojechaliśmy na koniec do miejsca, w którym obozował Norton z Halem i dokąd, jak stwierdziłem, przywędrował już wóz. Handlarz na mój widok pomachał ręką i zaraz podbiegł. Nie mogę zrozumieć tego faceta z wozu, wyznał szeptem. Od pół godziny domaga się, żebym szukał jego towarzyszy. Już jadą za nami. Znaleźliśmy całą 3. A reszta? Powtórzyłem Nortonowi to, co usłyszałem od Stones. Zauważyłem, jak handlarz z ulgą odetchnął. Nic lepszego nie mogło nas spotkać. Nie obeszłoby się bez awantury przy spotkaniu Radmura ze Stonem. A jeśli chodzi o tych z wozem, im prędzej się z nimi rozstaniemy, tym lepiej. Nie uważa pan, doktorze? Zgadzam się. Myślę, że po stracie najlepszych wierzchowców i ucieczce przewodników odejdzie im chętka do włóczenia się po tych stronach. Stone jeden wystarczy, żeby ich doprowadzić do najbliższego miasteczka. Niech pan pogada z tym Deanem, a przekona się, że wcale mu ta chętka nie minęła. Ciągle gada o polowaniu. Kiedy zobaczył naszą skórę bizonia, zaczął dopytywać się, gdzie spotkaliśmy stado, a później koniecznie chciał ją kupić. Odmówiłem. Za wyroby z tej skóry dostanę 10 razy tyle, co on dawał. Nie zdążyłem zapytać, ile wynosiła proponowana kwota, bo nadjechała 3 zagubionych. Dostrzegli wóz i wydali churalny okrzyk radości. Zeskoczyli z siodeł i obstąpili Deana. Rozmowa trwała długo i była bardzo głośna. O czym mówili? Nie wiem. Wraz z Nortonem odeszliśmy na bok, do miejsca, gdzie Hal krzątał się przy niewielkim ognisku. Juki leżały obok, spętane konie pasły się opodal. A teraz, Louis, powiedziałem, ściągaj koszulę. Muszę cię opatrzyć. Skwapliwie wykonał polecenie. Oczywiście, cały opatrunek przemógł. Wydezynfekowałem ranę, nałożyłem nowy bandaż. Po czym zapaliłem fajkę. Dzień miał się ku końcowi. Słońce swym błyszczącym kręgiem już dotykało linii horyzontu.
Norton siadł obok mnie, a Stone kilka kroków dalej. Milczeliśmy, obserwując, co robią nasi sąsiedzi. Widziałem, jak spod budy wozu powyciągano najrozmaitszy sprzęt, jak ustawiono namioty, jak lokaj w czerwonym fraczku i Chińczyk wynieśli dziwnego kształtu przedmiot zaopatrzony w śmieszny okrągły komin i bardzo męczyli się nad rozpaleniem ognia. To była żelazna kuchenka przenośna. Przedmiot w tych stronach chyba jeszcze przez nikogo nie oglądany. Kiedy wreszcie komin zadymił, a Chińczyk napełnił wodą garnki i ustawił je na żelaznym blacie kuchenki, ujrzałem, jak lokaj powynosił z wozu krzesła, z kolei spory, prostokątny, przypominający skrzynkę przedmiot. To składany stół, wyjaśnił Stone i zachichotał. Takiego cyrku nigdy dotąd nie oglądałem. Stół został rozstawiony, otoczony krzesłami, nakryty obrusem, na którym pojawiły się talerze, w końcu. Lichtarze, Norton z uciechy klepnął się dłonią po udzie. Lichtarze ze świecami, z prawdziwego srebra, dorzucił Louis. I zapalają? Jasne, jak wiatr nie za bardzo wieje, wszystko jest w porządku, ale przy większych podmuchach gasną. I co wtedy? Przerywają posiłek czy jak? Lokaj zapala na nowo, niekiedy po kilkanaście razy. Widziałem, przystrojony świecznikami i nakryty obrusem stół, ustawiony wśród nagiej płaszczyzny. Wyglądał tak groteskowo, że nie mogłem powstrzymać się od śmiechu. Dean idzie do nas, szepnął Stone. Zerknąłem w stronę namiotów i zająłem się czyszczeniem fajeczki. Nie zwracajmy na niego uwagi, powiedziałem. Rozmawiajmy o czymkolwiek. Handlarz kiwnął głową. Jutro ruszamy o świcie. Będzie teraz pogoda murowana. Jak pan się czuje, doktorze, po dzisiejszej jeździe? Dla nieprzywykłych do takich wypraw to olbrzymi wysiłek. Ujrzałem, jak Louis szeroko otworzył usta ze zdziwienia. Po czym szybko je zamknął i począł kaszleć. Spojrzałem nań ostro i szybko odpowiedziałem, znakomicie. Jak tam teraz twoja rana, Louis? Zapomniałem o niej. Wspaniały dowód zdrowia, stwierdziłem. Mam dla was propozycję. Zabrzmiał nagle obcy głos. Uderzyłem raz jeszcze główką fajki o podeszwę buta, a później wolno odwróciłem się. Dean, propozycję? Zdziwił się Norton. Najpierw niech pan usiądzie. W tych stronach nie wypada mówić stojąc, gdy inni siedzą. Dean rozejrzał się dokoła. Henry, przynieś krzesło. Rozkaz został wykonany bardzo szybko. A więc, odezwał się Dean siadając, chcę was zaangażować na czas mojej podróży. $100 dla każdego i wyżywienie. Dodatkowo po $5 za każde zwierzę, które ja albo ktoś z mego otoczenia upoluje. Zgoda? Mimo woli wzruszyłem ramionami i chociaż język mnie świerzbił, pozostawiłem odpowiedź Nortonowi. Nie jesteśmy traperami, nie jesteśmy tropicielami. Już panu o tym mówiłem. Mamy własne interesy i dlatego odmawiamy. Namyślcie się, czy to wszystko? Zagadnął Norton niezbyt grzecznie. Nie, jeszcze jest druga sprawa. Moja szwagierka rozpoznała w nim, tu wskazał na Stona, jednego z tych ludzi, którzy nas okradli i opuścili. Obejrzałem wasze konie. Jest wśród nich mój wierzchowiec z moją uprzężą. Słyszałem, że na dzikim zachodzie koniokradów stawia się przed sądem prerii i przykładnie karze. Nie wiem, czy ten człowiek to wasz towarzysz, czy nie, ale ma natychmiast zwrócić cudzą własność, a później stanie przed sądem. I któż ma go sądzić? Nie wytrzymałem. Oczywiście, my, poszkodowani mogą oskarżać, ale nie mogą wyrokować, wtrącił Norton. To się jeszcze okaże. Oddajecie konia czy nie? Nie tak ostro, odparłem. Nikt z nas nie zaprzecza pańskiej własności. Wierzchowiec zostanie zwrócony, oczywiście w zamian za konia Stona, którego wam pozostawił. Czy nie tak, Stone? Louis skinął głową. No właśnie, a sądu żadnego nie będzie, ponieważ nie ma kogo sądzić. Jak to? Sami przyznaliście, że koń jest mój. Przyznaliśmy, ale Stone'owi należy się przede wszystkim podziękowanie, że wam tego konia ocalił. Jeśli Stone jest złodziejem, to z równym prawdopodobieństwem ja jestem Sachemem plemienia Nawajów. Nic nie rozumiem. Jeśli mój koń jest u was, to znaczy, że został skradziony, a nie istnieje kradzież bez sprawcy. Bardzo pan to mądrze wywiódł, lecz to wszystko nieprawda. Dean zerwał się z krzesła, twarz mu poczerwieniała. Niech pan siada, Louis, mów. Opowiedz o wszystkim dokładnie, od samego początku. Proszę nie przerywać, dodałem widząc, że Dean chce się wtrącić. Louis spojrzał po nas i zaczął. Od samego początku, to znaczy od chwili zaangażowania go przez Ratmura. Milczeliśmy, dopóki opowieść nie dobiegła końca. I co pan na to? Dziwna historia, mruknął Dean. Chce pan obejrzeć plecy Stona? Pokręcił głową. Wy we trójkę wyglądacie na uczciwych ludzi, ale on? Może daliście się nabrać? Znam Stona od 4 lat, zapewniłem. Nigdy nie kradł. Przypuśćmy, mruknął podnosząc się z krzesła. Omówię tę sprawę z przyjaciółmi, a wy odeślijcie mego wierzchowca. Może go pan zaraz zabrać. Przyślę lokaja, odpadł. Odwrócił się i odszedł dostojnym krokiem.
To większy dureń, niż sądziłem, powiedział Norton. Jeśli napotka ludzi mniej od nas cierpliwych, nie zobaczy więcej sta. Louis, spróbuję wytłumaczyć. Nic mu pan nie potrafi wytłumaczyć, doktorze, wtrącił się Stone. Ten jegomość uważa, że zjadł wszystkie rozumy. Może tam na wschodzie, w mieście, istotnie jest bardzo mądry, ale tu nie potrafi odróżnić antylopy od mustanga. Przesadzasz, Louis. Liczę na to, że jeśli nie Dean, to ktoś z jego otoczenia jest bardziej rozsądny. Jak się nazywa ten jego przyjaciel? Zanim padła odpowiedź, zjawił się człowiek w czerwonym fraczku. Mam odprowadzić wierzchowca, powiedział. A gdzie koń Stona? Zapytałem. Jaśnie pan nic mi o tym nie mówił. Louis, rozkazałem, idź z nim i odszukaj swoje zwierzę. Jeśli nie chcą nam ufać, to sami nie zasługują na wiarę. Lokaj nie odezwał się, a kiedy Stone ruszył w stronę namiotów, podreptał za nim. Pan jest nadzwyczajny, doktorze, ucieszył się handlarz. Źle postąpiłem? Nie można lepiej. Z pana, doktorze, byłby świetny Westman. Cóż to ma wspólnego z koniem Louisa? To, że nie daje pan sobie dmuchać w ognisko. W tych dzikich stronach ceni się tylko odważnych i mądrych, a pan posiada i jedno, i drugie. A w ogóle, nie mogę pojąć, w jaki sposób i kiedy nauczył się pan tak celnie strzelać i tak świetnie jeździć? Stone już mi opowiadał o zatrzymaniu wozu. Zatrzymaliśmy obaj. Bez Stona nie dałbym rady. Przypuśćmy, pan coś przede mną ukrywa. Co takiego? Na przykład, skąd pan zna Stona? To był przypadek. Przecież nie spotkał się pan z nim w Milwaukee? Nie, przyznałem niechętnie. To rezultat pewnej wycieczki. W okolice Milwaukee? Stone już wraca. Zauważyłem, żeby pominąć kłopotliwe dla mnie pytania. Prowadzi konia, dodałem. Za Stone'em kroczył lokaj. Jak tam było? Zagadnąłem. Bardzo gładko, ale jeszcze coś dodam, tylko osiodłam Karego. Henry nic się na tych sprawach nie zna. Nie jestem grumem. Oburzył się lokaj. Ja również, ale nie masz czego się boczyć. Praca przy koniach to piękna robota, lepsza od twego obnaszania tacy. Nie usłyszałem, co odpowiedział czerwony fraczek, bo poszli do koni. No Hal, zagadnął Norton, co nam dasz? Czuję okropny głód. Grochówka na mielonym grochu, boczek, podpłomyki i czarna kawa. Znakomicie, chociaż zaczynasz się powtarzać. Grochówka była już 2 razy, boczek z 10. Niech pan co upoluje, szefie. Ba, od kilku dni marzę o antylopiej pieczeni, ale tu dokoła zwierzyna jakby wymarła. Słyszał kto, żeby po prerii wędrowało więcej ludzi niż czworonogów? Świat się psuje, doktorze. Przed kilkunastu laty, gdy wróciłem z bratem z Alaski, podczas pierwszej wyprawy do Nowego Meksyku każdego dnia oglądałem stada bizonów, mustangów, antylop. Już nie wspomnę o dzikich indykach. Jak tak dalej pójdzie, trzeba będzie zwinąć sklep. Któż jeszcze zaryzykuje kupno myśliwskich przyborów? To smutne. Hal, pospiesz się. Wrócił Stone i siadł przy mnie. Załatwione, stwierdził krótko. Nie macie pojęcia, jak oni się kłócą. Kiedy zabierałem konia, spierali się zawzięcie o to, czy mają jechać dalej, czy wracać. Najbardziej złościł się Skader. Myślałem, że się pobiją. Byli tak zacietrzewieni, że na mnie nie zwrócili uwagi. Nie mogą ani jechać dalej, ani wracać bez twej pomocy, powiedział Norton. Uważają mnie za koni okrada. Chyba Dean już zmienił zdanie. Wtrąciłem się i więcej nie będzie mowy o żadnym sądzie prerii. Zobaczysz. Dlatego jeśli do ciebie się zwrócą, Louis, powinieneś im pomóc. Wybawisz ich i nas z wielkiego kłopotu, bo przyznam, że nie potrafiłbym tych bezradnych ludzi pozostawić na pustkowiu. A ja nie mógłbym opuścić pana. Doktorze, dodał Norton. Mam obowiązek czuwania, póki jesteśmy w drodze. Dziękuję, nie jestem małym chłopcem. Chyba dałbym sobie radę. W moim towarzystwie, doktorze. W moim towarzystwie, ale nie z tamtymi. Pan nie ma jeszcze przecież doświadczenia. Pouczony w ten sposób, nie zaprotestowałem. Położyłem się na suchej już trawie. Głosy moich towarzyszy brzmiały coraz mniej wyraźnie, aż na koniec przestałem je słyszeć. Obudził mnie Hal. Zgasły już wieczorne zorze, a na szarówce nieba poczęły połyskiwać pierwsze gwiazdy. Wszystko gotowe. Hal podał mi parującą miseczkę. Spróbowałem. Hal, stwierdziłem, jesteś najdoskonalszym kucharzem świata. Gdyby nie fakt, że mam gospodynię. Przesadza pan, doktorze, zaprotestował Norton. Grochówka cuchnie dymem, jest przypalona, zbyt gęsta i nieco przesolona. Nic podobnego nie wziąłby pan do ust w Milwaukee. Idę o zakład, czego jednak nie dokazuje świeże powietrze prerii? Przyprawia każde danie cudownym smakiem. Ale to już nie zasługa Hala, chociaż, przyznać muszę, lepiej gotuje ode mnie. Jednak ta grochówka jest wspaniała. Dziękuję, odparł Hal. Jeśli kiedykolwiek zapragnę zmienić miejsce pracy, zgłoszę się do pana, doktorze. Doskonale, tak to pogadywaliśmy sobie, aż w pewnej chwili Norton zauważył, oto mamy iluminację.
Spójrzcie do tyłu. Odwróciłem się. Mrok okrył ziemię, a w tym mroku gorzały migotliwie jasne plamy. Świeczniki, powiedziałem. Nasi myśliwi zasiedli do stołu. Pójdę do nich, gdy zakończą ucztę. Z sąsiedzką wizytą? Zażartował handlarz. Po prostu chcę ich uprzedzić, że jutro ruszamy w dalszą drogę. Czy nie tak? Jasne. Więc niech się zdecydują na Stona. Poprowadzisz ich, Louis? Westchnął. Wolałbym z wami. Obrzydła mi już służba u Dina. Zastanów się, Louis. Pomyśl, jakbyś się czuł, znalazłszy się w ich sytuacji? Doktor mądrze mówi. Poparł mnie Norton. Chodzi tylko o to, żeby zgodzili się skorzystać z twej pomocy. Louis powtórnie westchnął, ale już nie zaprotestował. Zapadła ciemność. Zaczęliśmy sobie szykować nocne legowiska. Potem losowaliśmy przy pomocy patyczków kolejność nocnej straży. Uznaliśmy ją za konieczną, ponieważ było nas teraz 4, bo Stone został milcząco uznany za pełnoprawnego członka naszej grupy. Na każdego wypadało zaledwie po 1,5 godziny, od 9 wieczorem do 4 nad ranem. Wtedy czyni się widno i każdy prawdziwy traper zaczyna szykować się do drogi. Tym razem wypadło mi czuwanie w samym środku najczarniejszej nocy. Przyciągnąłem siodło, rozłożyłem plet i teraz postanowiłem udać się do sąsiadów. Niech pan poczeka, doktorze, odezwał się Hal, ktoś się tu zbliża. Z ciemnej dali posuwał się ku nam migocący płomień. Tajemniczy duch prerii, zażartowałem. Założę się, że to ten, czerwony, jegomość z kandelabrem i informacją dla nas. Ciekaw jestem, jaką? Zauważył Norton. Hal, dołóż do ognia. Trzeba gościa przyjąć jak najlepiej. Światło zbliżało się. Na koniec ujrzeliśmy w kręgu płomienia ogniska i w żółtym blasku czteroramiennego świecznika czerwony fraczek. Lichtarz kandelabr trzymał lokaj lewą ręką. W prawej niósł jakiś podłużny przedmiot. Dopiero gdy zapłonęły mocniej polana, stwierdziłem, że tym przedmiotem był metalowy półmisek. Czerwony fraczek zbliżył się do Nortona. Widać uznał go za najważniejszą osobę w naszej grupie i powiedział, pan Dean przysyła wam poczęstunek. Zdaje się, że we 4 zaniemówiliśmy, zdumienie odebrało nam głos. Najszybciej odzyskał go Norton. Powiedz swemu panu, odezwał się ostro, że poczęstunki przyjmujemy tylko od przyjaciół. A to, sięgnął do kieszeni, masz za fatygę. Zabrzęczało na metalowym półmisku. Handlarz należał raczej do oszczędnych ludzi. Jeśli więc zdobył się na taki gest, musiały mu dobrze dopiec usłyszane słowa. Poczekaj, rozkazał widząc, że lokaj zawraca. Dmuchnął na świecę. Tak będzie lepiej. Powiedz swemu panu, że spacerowanie z ogniem po prerii zawsze grozi pożarem. Idź. Czerwony fraczek, ani mruknął, odwrócił się na pięcie i zniknął w ciemnościach. Coś podobnego. Wybuchnął Norton. Coś podobnego. Myśliwi wreszcie dotarliśmy do koryta Canadianu. Rozpoczyna się najprzyjemniejsza część drogi, obwieścił mi Norton. Znajdziemy lasy i cieniste gaje, pastwiska o soczystej trawie i mnóstwo zwierzyny. Jeśli jej dotąd nie wybito. Dodał. Brzeg był niski, piaszczysty, a woda cicho płynąca wyglądała jak zakropiona czerwonym winem. Tak w niej odbijały się różowe barwy zachodu. Przed spłachciem plaży rosły kępy liściastych drzew, dalej, wysokie krzaki, jeszcze dalej, wśród gęstych traw widniały wydeptane, wąskie ścieżki. Widzi pan, doktorze? Możemy spodziewać się nocą licznych gości. Nie ma strachu. Raz tylko spotkałem w tych stronach niedźwiedzia, brunatnego misia, który nie wchodzi w drogę człowiekowi, a poza tym, antylopy. Pieczeń z antylopy bardzo by się nam przydała, nie sądzi pan? Jestem tego samego zdania. Gdzie rozbijemy obóz? Na piasku wilgoć, ale poczekajmy jeszcze chwilkę, aż się karawana przywlecze. Mówiąc o karawanie, Norton miał na myśli wóz i całe towarzystwo od 3 dni dotrzymujące nam drogi. Jak to się stało? Żeby to wyjaśnić, muszę się cofnąć w czasie, aż do opisanego już wieczoru, podczas którego Dean usiłował nas zjednać poczęstunkiem, co odczuliśmy jako obrazę. Jednak, natychmiast po odejściu lokaja, wybrałem się z nieproszoną wizytą do sąsiadów. Lichtarze już pogasły, ze stołu zdjęto talerze i obrus, natomiast ustawiono naftową lampę z imponującym białym kloszem. Mżyła dokoła bladym światłem. W tym świetle zauważyłem 2 osoby, mężczyznę i kobietę. Siedzieli zwróceni do mnie plecami. Podszedłem. Przepraszam, powiedziałem głośno. Odwrócili się. To był Dean i jego żona. Przepraszam, powtórzyłem. Pora nieco spóźniona, ale pewne sprawy powinny być rozstrzygnięte jeszcze dzisiaj. Nie podnieśli się. Dean nie poprosił mnie, abym usiadł. O co chodzi? Zapytał. O to, odparłem, że jutro, zaraz o świcie, ruszamy w drogę. Warto chyba, aby państwo do tego czasu coś postanowili. Nie bardzo rozumiem, co ma wspólnego wasz odjazd z nami? To, odparłem, z trudem zachowując spokój, że zostaniecie sami na tym pustkowiu, bez osoby, która by orientowała się, w jakim kierunku należy jechać.
Przecież proponowałem wam dobrą zapłatę za towarzyszenie w podróży. Mamy własne sprawy do załatwienia. Więc ruszacie jutro rano? Potwierdziłem. Pojedziemy za wami. Obawiam się, że zanim spakujecie swoje bagaże, nas tu już dawno nie będzie. Zresztą, niewiele mnie to obchodzi. Powiedziałem, co myślę o tej sprawie, a jeśli miałbym radzić, to radzę porozumieć się ze Stone'em. On potrafi poratować was w kłopocie. Mam go prosić? Tego koni okrada? Bezpodstawne oskarżenie. Przecież chcąc was ocalić, o mało nie postradał życia. I nawet nie otrzymał słowa podzięki. Powtarzam, bez pomocy Stone'a nie potraficie dojechać do żadnego osiedla. Nie dam się zastraszyć. Burknął Dean. Skąd pan wie, czy potrafimy, czy nie? Przepraszam, wtrąciła się Florence. Wydaje się, Roger, że nie masz racji. Za skarby świata nie chcę znowu błąkać się tak, jak to nam się przytrafiło podczas burzy. Gdyby nie Stone, błąkałabym się razem z Frankiem na pewno jeszcze do tej pory. Burza może przytrafić się każdemu. Na pewno, ale gdyby wśród nas znajdowali się ludzie z doświadczeniem, nie doszłoby ani do popłochu zwierząt, ani do rozproszenia się naszej grupy. Mruknął coś pod nosem, a ja pomyślałem, że Florence Dean jest znacznie rozsądniejsza od swego małżonka. Musimy porozmawiać ze Stone'em, powiedziała. Ela się myli i ty się mylisz, nie po raz pierwszy. O czym myślisz? Przypomnij sobie, jak cię przestrzegałam przed tym Raffmorem. Nie podobał mi się od samego początku. On i tamci dwaj. Tylko Stone właśnie różnił się od tego towarzystwa. Pamiętasz? Być może coś takiego mówiłaś, ale bez żadnych dowodów. Ja brałem pod uwagę fakt, że Rathmore świetnie orientuje się na prerii. To prawda, powiedziałem. Rathmore zna prerię, ale przy dobieraniu przewodników czy tropicieli zwierzyny o powodzeniu wyprawy decyduje również uczciwość tych ludzi. Skąd mogłem wiedzieć? Przestań, Roger, zdenerwowała się Florence. Co było, to było. Chodzi teraz o to, w jaki sposób mamy wędrować dalej. Jeśli ty nie chcesz, ja porozmawiam ze Stone'em. Oszalałaś? Nie wypada, to nie kobieca sprawa. Co nie jest kobiecą sprawą? Ozwał się z mroku nowy głos. Ela, chodź do nas. Może we dwoje damy radę Rogerowi. Jest nieznośny. W bladym świetle lampy ujrzałem sylwetkę mej najnowszej znajomej. Teraz już w niczym nie przypominała wystraszonej Amazonki resztką sił trzymającej się w siodle. O, zawołała. Jest mój wybawca. Czemu pan stoi? Proszę usiąść. Nigdy nie gawędziłam z prawdziwym traperem. Ale o co wam idzie? Zwróciła się do małżeństwa. Planujecie wyprawę na bizony? Zwątpiłam, czy kiedykolwiek zobaczę te zwierzęta. A może to tylko wymysł rysowników? Może bizony nigdy nie istniały? Ela, nie czas na żarty. Zgromiła ją Florence. Jutro musimy jechać dalej. Co za szczęście. Sądziłam, że tu zostaniemy na zawsze. Ela, przestań. Słuchaj. Tu powtórzyła wiernie wszystko, z czym przyszedłem. A więc tak, cóż, mogłam się mylić. Jeśli ten Stone nie jest koniokradem, weźmy go ze sobą. Ja nie będę oporządzać koni, a Henry i kucharz nic się na tym nie znają. Jeden Stone nie da rady, zauważył Dean. Proponowałem tym ludziom pracę u mnie, ale odmówili, zakończył z żalem. Pewnie zbyt mało chcesz zapłacić, Roger, ty skąpcze. Teraz rozwinęła się chaotyczna dyskusja nad wysokością wynagrodzenia dla mnie, Nortona i Hala. Stone nie był brany pod uwagę. Siedziałem jak na szpilkach nie wiedząc, czy mam się śmiać, czy oburzać. Wreszcie skorzystałem z przypadkowej pauzy w rozmowie. Każdy chyba, powiedziałem dobitnie, pragnie nieco pospać tej nocy, a ta rozmowa trwa zbyt długo i w ogóle jest niepotrzebna. Żaden z nas, poza Stone'em, nie przyjmie pracy. Już wspomniałem, że podróżujemy we własnych interesach. Roger, krzyknęła Ela, ten traper ma rację. Po co tyle gadania o sprawie, której nie załatwimy? Oni przecież nie chcą z nami jechać. Poślij natychmiast Henry'ego po Stone'a i załatw wreszcie. Twierdziłam tak samo, odezwała się Florence. Na co jeszcze czekasz, Roger? Jeśli ci traperzy nie chcą. Nie jesteśmy traperami. Wtrąciłem szybko. Ela odwróciła się gwałtownie. A kimże jesteście? Ton pytania nie był grzeczny, ale odpowiedziałem bardzo spokojnie. Ja jestem lekarzem. Klasnęła w ręce. A to cudownie. Nigdy nie spotkałam wędrownego lekarza. Znachora, mruknął Dean. Udałem, że nie słyszę tej obrazy. Nie miało sensu rozpętywanie kłótni. Kogo pan leczy? Zapytała Ela. Traperów, a może czerwonoskórych? To byłoby wspaniałe. Ani jednych, ani drugich. W ogóle na prerii nikogo nie leczę. Niekiedy niosę pomoc rannym, ale to przypadek, jak ze Stone'em. Słyszałam. Podobno dostał pchnięcie nożem od tych zbójów. Ale, zmartwiła się. Jak ranny będzie mógł nas prowadzić? On sam potrzebuje opieki. Tutejsi ludzie mają twarde życie, odpowiedziałem. Rana jest powierzchowna. Dobrze ją opatrzyłem i Stone już dziś nie odczuwa bólu. Za 3 dni zapomni o wszystkim. A pan to skąd? Zmieniła nagle temat. Z miasta. To skąd pan zna tutejszych ludzi?
Miałem okazję poznać dziki zachód. A dokąd pan jedzie? Do El Paso. Odpowiedziałem i natychmiast pożałowałem odpowiedzi. Po cóż wtajemniczać we własne sprawy obcych i do tego bardzo niesympatycznych ludzi? A gdzie to El Paso? Nad meksykańską granicą. To musi być bardzo daleko. Potwierdziłem. A pańscy towarzysze? Koledzy po fachu? Wierzę, że to panią interesuje, ale pora doprawdy mocno spóźniona i chyba czas powziąć decyzję. Umilkła, pewnie urażona moją odpowiedzią. Odezwała się Florence. Proszę mnie zaprowadzić do Stona. To już był zupełnie inny ton. Czyżby tak oddziaływała informacja, że jestem lekarzem? I ja idę, zdecydował się Dean. I ja, zawołała Ela. Nie przytoczę szczegółów rozmowy między tą trójką a moim pacjentem. Powiem jednak, że bez interwencji Florence nic z tej gadaniny by nie wyszło. Z winy Deana, swym pogardliwym traktowaniem ludzi każdego zrażał. Na szczęście Florence uderzyła w inną nutę. Udobruchała Stona, podziękowała za próbę ratunku, zapytała o jego zdrowie. I tak doszli do porozumienia. Ale żeby to porozumienie było jasne, ja dodałem coś niecoś. Polegało ono na wyraźnym sprecyzowaniu obowiązków Stona. Miał być przewodnikiem i tylko przewodnikiem. Ani rąbanie drzewa na opał, ani noszenie wody do garnków nie miały wchodzić w zakres jego pracy. No, zauważyła wesoło Ela, teraz Roger i Frank będą musieli pokazać, że są prawdziwymi mężczyznami, a nie piecuchami zwalającymi robotę na innych. I tak się to zakończyło. Kiedy odeszli, powiedziałem, tylko nie ustępuj na jeden krok, Louis, bo znowu zrobią z ciebie posłukacza. I pamiętaj, zabierz się do nich grzecznie, ale ostro. Niech tych dwóch wielkich panów i te dwie eleganckie panie posmakują prawdziwego życia na prerii. Na dobre im to wyjdzie. Właśnie, przytaknął Norton. Niech stwardnieje skóra na delikatnych rączkach. Brawo, doktorze, ujął pan sprawę jak należy i przytarł im nieco rogów. Będziesz jechał za nami, Stone? W razie czego możesz na nas liczyć. No, teraz chyba pora nieco się zdrzemnąć. Z westchnieniem ulgi oparłem głowę na siodle i owinąłem się kocem. Nazajutrz wstałem, gdy czerwone zorze rozświetliły niebo, ale miejsce Stona już było puste. Dostrzegłem, jak uwijał się w obozie sąsiadów. Zdaje się, że wziął do serca me rady, bo nim skończyliśmy ranny posiłek, tamci już czekali, gotowi do drogi. Obie kobiety i jeden mężczyzna siedzieli na koniach, pozostali skryli się w wozie, a gdy ruszyliśmy, za nami zaturkotały koła. Jechaliśmy prościutko ku dalekiej rzece, która musiała, jak twierdził Norton, przeciąć nam drogę. Juczne konie ograniczały naszą szybkość, więc i wóz Deana bez trudu za nami nadążał. Podczas pierwszych godzin jazdy nie utrzymywaliśmy żadnej łączności z tamtą grupą. Dopiero koło południa przyzwałował Stone. Są ponurzy jak najgorsza noc przed burzą, poinformował. Stało się co? Nie, ale musiałem rankiem ich poganiać. Teraz wyglądają jak zaspane sowy. Są wściekli, że muszą mnie słuchać. Pytali, czy pan jest naprawdę lekarzem. I cóż im rzekłeś? Szczerą prawdę. Zaraz się okazało, iż, szczerą prawdą, Louisa była zręcznie ułożona bajeczka o przypadkowym spotkaniu ze mną w jakimś salonie małego miasteczka, gdzie go zwaliła z nóg gorączka, z której go szybko wyciągnąłem. W ten oto sposób Stone sfałszował historię naszej znajomości. Nie miałem mu tego za złe. Ze względu na Nortona i mnie było to na rękę. Ale właśnie Norton zainteresował się. Cóż to za miasteczko? Nazwa wyleciała mi z głowy. Odparłem szybko i żeby zmienić temat zagadnąłem. A co oni na to? Ucieszyli się. Dean oświadczył, że w razie czego pomoc lekarska na miejscu. Patrzcie go, mruknął handlarz. Jaki wygodny. Dokąd chcesz ich zaprowadzić, Louis? Najpierw w pobliże Pecos, a później ku jakiejkolwiek linii kolejowej, żeby mogli wrócić do sta. Louis, Pecos, powtórzyłem. Podobno nad rzeką Pecos leżą tereny Apachów odłamu Mescalero? Uważaj, Louis, jeśli twoi podopieczni zechcą tam polować, wpadniesz w tarapaty. Słusznie, potwierdził me słowa Norton. W dorzeczu Pecos istotnie rozciągają się ziemie Mescalerów. Wiem o tym, ponieważ nie jeden raz odwiedzałem indyjskie wioski i teraz tam zmierzam. Spory jeszcze szmat drogi przejedziemy razem, doktorze, zanim pana puszczę do El Paso. A co się tyczy polowania, należy przedtem poprosić o zezwolenie. Kto wie, może nawet zapłacić. Ale skoro i ja tam się udaję, rzecz da się załatwić. Czerwonoskórzy bardzo szanują wędrownych handlarzy, zwłaszcza uczciwych. Tu stuknął się palcem w pierś. A ja zawarłem z wojownikami Mescalerów sporo znajomości. Pamiętaj o tym, Stone, gdyby tamtym przyszła chętka postrzelać nad Pecos. Już mnie zagadywali, kiedy urządzę polowanie. Urządź nad Canadienem. Gdy bawiłem tam w ubiegłym roku, widziałem sporo zwierzyny. I chyba jeszcze trochę jej zostało, bo to bezludne strony. To może lepiej zrezygnować z Pecos? Ale, ja tu przyjechałem z poleceniem, to jest raczej z prośbą. Ta panna Ela pyta, czy może z panem porozmawiać, doktorze.
Norton wytrzeszczył oczy, a i ja byłem zaskoczony. Cóż takiego wydarzyło się, że osoby, które traktowały mnie niegrzecznie, nagle proszą o rozmowę? Przypadł jej pan do serca, doktorze, zażartował handlarz. Sądzę, że po prostu uwierzyli w mój lekarski dyplom, a ponieważ Ela rozmawiała ze mną najdłużej, uznali, że można jej użyć za pośrednika. Ciekaw jestem, o co im chodzi. Jedziemy, Louis. Nie przebyłem i połowy odległości dzielącej nas od wozu, gdy naprzeciw wyskoczył ku mnie jeździec. To Ela Gardy gnała odważnym galopem. Dzień dobry, doktorze. Wczoraj pytałam pana o tyle rzeczy, a pan mi nawet na połowę pytań nie odpowiedział. Louis, zwróciła się do Stona, który zatrzymał się obok mnie. Pan Dean ma jakieś kłopoty z koniem. Zobacz, co tam takiego. Jak się wieczorem dowiedziałem, Dean nie miał żadnych kłopotów z powożeniem, był to więc tylko pretekst do pozbycia się świadka. Później ruszyła wolno, a ja z nią, za jucznymi hala. Teraz miałem okazję dokładnie przyjrzeć się towarzyszce. Chyba nie liczyła sobie więcej niż 18-19 lat, sądząc z wyglądu i zachowania się, chwilami prawie dziecinnego. Była ubrana w strój, który mógł wzbudzić zazdrość niejednej elegantki wielkiego miasta na wschodzie kraju, ale tu nie pasował. Zresztą wszyscy uczestnicy tej zwariowanej wyprawy nie pasowali do prerii dzikiego zachodu. Cóż pani chciałaby jeszcze wiedzieć? Jeszcze? Zawołała wybuchając śmiechem. Ależ ja nic do tej pory się nie dowiedziałam, prawie nic. Wiem tylko, że udaje się pan do El Paso, gdzieś strasznie daleko. Czy jedzie pan do pacjenta? Mam spotkać się z przyjacielem. A ten Norton, to kto to? Wędrowny handlarz. Biedny. Musi zarabiać w tak trudny sposób. Norton ma sklep na wschodzie i wcale nie jest biedny. To tylko dawne przyzwyczajenie pcha go w te strony, równie dobrze mógłby już nie handlować. Ale komu on tu sprzedaje? Przecież to pustkowie. Norton handluje z Indianami. Klasnęła w dłonie. Z prawdziwymi Indianami? Z najprawdziwszymi. Czy, zresztą mogą istnieć jacyś nieprawdziwi? I nie boi się? Z trudem powstrzymywałem śmiech. A pani nie bała się przywędrować w te strony? Roger i Frank zapewniali mnie, że nie ma tu żadnego niebezpieczeństwa. Po prostu wakacyjna przejażdżka połączona z polowaniem. Wszystko mieli robić ludzie, których Roger wynajął. Któż mógł przypuszczać, że nas oszukają i uciekną? Mieliśmy takie dobre wierzchowce. Westchnęła, a ocalał tylko jeden, dzięki Stonowi. To smutne. Nie zdawała sobie sprawy z sytuacji. Ta wakacyjna wycieczka, jak ją pani nazwała, mogła się skończyć tragicznie. Gdyby nie nasza obecność w pobliżu. Sądzi pan, że zginęlibyśmy? Zapytała pobladłszy z wrażenia. Tak to wyglądało. Wątpię bowiem, czy znaleźlibyście odpowiednią drogę, a przede wszystkim, czy potrafilibyście odszukać się wzajemnie. Rozumiem. A cóż ten Norton sprzedaje czerwonoskórym? Zmieniła nagle temat rozmowy. Proszę jego zapytać. To pan nie wie? Wiem, że na pewno nie wozi wódki, a reszta mnie nie interesuje. Gdzie pan poznał Nortona? W Milwaukee. To mój były pacjent. A ten drugi? Hal? To pracownik Nortona. Bez niego nie dałby sobie rady w drodze. Pewnie. I kto by upilnował złota? Jakiego złota? Zdziwiłem się. No, tego, którym Indianie płacą za towary. Przecież czymś muszą płacić, a dolarów na pewno nie mają. Rozśmiałem się głośno. Przepraszam, ale to wydało mi się bardzo zabawne. Handel jest wymienny, proszę pani. Norton przyjmuje zamiast pieniędzy skóry zwierzęce i robi na tym dobry interes. Kto pani naopowiadał o tym indyjskim złocie? Czytałam w jakiejś powieści, że czerwonoskórzy znają miejsca, w których leżą pokłady złotego pyłu, a niekiedy nawet całe bryły. Czy to nieprawda? Autor miał bujną fantazję. Zdarza się, iż niektórzy z czerwonoskórych znają złotodajne tereny, ale rzadko z nich korzystają. Dlaczego? Przecież to wielkie bogactwo? Indianie nie przywiązują takiej wagi do bogactwa, jak my. Złotem płacą niechętnie, ponieważ zwraca to uwagę i ściąga na ich tereny poszukiwaczy, ludzi nie zawsze uczciwych i nie przebierających w środkach dla zdobycia majątku. Pokiwała głową, nie bardzo jednak przekonana. Tak mi się wydało. Och, chciałabym zobaczyć Indian. Ciekawa jestem, czy wyglądają tak samo jak na rysunkach. Nie zdążyłem odpowiedzieć. Usłyszałem głuche uderzenia kopyt o ziemię. Ela, ozwał się obcy głos. Florence cię prosi. Akurat teraz? Prowadzę tak ciekawą rozmowę. Przepraszam, panowie się nie znają. To jest Frank Scudder, a to pan doktor. Wymieniłem swoje nazwisko i w zamian otrzymałem dość sztywny ukłon. Do tej pory jakoś nie zetknąłem się ze Scudderem, teraz miałem okazję przyjrzeć mu się z bliska. Był jakby przeciwieństwem Deana. Tamten, raczej niski, z widocznymi oznakami skłonności do tycia. Ten, chudy jak patyk i wysoki. Czy równie zarozumiały jak jego przyjaciel, nie zdołałem już stwierdzić, ponieważ Ela rzuciła mi krótkie. Do zobaczenia i wykręciła koniem. Scudder popędził za nią. No i co, doktorze? Odezwał się Norton, gdy się z nim zrównałem.
Czy kolejna propozycja zatrudnienia nas w charakterze aniołów stróżów, czy też skarga na Stona? Nic z tych rzeczy. Po prostu towarzyska pogawędka, której ostatecznego celu nie potrafię odkryć. Ta młoda pani ma takie wyobrażenie o dzikim zachodzie, jak ja o mieszkańcach Patagonii albo, jeszcze gorzej. W ciągu następnych 3 dni Ela parokrotnie przyłączała się do naszego towarzystwa. Chyba na przekór tamtym, bo gdy tylko dłużej z nami zabawiła, zjawiał się Frank Skader i pod byle pozorem skłaniał do powrotu. Tak wędrowaliśmy dalej. Drogę torował Norton, któremu towarzyszyłem najczęściej, dalej jechał Hal z jucznymi, po nim następowała przerwa długości kilkudziesięciu yardów, wreszcie posuwał się wóz w otoczeniu konnych. Najzabawniejsze było, że Dean, mimo iż jechał trop w trop, w ogóle się z nami nie porozumiewał. Wieczorami przychodził tylko Stone, żeby omówić z Nortonem kierunek drogi na następny dzień i poplotkować na temat swych chlebodawców. Bardzo mnie ubawił opowiadaniem, jakich to musiał użyć wybiegów, aby zmusić Deana i Skaddera do odbywania nocnych wart. Nagadał im o niebezpieczeństwie grożącym ze strony kojołów, odzywały się każdej nocy. Uwierzyli w ich krwiożerczość, chociaż powszechnie wiadomo, że są to stworzenia tchórzliwe. Obaj mężczyźni dali się nabrać i, w obronie kobiet, zdecydowali się na odbywanie dyżurów. Diabła tam warte jednak takie czuwanie, stwierdził Stone. Ubiegłej nocy przyłapałem Deana, jak drzemał. Jeszcze kucharz Chińczyk najlepiej się sprawuje, za to nie umie obchodzić się z bronią, a lokaj nie lepszy od pana. Gdyby to były mniej spokojne strony i gdyby nie wasze sąsiedztwo, nie mógłbym przespać ani jednej nocy. 3 dnia, jak już wspomniałem, dotarliśmy do Canadianu. Licząc od Milwaukee, przebyłem już 2/3 drogi dzielącej mnie od celu, a Norton, którego cel znajdował się bliżej, znacznie więcej. Kiedy wreszcie wóz nadciągnął nad brzeg i Stone do nas przygalopował, wspólnie ustaliliśmy rozmieszczenie 2 obozowisk poza plażą, aby umożliwić zwierzętom dostęp do wody. Później rozpoczęły się przygotowania do wieczornego posiłku i noclegu. W naszej grupie przebiegające sprawnie i szybko, u naszych sąsiadów, nieskoordynowanie i wolno, mimo na pewno sporych wysiłków Stona. Jak zwykle, kiedy już bagaże zostały zdjęte z końskich grzbietów, a ognisko rozpalone, ruszyłem na krótki spacerek wokół biwaku, z nieodstępną lornetką zawieszoną na pasku. Obszedłem w wielkim promieniu najbliższy teren, aż dotarłem do brzegu pokrytego trawą, który dźwigał się stromo nad korytem rzeki. Rozglądałem się za śladami zwierząt, potem przyłożyłem szkła do oczu. Przesuwałem je powoli, najpierw wzdłuż linii ruszowiejącego horyzontu, był pusty. Opuściłem nieco szkła i wtedy, po tamtej stronie Canadianu, ale dostrzegłem ciemny punkt poruszający się przez prerię. Louis, zawołałem dostrzegłszy go, jak zmierzał w stronę naszego obozowiska. Podałem mu lornetkę. Tam, powiedziałem, samotny jeździec albo co najwyżej 2, stwierdził. Czyli nie ma strachu, doktorze. Ciekaw jestem, jak się zachowają, gdy nas zauważą? Podjadą. Skąd taka pewność? Namioty. Żadna banda trampów nie wozi z sobą namiotów. Płachty namiotowe widać z dużej odległości. Będą sądzili, że to oddział wojska i wobec tego nic im nie grozi. Jeśli oczywiście nie mają niczego na sumieniu. Właśnie, ale zdarza się, że wojsko niekiedy zmusza napotkanych traperów do odgrywania roli przewodników. Nie każdemu to w smak. Ciemny punkt, najpierw coraz bliższy. Tak, że w szkłach lornetki wyraźnie rozróżniałem 2 sylwetki, później począł rozmazywać się w miarę zapadających ciemności, na koniec znikł. Albo więc szlak nieznajomych wędrowców prowadził w innym kierunku, albo też spostrzegli nas, ale woleli nie ryzykować spotkania. Powiedziałem o tym Nortonowi, przyjął informację obojętnie. Noc zapowiadała się ciepła, nie było powodu do podsycania płomienia naszego ogniska. Przed świtem spróbuję zapolować, poinformował mnie handlarz. Co pan na to? Idę. Świetnie. Pan ma celne oko i na pewno nie wrócimy z pustymi rękami. Sprawdź opis filmu, tam znajdziesz dalszą część książki.